Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie z tej strony Żuraw z kanału żuraw.pl. Punktualnie o 20:15 zgodnie z zapowiedzią zjawiam się ja i zjawiają się moi gracze na trzeciej sesji przygody Monastyr, którą rozgrywamy na zasadach gry fabularnej Zew Cthulhu 7. edycja, a która przygoda to pochodzi jest adaptacją przygody z trzeciego numeru Labiryntu z 90 bodajże 5 roku. Witam Deczesia na streamku, na czacie, już pozdrawiam pierwszego widza na czacie. No i oczywiście ze mną są moi wspaniali gracze, osoby grające i zaczniemy od Zarazy, który wciela się w Dragosza, Dragomira, duchownego prosto z Rumunii. Bóg zapłać. Drugim moim graczem jest Everam Artur, który jest z zawodu programistą, a po godzinach jest świetnym muzykiem i wokalistą, udzielającym się na icingu jako Branisław Brozowicz, szpieg. Cześć, dobry wieczór. Później jest Kasia, blogerka z warszawskich spacerków z Kasią, którą możecie wyszukać na Facebooku. Bardzo ważna persona. Witamy serdecznie. Jej. Mam powiedzieć, że Gertruda nie wiedziała, że Branisław jest szpiegiem. No i nadal nie wie. Być może dzisiaj się dowie, a być może nigdy. Tak, ale Kasia wciela się w Gertrudę Myrtle, bibliotekarkę rodem z Doncaster w Wielkiej Brytanii. I na końcu Jasmet, w końcu dowiedziałem się, jak się wymawia poprawnie tą ksywkę po tylu latach. Nigdy mnie nie poprawiła. Więc... Nigdy aż tak źle nie mówiłeś. Nie, ja zawsze mówiłem Jasmet, jak Jad Tamani. Tak, Jasmet, cosplayerka. To jest niepoprawnie? Ja cały czas tak mówię. Nie wiem, ja ostatnio na sesji URPG-ówką usłyszałem, że się powinno mówić Jasmet, więc... No tak zazwyczaj się przedstawiam, ale cześć. No więc cześć. Jasmet, cosplayerka. Cosplayowego i z zębatki jak najbardziej, Tak, cały czas. Wiernie u Aronda. Kanał cosplayowy na Instagramie Jasmet Zone i Zębatka RPG kanał, tak, na YouTubie. I kanał Discordowy, serwer Discorda. To jest moja właśnie ekipa, z którą gramy po raz trzeci już tą historię. No i zanim przejdziemy do dzisiejszej Kto wie, sesji. którą historię z kolei. Jakąś już którąś nie liczyłem, ale którąś już z kolei. Przynajmniej z połową tej ekipy. No dobrze, no to kto łaskawie przypomni, co się działo na ostatniej sesji, na czym skończyliśmy? Otworzyliśmy te krypty. Zgodnie z przewidywaniami wiele tam nie znaleźliśmy, ale oczywiście pan profesor i Znaczy cele. Cele. Ale pan profesor i pani profesor od historii sztuki, nie pamiętam jej imienia w tym momencie, byli zaaferowani, że ojojoj, jakie to wspaniałe, jakie to cudowne, jakie to fantastyczne i w ogóle, i wszędzie, i tak dalej. I myśmy tam też pochodzili i oczywiście Idalia, jak na reportera przystało, skupiła się na tym fakcie, żeby zrobić reportaż, ale właściwie to resztę tak 5 na 10 to obchodziło. Cały czas martwiło nas to, że de facto nam ktoś odciął linę od jedynego wyjścia stąd i nikt się za bardzo tym nie przejmuje, wszyscy są tacy dziwnie spokojni. Ten Ogumin twierdzi, że generalnie kilka dni i stąd wyjdziemy, naprawimy to, nie będzie źle. No ale doszliśmy do stwierdzenia następujących faktów. Po pierwsze, nie ma żadnej zapasowej liny na stanie. Po drugie, nie mamy jak powiadomić nikogo. Co prawda zrzuciliśmy jedną skrzynkę z Bronisławem, z pomocą Bronisława, ale fakt, że ktoś to zauważy akurat przechodząc obok jest bardzo marginalny. No i tak się pokręciliśmy. Niewiele w sumie chyba znaleźliśmy, jak tak mi się wydaje. Próbowaliśmy przeglądać tą wielką księgę, ale w tej wielkiej księdze też takie bardzo ogólnikowe informacje nam się trafiły. Potem żeśmy rozmawiali z panią, jakbyś mi mógł jej imię przypomnieć i odświeżyć kanał, bo ja nie mogę nawet na wątek wejść. Laurą. No, pani Laura Kirsz, tak. Pani Laura Kirsz, pani od historii sztuki i pan Andreas Matsorachis, pan profesor historii. Wydaje mi się, że też teologii, no ale w każdym razie. Udało mi się osobiście od pani Laury wyciągnąć, że jej mąż to wcale nie był taki chory, pan Edgar, i to nie dlatego został na dole, tylko został na dole dlatego, że chce szabrować dzieła i nasz pomocnik tutaj lokalny Jonas będzie mu pomagał te dzieła wynosić z monastyru, jakieś tam rzeźby czy inne Ikony. Kosztowności. Ikony, dziękuję. Tym się zresztą drużyny nie podzieliłam, natomiast jest plan, żeby za Jonasem pójść i znaleźć to wyjście i generalnie stąd
spierdzielić jak najszybciej. I w sumie chyba tyle. No, tam jeszcze rozmawialiście z igumenem Nikolaosem w sprawie naprawienia tej windy Tak. i odnieśliście wrażenie, że sporo przed wami ukrywa i kłamie na różne tematy, tak? Tak. Myśmy generalnie już dawno przypuszczali, że igumen mówi nieprawdę, ale nie złapaliśmy go nie za słowo, tylko już w tym momencie wszyscy wiemy, że pan igumen mówi nieprawdę i czekamy aż się wsypie. 2 Chińczyków dalej chodzi w te i we w te za igumenem i niemal drepcą mu po piętach i dalej nie dowiedzieliśmy się, po co oni są. Jedynie co, to mojej postaci udało się wyciągnąć od ojca Nikolaosa, że oni są tutaj, żeby pomóc mu w prywatnych przemyśleniach i znaleźć własną ścieżkę duchową. Coś tam. Że przyjechali na Erasmusa. Na Tak. wymianę duchową. Duchowy Erasmus. Erasmus zaczyna się przewijać, bo planowana kolejna przygoda też będzie dotyczyła Erasmusa. Słowem, wszystko ma logiczne wytłumaczenie i nie dzieje się nic nadnaturalnego. Dokładnie. Wedle Dragosza Dragomira wszystko jest praktycznie w jak najlepszym porządku, no może poza tym, że kolega z branży planuje kraść ikony, no to może nie być. Jeszcze o tym nie To wiem. to jest nielegalne, ale nie nadnaturalne. Tak. Jedyne, co może w tym momencie Dragosza niepokoić, to to, że za bardzo nie ma stąd jak wyjść, ale jest plan właśnie podążać za Jonasem. Jest szansa, że może wyjdziemy jeszcze tej nocy, najlepiej by było. Tylko trzeba mu się będzie zrzucić na głowę, bo ostatnią osobą, która powinna być o tym planie poinformowana, a nie jest właśnie Jonas. No, czy ktoś jeszcze ma coś do dodania? Więc o ile dobrze pamiętam, i wszyscy, mam nadzieję, pamiętamy, to sesja ostatnia skończyła się na naradzie wojennej, która miała doprowadzić do uzgodnienia jakiegoś planu szybszego wydostania się z monastyru przed ewentualnym działaniem ojca Nikolaosa, który pewnie coś planuje, ale do końca nie wiadomo co. Ale skoro nie przejmuje się odciętą liną, to znaczy, że to nie jest nic ciekawego. Albo być może jest ciekawe, ale niekoniecznie dobre. Więc teraz pytanie do was. Skoro się już naradziliście i skoro, o ile dobrze pamiętam, reszta z was była na korytarzu przed celami, a Idalia była na osobności z Laurą Kirsch, to jakie są wasze jakieś decyzje odnośnie tego, co robicie dalej? Wydaje mi się, że ostatnią sesję zakończyliśmy stwierdzeniem, że idziemy na kolację. No tak, bo zadzwonił ten dzwonek informujący, że zbiórka w refektarzu na kolację, tak, to prawda. Jest na kolację. Czyli po prostu na kolację, okej. No to zbieracie się wszyscy w refektarzu, zajmując swoje dotychczasowe miejsca, które od już chyba 2 dób zajmujecie o wyznaczonych porach, żeby zjeść może proste, niewyszukane, ale zawsze smaczne i pożywne posiłki przygotowane przez zakonników. Zatapiacie się w posiłku i widzicie, że mnich Jonas dosyć mocno z nad swojej miski z jedzeniem wpatruje się co chwila w Laurę Kirsch, która, kiedy tylko ich spojrzenia się spotykają, to lico jej płoni się czerwienią, a ona z widocznym podenerwowaniem na twarzy spuszcza wzrok i jakby wpatruje się w swój posiłek i tak mnich Jonas tak marszczy brwi, jakby się nad czymś zastanawiał, ale później wraca z powrotem bez słowa do swojego posiłku. Chciałbym, żebyście też rzucili na spostrzegawczość, przynajmniej ci, co są bardziej uważni na temat tego, co się, na temat tego, co się dzieje wokół was, a ci, co się skupiają po prostu na jedzeniu, to mogą nie rzucać. To już jak się poczuwacie, nie? Okay. Ja się skupiam na jedzeniu. Tak, ty tak, znaczy, no, nie zwracasz uwagi. Branisławie i Dalio, zauważacie, że inaczej niż zazwyczaj chińscy mnisi nie prowadzą jakiejś cichej, ale ożywionej rozmowy z igumenem w trakcie posiłku, tylko siedzą przy swoich posiłkach, tam coś pałeczkami sobie tam skubiąc, ale wpatrują się w was dosyć intensywnie. Co jakiś czas wymieniając się jakimiś zdawkowymi uwagami między sobą. To spojrzenie, którym was obdzielają, jest dosyć takie przenikliwe. Na tyle nawet przenikliwe, że moglibyście powiedzieć, że jakby przeszywali was na wskroś. Wasze wszystkie tajemnice, wasze wszystkie intencje. Dosyć takie creepy uczucie, można powiedzieć. No i Dalia tak zerknęła parokrotnie w tamtą stronę, ale nie nawiązuje kontaktu. Ona generalnie udaje, że ci panowie nie istnieją. Nie są jej problemem. Ja tu tylko przyszłam zjeść. Nie wiem, o co wam chodzi. A ja, widząc to takie wpatrujące się spojrzenie, reaguję dokładnie tak, jak zwykli reagować ciemnisi.
Czyli uśmiecham się do nich, patrząc na nich cały czas. Jeden z tych mnichów, który akurat nie spożywał posiłku, przywdział na twarz taki właśnie, jesteś pewien, że zupełnie nieszczery, sztuczny, przylepiony uśmiech i też ci odkiwnął, nie? Ale drugi akurat sobie tam pałeczkami machał, spożywał i tylko dalej jakby wpatruje się w ciebie świdrującym wzrokiem bez jakby cienia grymasu na twarzy. No ja kontynuuję jedzenie, jednocześnie upewniam się, że mam przy sobie twoją broń. Znaczy ty, o ile pamiętam, to masz sztucer chyba, nie? Czy jakąś strzelbę. To tak chyba po klasztorze ze strzelbą łazić? No nie wiem, czy wydaje mi się, że chyba nie miałbyś zezwolenia na łażenie tak po prostu z bronią po klasztorze. Nikt do mnie nie podszedł i mi tej broni nie zabrał, jak żeśmy tutaj przyszli. Także No niby tak, ale myślałem, że wiesz, że raczej trzyma się gdzieś w jakimś futerale albo w jakimś, wiesz, po prostu w celi, nie? Gdzieś schowaną w jakiś pokrowiec czy coś. mam ją w pokrowcu, ale noszę ją zawsze ze sobą. Nikt nie wie, że to jest broń po prostu. I wszystkim mówi, że to plakaty. To jest taka moja torba zawieszona przez ramię. Wędka, tak, wędka, z którą nie Tak. potrafisz się rozstać. Tak, To jest karabin, nie? Więc tak. powinien być troszkę mniejszy niż sztucer. No dobrze, no to nic specjalnego nie dzieje się w trakcie posiłku, po nic nadzwyczajnego niż zazwyczaj. Posiłek się kończy, rozbrzmiewa dzwon kończący kolację. Igumen Nikolaos jak zwykle odmawia dziękczynną modlitwę na zamknięcie, żegna się ze swoimi współbraćmi, żegna się z wami, życząc wam dobrej, spokojnej nocy i wszyscy rozchodzą się do swoich cel, do swoich zajęć. Ojcze Jonasie, czy mogę prosić na słowo? Bracie Jonasie, odpowiada Jonas, uśmiechając się delikatnie. Na miano ojca jeszcze długa droga przede mną. Oczywiście. Słucham, pani Idalio, w czym mogę pomóc? Ale przejdźmy do mojej celi, proszę. No tak, wiesz, tak na tą propozycję tak oczy trochę tak w słup postawił, taki, wiesz, trochę zszokowany, ale tak Czyli jednak walentynki. taki trochę zszokowany, wyprostował się tak, oczy postawił jak 5 złotych, znaczy, czy tam jak 5... Potrzebuję coś osobiście z panem omówić, tylko i wyłącznie. 5 drachm, tak? Ale okej, taki nic się nie odzywa, tylko no idzie za tobą, nie? Dobra, przeszliśmy przez tą kotarę. No wracacie do swoich cel, tam wszyscy się rozdzielają, rozchodzą. Widzisz, wchodząc do swojej celi, widzisz jak Laura Kirsch przez dłuższy jakby taki moment zatrzymuje się przed wejściem do swojej celi i tak spogląda na mnicha Jonasa i posyła mu takie długie spojrzenie. On też widzisz, że on przystanął, zauważyłeś, że on przystanął i ten też się tam spojrzał. Ale wkraczasz do swojej celi i on tak po chwili, wiesz, staje tuż za kotarą, ale wiesz, składa jakby ręce przed sobą, no i po prostu stoi, wpatrując się w ciebie pytająco. To, co będę od tej pory mówić dla ciebie, Żuraw, to jest generalnie cicho, szeptem, ale ze względu na to, żeby to łapał mikrofon, nie będę mówić aż tak bardzo szeptem. Mhm. Bracie Jonasie, dowiedzieliśmy się, że tej nocy będzie pan pomagał panu Edgarowi zabrać kilka ikon z monasteru. Nie mam co do tego żadnej opinii. Czekaj, bo jak ty mówisz, wymieniasz nazwisko Edgara Kirscha i chcesz... Co ja mógłbym tu rzucić? Na jakieś opanowanie? Jest to coś takiego? Czy... Myślę, dobra, rzucę. To ci tylko dopowiem, że w momencie, kiedy ja będę widzieć jakąś zmianę, bo ja to chciałam ciągiem powiedzieć, ja go i tak będę próbować uspokajać tymi słowami. Dobra, tylko ja rzucę sobie na moc, po prostu sprawdzić, czy mu wchodzi. Widzisz, że mnich Jonas tylko może lekko drgnął, tak prawie, że niezauważalnie, jakby bardziej się prostując, ale nawet jakby jeden mięsień nie zagrał mu na twarzy, ani też spojrzenie nie zmieniło mu się na jotę, tylko dalej wpatruje się w ciebie bez słowa, Nie mam co do tego żadnych obiekcji, nie będę z tego konsekwencji wyciągać, ale zależy nam, żebyśmy też mogli stąd wyjść jeszcze tej nocy. Całą piątką, 6, przepraszam, licząc jeszcze pana profesora, o ile oczywiście przekonamy go do opuszczenia. Chcielibyśmy, aby przy okazji pan nas nie wyprowadził, bo wiem, że zna pan stąd wyjście, a my nie zamkniemy się o tym, po prostu wrócimy do swoich domów, jakby tu się nic nie stało. On tak postępuje w twoją stronę 2 kroki, staje tak prawie przy tobie, ponieważ jest nieco wyższy od ciebie, więc spogląda na ciebie tak z góry, marszcząc z brwi i tak: Laura, pani powiedziała? Mam swój dar przekonywania.
To prawda, że Edgar i ja paramy się tym, czym się paramy. I to prawda, że znam inną drogę wyjścia stąd, ale nie wiem, czy jestem w stanie was wyprowadzić całą gromadką stąd bez wzbudzania podejrzeń. Tego co wiem, to i tak będzie działo się w nocy. My zaplanujemy, jak podejść do miejsca, gdzie jest wyjście. Pan może nam je tylko zostawić otwarte. Ale to nie jest takie proste, Idalio. Jaskinie pod monasterem to istny labirynt. Sam nieraz się tam gubiłem i błądziłem godzinami, zanim znalazłem drogę. A ja wiem, że Nikolaos i jego współbracia dobrze znają ten rejon. Ba, jestem pewien, że oni coś planują, bo to nie ja przeciąłem linę. Jestem pewien, że to zrobił ktoś na polecenie igumena. Igumen jest w to zamieszany, dlatego między innymi chcemy wyjść. Chcemy spróbować. Jest to zamieszane jak cholera, to jest na pewno pewne. Natomiast ja nie wiem w co, ponieważ nigdy mi nic nie wtajemniczą, mimo że jestem tutaj od roku. Wydaje mi się o wiele bardziej bezpieczniejszą i realną opcją, żeby opuścić monastyr, nawet tak niebezpieczną trasą. A zatem podejrzewam, że Matsorakis się nie zgodzi. Ani na to, żeby opuścić monastyr przed czasem, ani na to, żebym mógł dopiąć tego, co postanowiłem dopiąć z Edgarem. On jest na to za naiwny i za uczciwy. Porozmawiam z panem Matsorakisem pod względem tego, że jest opcja wyjścia, nie będę mówić mu o szczegółach. Jeżeli nie będzie chciał, to będzie jego wola. Natomiast wiem, że Branisław jest za tym, żeby wyjść, że Gertruda jest za tym, żeby wyjść. I co prawda z Dragoszem nie rozmawiałam jeszcze tak osobiście na ten temat, ale podejrzewam, że on też jest doskonale za tym, żeby wyjść teraz, niż zostawać tutaj w więzieniu. Dragosz? Wydaje mi się, że ten rumuński klecha też nie będzie chciał przymknąć oka na to, co muszę zrobić, a muszę zrobić, ponieważ... Nie, zresztą nieważne, nie będę pani wtajemniczał w swoje prywatne sprawy. Możesz nam na przykład narysować mapę, powiedzieć nam, żebyśmy szli, a cały plan z Edgarem Hirschem, jaki sobie ustaliliście, zacząć godzinę później, albo nas puścić godzinę wcześniej, żebyśmy się nie spotkali nawet. Rysowanie mapy to nie będzie takie proste. Potrzebowałbym na to czasu. A ja planowałem tej nocy ukraść jedną z ikon i wynieść ją Edgarowi na zewnątrz. Potem wrócić tutaj i spróbować następnego dnia wyprowadzić Laurę stąd. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze ten następny dzień, bo mówiąc szczerze, ci azjatyccy mnisi się bardzo dziwnie się zachowywali. Jak dużo masz tą ikonę? Byłaś w kaplicy? No byłam. No to właśnie jedną z nich. Dobra, żuraw, ale serio, jakie to jest duże? Ikona z nadołtarza, jedna z tych trzech, bo tam były te ozdobienia nad ołtarzem, składają się z trzech ikon tam przedstawiających tą Trójcę Świętą, nie? To są takie duże ikony, takie, że wiesz, jeden człowiek to będzie niósł, to nie wiem, ma może z metr albo i więcej samej wysokości, nie? I tam dosyć takie potężne jest to dzieło, to nie jest nic małego, nie? A nie odpuszczę tego tematu, bo to jest warte niewyobrażalne pieniądze. Posłuchaj, ja i tak będę chciała stąd wyjść osobiście. Mogę pogadać z resztą, mogę ich nie wtajemniczać w ogóle. Natomiast mi personalnie zależy na tym, żeby stąd wyjść i nie dowiedzieć się, co tu więcej się dzieje, bo mimo wszystko nie po to robiłam te studia, żeby w tym momencie ryzykować życiem za jakiś trochę szaleńców i głodówkę. Dobrze byłoby, żebyś sam się nad tym zastanowił. Tak jak to, co ci obiecuję. O niczym nie powiemy, jeżeli wypuścicie nas bezpiecznie. Rzuć na perswazję jeszcze. Z ułatwieniem, bo jesteś przekonujący. +1? Mhm. Wow. Na styk. Tak, już chce się odwracać do wyjścia, żeby wyjść, ale zatrzymuje się w pół kroku, odwraca się w twoją stronę, spogląda na ciebie badawczo. Jeżeli chcesz mapy, to ci ją dostarczę, ale mam jeden warunek. Ponieważ zależy mi na czasie, a nie mogę dwóch rzeczy naraz robić jednocześnie. Zdemontujesz jakoś ikonę Jezusa Chrystusa z kaplicy i o północy, albo tuż przed, spotkamy się przy wejściu do katakumb. Ty dasz mi ikonę, ja dam ci mapę. Mogę spróbować to odmontować, jasne, ale podejrzewam, że ja tego nie podniosę. To poproś o pomoc. Dobra. Jesteś zaradną dziewczyną. Odwrócił się i wyszedł. Słyszycie przez kotary, bo zapewne przynajmniej część z was nastawia mocniej uszu, jak oddalające się kroki, dosyć szybkie i sprężyste. Skoro wiemy, że Idalia miała pertraktować z Jonasem, no to przemykam się do Idalii, żeby się dowiedzieć, co udało się ustalić Idalio. Gertruda, zawołaj od razu Branisława, on się przyda bardziej. Halo, halo, tak po cichu. No dobra, Bo ja mówię, wpadajcie. Więc, a mnie tam w ogóle nie ma.
Bo ja nie poszedłem jesteś sobie nawet- ja poszedłem sobie na spacer po kolacji, tak żeby troszeczkę z dystansem zobaczyć, gdzie się udają ci chińscy mnisi. Okej, więc rzuć mi w takim razie, jeżeli śledzisz chińskich mnichów, to rzuć mi na ukrywanie się. Zwykły, tak? Mhm. Pięknie, więc gdzieś tam łącząc się z cieniami padającymi w ciemnych krużgankach klasztoru, przemykasz się powolutku i widzisz, że mnisi po prostu po kolacji do swoich cel, w którym są w innym skrzydle tego budynku. Oni byli w jednej celi, prawda? Bo ja kiedyś ich odwiedziłem ich cele. Tak, tak, więc oni do swojej Aha. celi się udali. Więc oni sobie poszli do tej celi, a ja tak niby patrząc na ściany, powoli przemykając się gdzieś tam w okolicy tej celi, staram się podsłuchać, czy jak coś usłyszę, jakieś słowa, na przykład cokolwiek, co by na przykład mogło potwierdzić, że oni nie rozmawiają po chińsku, bo oczywiście ja nie rozumiem ani chińskiego, ani To rzuć na nasłuchiwanie. w jakiej to jest sekcji. Nie mogę tego znaleźć. Jest na karcie postaci na pewno. To żeś Tak. pomógł. Nasłuchiwanie O, dobra, jest mam. pod mitami Cthulhu. No to nasłuchałeś? Przystajesz Nigdy mi się nie uda dowieść, że oni nie mówią po chińsku. Przystajesz gdzieś tam przy ich celi, żeby jakby przyłożyć ucho do kotary, która przesłania wejście do ich ale nie słyszysz absolutnie ani jednego dźwięku. Jest tam cichutko jak makiem zasiał. Ani szeptów, ani szurania, ani chrapania, ani niczego nie słyszysz. Staram się tak delikatnie uchylić tą kotarę. To rzuć mi znowu na ukrywanie się. Znaczy nie, zrzuć mi na zręczne palce, ale ekstremalnie trudny test. Dużo ci brakuje do zdania. I zaraz zobaczymy. 16. Kliknę to, żeby zdać. Delikatnie odsuwasz kotarę i widzisz, że obydwaj mnisi pod kurczonymi nogami w pozycji kwiatu lotosu, znaczy gdybyś wiedział, co to jest kwiat lotosu, to w każdym razie siedzą jakby po turecku, z rękami wyłożonymi na kolanach i po prostu mają zamknięte oczy i wygląda jakby byli pogrążeni albo w głębokim śnie, albo w głębokiej medytacji. Okej, nie brnę w to dalej, bo zapewne gdybym gdzieś tam wszedł, to by mnie zauważyli, więc czy tam usłyszeli. No, oddalam się, nie obserwując niczego ciekawego, szczerze powiedziawszy. Dobrze. To Gertrudo jak dir. Widzicie, Branisława nie ma. zauważacie właśnie, że Branisława nie ma w swojej celi. Panie Dragoszu, mogę na sekundę? Słucham. Pozwolę sobie, tak przeszłam przez tą kotarę. Panie Dragoszu, kluczowe pytanie, czy pan chce stąd wyjść? Kiedyś ostatecznie owszem. Jest opcja wyjść jutro, ale nielegalnie, lub opcja czekać na zbawienie. Co ma pani na myśli, mówiąc nielegalnie? Klasztor nie jest więzieniem, można go opuścić w każdej chwili. Nie ma stąd wyjścia, nie wiem czy pan zauważył. Winda jest w tym momencie zdewastowana, a nam wszystkim wmawiają, że nie ma stąd innego wyjścia. Tak, ja rozumiem, że winda jest zepsuta, ale opuszczenie klasztoru nie jest nielegalne. Tak, natomiast ścieżka, którą mamy podążyć, oficjalnie nie istnieje. To nadal nie czyni jej nielegalną. Okej, panie Dragoszu, sytuacja jest następująca. Mnich Jonas chce stąd coś wynieść i to jest nielegalne. Jest opcja albo za nim podążyć tej nocy, albo o tym nie wiedzieć i czekać. Co dokładnie chce wynieść? Nie wnikam w to, interesuje mnie fakt, że będzie stąd wychodził. Moja umowa Ale- z nim jest Ale taka, wie pani, że jest to nielegalne. Tak. Czyli chce coś Umowa ukryć. moja z nim jest taka, że on mnie stąd wyprowadzi, a ja nic nie widziałam, nic nie słyszałam. Po prostu mogę wyjść. No cóż, ja się nie zgadzam na żadne nielegalne czynności. Okej, tu mnie nie było. I wychodzę. Mhm. Chodź Gertruda. No i widzicie, że gdzieś tam z głębi korytarza widzicie nadchodzącego spacerkiem Branisława. Chodź. Co się dzieje? Do waszej dwójki mam większe zaufanie, więc wam powiem nieco więcej. Mnich Jonas poprosił mnie, że może mi narysować mapę, jak stąd wyjść i ja będę chciała z tej mapy skorzystać i wyjść stąd jeszcze tej nocy, pod warunkiem, że uda mi się jakimś cudem, będę myśleć jeszcze jak, zdemontować ikonę Kaplicy. ze świątyni, z kaplicy i ją przynieść pod wejście. Chcecie ukraść Jest okazja. ikony? Ja nie chcę kraść, on chce kraść. Ja stwierdziłam, że wolę stąd wyjść i o tym oficjalnie nie wiedzieć. Ciekawe, że jeszcze jest inna droga, jak rozumiem, wyjścia, o której nam przeornica nic nie mówi. Powiem ci tak, Gertrudo, ja byłam święcie przekonana, że ta droga istnieje.
Oni ten monaster musieli jakoś skonstruować. Oni musieli go w jakiś sposób stworzyć, musieli tutaj inne towary przynosić. Ta winda powstała jako następny element. Ja wiedziałam, że ta droga jest. Powiem wam Natomiast tak. nikt nam nie chciał powiedzieć, że ta droga istnieje. Ja wielokrotnie pytałam bardzo dużej ilości osób o tą ścieżkę i wszyscy mówili, że czegoś takiego nie ma. Że tylko ta komunikacja linowa jest jedyna słuszna. Więc w momencie, kiedy udało mi się już wyciągnąć, że Jonas wie o tej drodze, to ja sobie ją chcę pomaszerować. A czy wy chcecie ze mną się zaangażować? Wasza decyzja. Moja ocena tej sytuacji jest taka. Sama sala, w której znajdują się te ikony, nie jest strzeżona. Tam nikogo nie ma. Teoretycznie nikt już nie powinien się Ale kręcić te po- ikony są ogromne. Wiem, to jest mój W problem. związku z tym zdemontowanie ich z ołtarza to jest praca, która prawdopodobnie może spowodować trochę hałasu. Jonas chciał jedną, nie? Jeżeli ja mam w tym uczestniczyć, to ja muszę coś mieć z tego dla siebie. Poza wyjściem. Muszę się dogadać z Jonasem na temat podziału zysków, albo my mamy zabrać wszystkie te ikony? Nie, jedną. Tylko i wyłącznie jedną. Tylko i Jak wyłącznie zabrać Jonas. jedną, to czemu nie dwie? Bo on to wyciąga co jakiś czas. No ja tu nie zamierzam wracać drugi raz. Ale ja też nie zamierzam tu wracać drugi raz. To jest tylko i wyłącznie mój bilet w jedną stronę do wyjścia. Dla mnie to za mało, ja muszę mieć z tego zysk. Widziałeś, jak dzisiaj ci Azjaci na nas patrzyli? Widziałem, a ty widzisz, co mam na ramieniu i noszę ze sobą w razie czego. Ty masz na ramieniu. Raczej pani, a nie ty, bo w sumie jesteśmy na per pani, nie? Ogólnie tak. Daj spokój, jesteśmy w Mam tutaj miarę podobnej- taki karabin, którego nie zawaham się użyć, jeżeli tylko wystąpi jakaś niebezpieczna sytuacja, będziemy czuć zagrożeni. Nie zauważyłem, żeby mnisi nosili karabiny, a to daje mi lekką przewagę, przynajmniej na początek. Ja również nie ufam igumenowi. Uważam, że jest zakłamanym człowiekiem, który nas w wielu sytuacjach oszukał już, włącznie właśnie z tym wyjściem. W związku z tym bardzo zastanawiam się dlaczego. Byłem przed chwilą śledzić mnichów, tych chińskich, których jak zauważyłem przy kolacji, oni się strasznie na mnie jakby gapili i tak wertowali mnie wzrokiem. Było to co najmniej dziwne dla mnie, bo wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem. Ale ci mnisi wydaje mi się, że też nie są tutaj w ramach wymiany duchowej, jak to określił igumen w rozmowie ze mną. To oni coś innego w ogóle. Oni mają tu jakiś swój cel, być może z Igumenem jest zbieżny, nie mam pewności. Możliwe, że tego chcą wykorzystać. No w każdym Dlatego razie- musimy się mieć na baczności i nie wahać się użyć jakichś środków przymusu, jeżeli wystąpi taka sytuacja. Mimo że to są osoby duchowne tutaj wokół nas. Króciutko, Branisławie. Rozumiem z twoich domniemań, że mimo wszystko nie chcesz pomóc mi w zdejmowaniu tej ikony. Ja chętnie ci pomogę, ale ja muszę mieć z tego jakiś zysk. W związku z tym możemy To się zrobić w dwójnasób. Albo się dogadamy z Jonasem na temat podziału zysków. Ja mówię o sobie głównie, bo jeżeli wy nie chcecie, to Ja róbcie chcę co wyjść. chcecie. Mówiąc szczerze, mi wolność i Albo zdrowie weźmy jest- więcej niż jedną ikonę. Skoro już będziemy zdejmować jedną, to po prostu weźmie dwie i ja sobie wezmę tą drugą. Tym Jonas bardziej, że mówił, jak będzie to nie wiem, czy wspomniałaś, ale taka meta, nie? Że mamy przekazać tą jedną z ikon Jonasowi, nie? Jeżeli Jonas weźmie jedną, ja po prostu zabiorę drugą. Jak widzisz, mam trochę siły, więc mogę Bardzo przenieść. się zapatrujesz? ta droga, czy Jonas wspominał, którędy ta droga biegnie? To będzie Jakieś iść jaskiniami pod monastyrem. I Mhm. on mi powiedział, że to jest generalnie labirynt. To, do czego mi się udało go przekonać, to żeby narysował nam mapę. Właśnie jego warunkiem do tego, żeby dał nam tą mapę, jest to, że dostarczymy mu przynajmniej jedną ikonę pod wyjście. Rozumiem. I Chcę jest powiedzieć, że ten jestem w tej problem. chwili trochę rozdarta moralnie, bo jako córka pastora tak trochę nie do końca mi się uśmiecha No nie uczestniczyć w tego chcesz typu. tworzyć Z czegoś drugiej takiego jak... strony, z tego co pamiętamy z kronik, to właśnie w tych jaskiniach te rozgrywały się wieki temu, i te różne interesujące. Gdzieś w jaskiniach zostały ukryte relikwie i gdzieś w jaskiniach tutejszych zaginęły, więc muszę powiedzieć, że jestem zainteresowana Dalio, przejściem. jeszcze mam tą tylko jedno drogą. takie pytanie na marginesie. Czy ty ufasz Jonasowi po tym, co się dowiedziałaś na ten jego temat? Czy nie boisz się, że nas wystawi do wiatru, że na przykład ucieknie, nie dostarczając nam mapy lub też coś podobnego? On musi przejść tą samą drogą, co my. Więc jeżeli on ucieknie z tą ikoną, to będziemy go gonić.
Ale jest to trochę niespójne, bo jeżeli mówimy o tym, że on nam daje mapę, to czemu nie możemy iść razem? Chciałam iść razem, jasne. Natomiast powiedział, że on chce kontynuować ten proceder i nie do końca chce, żebyśmy... Być może jeżeli pójdziemy całą grupą tymi jaskiniami, to nas złapią. Bo Jonas wspominał, że inni mnisi prawdopodobnie o wiele lepiej te jaskinie znają od niego. I tego się boi. Że jeżeli się zabłądzimy i zlokalizują nas wszystkich, to on będzie mieć tu przekichane, a on chce tu wrócić i my będziemy mieć tu przekichane. Ale jeżeli Dlatego- będziemy razem w grupie, i to czy jego złapią razem z nami, czy jego złapią samego, to jaka to jest różnica? Możliwe, że on wie, jak się schować samemu, a my nie. To trzeba by go o to też zapytać w takim razie. Okej, to chodźmy do niego, bo wiem, że on poszedł do siebie, żeby rysować mapę, więc sam mi poradził, żebym poprosiła o pomoc. Poprosiłam was. Dragosz nie wie Jest nas o więcej. szczegółach tego wszystkiego. Dragosz wie tylko, że prawdopodobnie będziemy coś wynosić tej nocy. On stwierdził, że on z tym nie jest zainteresowany, więc ja przestałam z nim rozmawiać w tym momencie. I on z nami nie pójdzie. Nie rozmawiałam z profesorem Matsorakisem i mówiąc szczerze, średnio chcę z nim rozmawiać na ten temat, bo jemu się ten pomysł totalnie nie spodoba. No ale też trzeba podkreślić, że tak naprawdę wychodzisz albo chcesz wyjść dla swojego bezpieczeństwa, prawda? Jednak warto by było zadbać też o bezpieczeństwo profesora. Tak, Przynajmniej go zapytać. tu się jeszcze waham, no chyba, że chcecie pójść ze mną, tylko ja zastanawiam się cały czas, jak to ubrać w słowa, żeby w razie czego profesora Matsorakisa nie alertować. Bo jeżeli Jonas ma nas wyprowadzić, to nie chcę mu zrobić też problemów. Ergo, im mniej osób wie o tym, co on faktycznie zamierza zrobić, tym dla niego lepiej. A dlaczego ufam Jonasowi? Ufam mu przede wszystkim pod względem tego, że on jest tak samo niewtajemniczony w cokolwiek, co my. Sam ze mną rozmawiał i mam dużo przekonania, że on rozmawiał z nami o tym szczerze, z nami o tym szczerze, że Igumen o niczym go nie informuje, że on nie wie, co to są za Azjaci, że on nie wie, dlaczego ta lina jest przecięta i on generalnie nie rozumie, dlaczego reszta jest aż taka spokojna. Dobrze, chodźmy do Jonasa i zapytajmy go o nasze pomysły. Przede wszystkim. To wiesz co, Branisławie, zróbmy tak. Jeżeli ty chcesz, to pójdź do Jonasa, a ja pójdę do profesora delikatnie zasugerować mu propozycję. Dobrze. Ja pójdę razem z Idalią. Ale może poczekajcie z tą propozycją, bo tutaj jest jeszcze jeden taki dylemat. Mianowicie, jeżeli ja się dogadam z Jonasem na temat podziału zysków, to wtedy mamy jedną ikonę i wynosząc jedną ikonę, jeżeli Jonas by ją sobie zabrał, to wtedy profesora możemy doprowadzić 5 minut później po tym, jak Jonas zniknie. Wtedy profesor nawet nie musi wiedzieć o kradzieży. Ja nie chcę mu mówić o kradzieży. Ja bardziej chcę mu przedstawić informację, że przejdziemy ścieżką, która nam miała zostać niepokazana i Jonas stwierdził, że nas wyprowadzi potajemnie i to jest to, co ja chcę przekazać profesorowi, a jak to faktycznie zrobimy, to już zostanie naszą działką. Dobrze, pójdę najpierw do Jonasa, poczekajcie, ja z nim porozmawiam, to zajmie 5 minut albo 10. Dobra, to idź, czekamy tutaj. No i udaję się do Jonasa. Pukam w No, kotary. cela Jonasa jest na końcu rzędu waszych cel, więc daleko nie masz, nie? Bracie Jonasie, możemy na słówko? Chwila, taka dłuższa chwila ciszy, a w końcu usłyszysz takie chrapliwe proszę. Bracie Jonasie, no powiem szczerze, że nie spodziewałem się po bracie tego, czego się dowiedziałem. Wiesz co? Ja sobie w odpowiedzi na to, co ty mówisz, ja sobie rzucę... Okej, no, brat Jonas spogląda się na ciebie, przybierając taki pytający wyraz twarzy. Nie wiem, o co panu chodzi, panie Brozowicz. Bracie Jonasie, chce brat ze mną w gierki grać, czy porozmawiamy poważnie? Przysłała pana Idalia? Tak. No dobrze, to będzie bez gierek. Wskazał ci ręką, proszę, żebyś usiadł. Tak jak mówię, siadam oczywiście. Tak jak mówię, nie spodziewałem się po bracie, ale niejedno w życiu już widziałem i niejedno w życiu już przeszedłem. Jak brat widzi, jestem takiej postury, że szczególnie w przypadku tych ikon mogę pomóc. Ale muszę mieć takie poczucie, że będę miał z tego jakiś zysk również. Widzisz, jak on pod tą brodatą twarzą taki lekki uśmiech, taki trochę skrzywiony. Na chwilę pojawił się na jego twarzy. Rozumiem. Jest pan takim gatunkiem ludzi, rozumiem. No dobrze, to słucham pańskiej propozycji. Jaka jest tak na marginesie, na mecie wartość takiej ikony szacowana? Ciężko to Albo inaczej. ocenić. To jest Dobra. raczej, no to wiesz, to jest... Zdajesz sobie na pewno na tyle sprawę, że takie rzeczy
nie da się ich sprzedać na normalnym rynku jakby dzieł sztuki. To jest tylko towar na czarny rynek i to jest towar dla kolekcjonerów, a tacy kolekcjonerzy zwykle dysponują potężnymi jakby zasobami gotówki i można za tym ciężkie jakieś tam kokosy można na tym zbić, tylko jest to nielegalne, jest to karalne, wysoce ścigane, nie? Więc Rozumiem. jest przy tym duże ryzyko, nie? No ja trochę powinienem wiedzę mieć na ten temat ze względu na to, że tak powiem, że obracałem się w takich szarych kręgach również, prawda, przez karierę. Bracie Jonasie, liczę na 15% zysku ze sprzedaży tej ikony. Widzi pan, panie Brzozowicz, nie działam sam, działam w spółce. Zapewne już Idalia powiedziała, że z profesorem Kirszem, więc nie mogę takich decyzji sam podejmować. My tutaj z profesorem się już ugadaliśmy na pewne warunki. Jeśli pan chce wejść do tej spółki jako trzeci, to obawiam się, że będzie trzeba czegoś więcej niż tylko jednej ikony. Widzi pan, a raczej widzi brat, pojawia się tutaj też jeszcze kwestia moralna, przynajmniej z mojej strony, nie wiem jak Moralna? brat do tego podchodzi. Tak, ja to bratu wytłumaczę, bo sam nawet pomyślałem, że skoro bierzemy już jedną ikonę, to dlaczego nie wziąć na przykład dwóch? Wtedy w zasadzie nie przyszedłbym do brata po to, żeby o tym porozmawiać. Natomiast mówię tutaj o profesorze, jak on się nazywał? Matsurakisie, którego jednak chcielibyśmy też wyprowadzić z tego klasztoru, a wolałbym, żeby profesor nie dowiedział się o tej planowanej akcji. Po pierwsze ze względu na jego zażyłe kontakty z profesorem Kirsiem, a po drugie ze względu na to, że uważam, że nie byłby skłonny uczestniczyć w takim procederze. Tego jestem pewien, to jest jasne jak słońce. Idalia powiedziała mi, że chce brat narysować nam mapę i żebyśmy wyszli osobno. Ja do końca tego nie rozumiem, ponieważ jeżeli i tak idziemy wszyscy w stronę jednego wyjścia i tak spotykamy się przy wejściu do katakumb o tej samej porze, to dlaczego mielibyśmy nie podążać wspólnie? To mi brat wytłumaczy za chwilę. To mi brat wytłumaczy za chwilę, ale mówię tutaj o tym, że gdybyśmy brali tylko jedną ikonę, to zabrałby ją brat, a my po prostu profesora Matsurakisa przyprowadzilibyśmy odrobinę później, więc on nawet by nie miał świadomości tego, że ikona została ukradziona. Zaaranżowalibyśmy w ten sposób to, żeby nawet nie zauważył, że na ołtarzu brakuje tej ikony. Jeżeli mielibyśmy zabrać dwie, to ja bym musiał zabrać drugą. Wtedy profesor Matsurakis, nie jesteśmy w stanie się rozdzielić w taki sposób, mając tylko jedną mapę od brata. Nie tylko ikony są cenną rzeczą, którą można spieniężyć później poza murami tego klasztoru. Są kielichy mszalne, jest krucyfiks, są różne mniejsze elementy liturgiczne, które są bardzo cenne, bo są wykonane przed wiekami, są inkrustowane złotem i drugimi kamieniami. No ale porównywalnie ikony są chyba najbardziej drogocenne. Tak, ikony są nie do przecenienia, to prawda. Natomiast Bracie Jonasie, będę szczery, że gdybym chciał zabrać drugą ikonę, to nawet bym do brata nie przyszedł, prawda? tak naprawdę kwestia jest taka, że ta tajemnica kradzieży ikon utrzyma się co najwyżej do poranka. O świcie mnisi wstaną na poranne modły i kiedy zobaczą, że w kaplicy brakuje świętej ikony, cały klasztor zawrzeje. Nie da się tego dłużej I utrzymywać. wtedy każdy, którego nie będzie już w klasztorze, będzie podejrzanym. Tak, z jeżeli automatu chodzi stanie się sprawcą tej kradzieży, więc Biorąc pod uwagę to, że my chcemy się oddalić z tego klasztoru, to czyni z nas w zasadzie jedynych podejrzanych. Tutaj nie wiem, czy brat zamierza wracać do klasztoru, czy zamierza też uciekać od razu, ale bylibyśmy w zasadzie na świeczniku. nie, obiecałem od Edgarowi, razu. że wyprowadzę jego żonę. Jego żona była tutaj przykrywką po to, żeby Matsurakis nie nabrał podejrzeń. Czyli byłoby to też korzystne dla brata pod tym względem, że całe podejrzenia spadłyby na nas. Tym bardziej myślę, że moja oferta początkowa jest do rozpatrzenia. Tak naprawdę, gdybyście się nie domyślili, że co tu się święci, jutrzejszy poranek i tak w dużej części zrzucałby winę na was. Nikolaos raczej nie szukałby sprawców pośród swoich braci. Wy bylibyście pierwszymi podejrzanymi w tej sprawie. No z pewnością, z tym, że winę trzeba udowodnić. Jeżeli ja zabiorę dodatkowe rzeczy... Nie udowodniliby wam niczego na pewno, ale na pewno mieliby was na was... Chodzi mi o to, że jeżeli ja zabiorę dodatkowe rzeczy z klasztoru typu kielichy albo drugą ikonę, to jakby będą mieli podstawy do tego, żeby rzeczywiście znaleźć winę.
Jeżeli to będzie tylko jedna ikona, którą zajmiecie się wy z profesorem Kirsiem, to ja będę w zasadzie czysty, a za to, że posłużę posłużę, bo to nie tylko ja będę, ale że posłużymy jako potencjalni podejrzani, poszukiwani prawdopodobnie, to myślę, że to nie jest wysoka cena za tego typu pomoc. Tak. Musielibyśmy jednak się spotkać finalnie z profesorem Kirsiem na dogadanie tego. On jest mózgiem tej operacji, tak naprawdę ja jestem raczej rękami, które dokonują pewnych czynów. A bracie Jonasie, czy jest brat w stanie się z nim spotkać przed północą tak naprawdę, żeby to przedyskutować i uzgodnić? Czy mamy na to czas? Mi się wydaje, że po kolacji jest bardzo mało czasu i Nie, ponieważ w ogóle... demontaż ikony bez narobienia hałasu to nie jest taka prosta sprawa. A trzeba to robić cicho i dyskretnie, żeby nie pobudzić mnichów, bo jeżeli zostaniemy złapani, dlatego też nie chciałem, żebyśmy grupowo opuszczali to miejsce, ponieważ ciężko jest, im więcej osób w grupie, tym ciężej utrzymać ciszę i przekraść się niezauważonym. Oczekuję decyzji, bracie Jonasie. Od tego zależy to, czy będę uczestniczył w tej operacji. Zaproponuj mu, żeby wszystko przesunąć o jeden dzień, żeby dzisiaj się spotkali i porozmawiali. Kradzież przesunęli na następny dzień, a wyprowadzenie Laury na jeszcze kolejny. Mnie tam nie ma, ale taki pomysł ci rzucam po prostu. No może to jest dobry pomysł. Obawiam się tylko, że dzisiejszej nocy coś może się wydarzyć, ale no dobrze, co gdybyśmy przesunęli tą operację o jeden dzień, co dałoby bratu możliwość skontaktowania się z profesorem ewentualną i uzgodnienie. To nie jest to niemożliwe, natomiast jest jeszcze kwestia tego, że ja nie wiem, co planuje Nikolaos. Im dłużej tutaj zostajemy, tym bardziej narażamy się na to, że on zrealizuje jakieś swoje zamierzenia. W końcu ta lina nie została przecięta bez powodu. Może się okazać, że jeśli tutaj zostaniemy i nie zrealizujemy naszego planu, to potem nam się to w ogóle nie uda. To jest prawda. Właśnie o to też się obawiam. A nikt... Bracie Jonasie, no może brat wziąć to na siebie. Ma brat część zysku ze sprzedaży tej ikony. Może brat zaryzykować dzielenie się tym zyskiem ze mną. To jest tylko 15%. Nie wiem, jak sobie tam ustalacie między sobą z profesorem Kirsiem, ale zakładam, że jeżeli to jest 50-50, bo tutaj brat Jonas co prawda nie jest mózgiem, ale wykonuje najbrudniejszą robotę, to 15% przy wartości tej ikony to i tak stanie się brat człowiekiem bogatym. Brat przedyskutować to z profesorem i ewentualnie... Rzuć mi na perswazję z kością ułatwiającą. Jak na mecie, to ja rzuciłam ten pomysł między innymi po to, żeby pozwolić Żurafowi dalej realizować scenariusz, bo mam wrażenie, że jeżeli stąd wyjdziemy tej nocy, to stracimy bardzo dużo fabuły. No chyba, że coś się będzie działo w tych jaskiniach, w których jest zło. Zło i Weszło. świetne religie. Weszło, więc mnich o nas myśli, mruży oczy, patrzy się na ciebie. No dobra, nie jesteś tak zachłanny. 15% z fortuny to nadal jest. Jeszcze 35% fortuny dla mnie. Pasuje mi taki A być może ruch. więcej, jeżeli się dogadacie z profesorem. A być Świetnie. może jak się sprawdzisz i zechcesz się odnaleźć w tym świecie, to może będzie więcej podobnych przygód później. Myślę, że jest to ciekawa propozycja współpracy. Porozmawiamy, jak to wszystko się już Pokazuje zakończy. na to, co nosisz przy sobie. Uważałbym z tym tutaj. Pomijając, że to święte miejsce i nie godzi się używać broni palnej w takim miejscu, to pamiętaj, że czyni dużo hałasu. Ma brat rację. To tylko dla mojego bezpieczeństwa. A jak mawiali starożytni, nec Hercules contra plures. Bracie Jonasie, jeszcze ostatnie pytanie. Wspomniał brat o trudności w cichym zdemontowaniu ikony. Czy ma brat jakiś pomysł na to może? Tak. No i tutaj już nie będę się wdawał w szczegóły, bo ich nie znam tak naprawdę, ale powiedzmy, że w ciągu tam 2 minut Jonas wyłuszcza ci mniej więcej, jak się demontuje takie rzeczy, żeby zrobić to bez uszkadzania tego jakoś w bardzo widoczny sposób i bez czynienia dużej ilości hałasu, nie? Więc No to da ci to kość ułatwiającą do rzutu na ewentualny demontaż, jeśli się za to zabierzesz, albo komuś będziesz tłumaczył, jak to robić. Nie? No dobrze. W takim razie, bracie, do północy. I wyszedłem bez oczekiwania na pożegnanie. Mhm. Wracam do
Idali i do Gertrudy. Drogie panie, myślę, że możemy realizować swój plan, czyli spróbujcie przekonać profesora Matsurakisa, aby z nami poszedł. Myślę, że nie informujcie go absolutnie o naszym planie o kradzieży ikony. Będziemy musieli to zaaranżować w ten sposób, żeby brat Jonas odebrał od nas ikonę, zanim profesor Kirsch się tam pojawi i po prostu wyjdziemy wtedy z klasztoru, Profesor nie Matsurakis. informując go. Matsurakis, tak. Jasne, to bardzo, bardzo mnie cieszy, także jasne. Już idę, Gertrudo, dołączasz? To teraz my składamy wizytę u pana Matsurakisa. Ta sesja powinna nazywać się Co się dzieje w kuluarach. Tak, co się dzieje w kuluarach. Pan Matsurakis już zdążył sobie pójść w objęcia Morfeusza, zanim załatwiliście te wszystkie sprawy, więc tak naprawdę wybudziliście go już ze snu, więc on taki trochę zaspany. Przyjmuje was za kotarą, leżąc na tej swojej pryczy, przykryty jakimś wełnianym kocem i tak, przeciera oczy i próbuje nałożyć półprzytomny takie okulary na nos, żeby... Ja tak aż nawet wejdę, przysiąść przy jego łóżku. Gertruda wchodzi za mną, czy zostaje? Coś się stało? Coś się stało? Coś się dzieje. Na zewnątrz, tak żeby trochę jednak też obserwować korytarz. On już, zresztą to chyba są małe. Panie profesorze, to jest tajemnica w tym momencie. Tajemnica? Ale co się chodzi? Co chodzi, Dalio? Udało mi się załatwić opcję przejścia korytarzami, o których nam nikt nie chciał powiedzieć i co do których prawdopodobnie ktoś ma bardzo duży problem, żebyśmy tam poszli. O czym pani mówi, Dalio? W ogóle nie rozumiem, o co pani chodzi, ale dlaczego mielibyśmy stąd wychodzić? Czy gościna ojca tego Nikolosa? Co tu się dzieje w ogóle? Nie odpowiada mi, że w tym momencie nie mamy oficjalnej opcji wyjścia. Ktoś odciął linę z windy. Ale ojciec Nikolaos mówił, że oni to naprawią i że to dzień, dwa i... Nie ma materiałów do naprawy. Skąd pani to wie? Bo przeszłam się po magazynie. Nie mają zapasowej liny. Ja nie wierzę w to, Ja nie rozumiem, czego pani budzimy w środku nocy. Panie Matsurakis, to jest moja ostatnia propozycja. Wychodzimy dzisiaj o północy. Jeżeli pan chce dołączyć, to proszę bardzo, bo nie chciałabym, żeby panu się dostała krzywda. Ale na siłę nie mogę pana stąd wyciągać. Ale dlaczego? Jakiś powód? Wydaje mi się, że to miejsce nie jest bezpieczne, tak jak panu się wydaje. Nie jest bezpieczne? Jesteśmy I że w klasztorze. Tak, jesteśmy w klasztorze, gdzie nikt nam nie chce powiedzieć oficjalnych wersji, wszyscy traktują nas jak intruzów i jest tu dwóch dziwnych typów z Azji, którzy tak naprawdę nie mówią po żadnym języku azjatyckim, a doskonale mówią po angielsku, co bardzo mocno ukrywali. Tu się dzieje coś złego. No tak, pani Dalia, ale pani się dobrze czuje? Tak, ja się niestety bardzo dobrze czuję. Rzuć mi jeżeli chcesz go przekonać, to rzuć mi na perswazję, ale trudny test. Czekaj, nie mam jeszcze punktów szczęścia i dlaczego ja jestem w fazie rozwoju, Jak Haro? klikniesz na rzucie, to wyłącz. Jak to się wyłączy? Halo, jak wyłączyć fazę rozwoju? Czekaj, nie powinna być faza rozwoju. Faza rozwoju wyłączona. O. Teraz mi wyłączyłeś, tak. 50, dobra, nie chcę wydawać punktów szczęścia na to. Że mi się nie udało, po prostu. Pan Matsurakis dowiedział się, że dla mnie jest tu niebezpiecznie. Wychodzimy w jakiś sposób. Nie dowiedział się w jaki sposób. Nie zostało mu to przekazane. Nie dowiedział się niczego z drugiej strony, że tak powiem, planu. Stwierdził, że nie. Tak, pani Dalio, nie godzi się tak uciekać z gościny u przyzwoitych ludzi. Jeszcze muszę też zaopiekować się Laurą, przypilnować, żeby nic jej się nie stało, dopóki nie wrócimy do Edgara. Dobrze. Obowiązek zrobiłam, zapytałam pana. Mam nadzieję, że moje podejrzenia nie są aż tak prawdziwe, jak mi się wydaje. I wychodzę. No tak. Pokazałam tylko do Gertrudy tak rozłożone ramiona. Prowadził się takim półprzytomnym, zmartwionym spojrzeniem, a potem położył się na pryczy i próbuje zasnąć, tak? Może to i lepiej, będzie nas mniej. Przemykania się. Lepiej. Tak, ja nie twierdzę, że nie. W Branisławie idziemy we trójkę. Branisław trochę się zmartwił. Czy nie udało wam się przekonać profesora? Profesor jest święcie przekonany, że igumen mówi prawdę, że wszystko będzie naprawione w ciągu kilku dni, że nic złego nam tu nie grozi. Mimo moich zapewnień co do podejrzeń wobec samego igumena i jego przyjaciół, nie kupił tego
Cóż, nie jest moją kwestią, aby przekonywać dorosłego człowieka, że jest w błędzie. Mogę tylko mu życzyć, żeby mu się nic złego nie stało, by to zdemontować, bo czas ucieka. Chyba to nam trochę zajmie. Zanim to zrobimy, to jeszcze miejcie świadomość pewną, że w zasadzie wynika z mojej rozmowy z bratem Jonasem też, że wychodząc z tego klasztoru, jednocześnie kradnąc tę ikonę, nawet jeżeli Jonas tego dokonuje, to my będziemy głównymi podejrzanymi, więc musicie się na to przygotować. Jakie macie plany po wyjściu z klasztoru, ale czy będziecie się ukrywać, czy będziecie się bronić przed winą? Pamiętajcie, że macie informacje, które teoretycznie ktoś może od was wyciągnąć na różne sposoby. Wiesz, Wiedzieć. tak naprawdę ja wcześniej porobiłam zdjęcia przeciętej linie, robiłam zdjęcia w klasztorze, w sensie w punkcie sakralnym. Na podstawie mojej fotorelacji to tu się podziało coś dziwnego i mogę to przedstawiać jako dowody. Mogę powiedzieć po prostu, że No zaoferowałam... chyba, że zostaniesz na przykład uprowadzona przez mnichów i przykładowo torturowana. Jeśli mnie wrócą, to będzie inna kwestia. Dobrze, no najlepiej byłoby mieć jakieś alibi. Natomiast no w tym momencie nie wyobrażam sobie wymyślić alibi, które udało nam by się... Można by ewentualnie porozmawiać z Dragosem, ale ja tego nie chcę robić. Rozmawiać z Ja już Dragosem próbowałam rozmawiać z i Dragosem. troszeczkę, ale nie, nawet nie przekonywać go do tego, żeby uczestniczył w naszym planie, ale chociażby, nie wiem, powiedzieć mu. No nie wiem, to by było chyba dziwne, gdybyśmy powiedzieli, że idziemy coś zrobić konkretnego, co on mógł potem ewentualnie zeznawać w takiej sytuacji. Dobrze, no nie zaprzątajmy sobie tym głowy, po prostu trzeba działać, bo czas nagli. No i Okej. udajemy się do ołtarza, przy czym musimy też się zastanowić, ja będę to demontował, ponieważ Jonas mi udzielił informacji na temat tego, jak można to zrobić, nie wywołując hałasu. Mam nadzieję, że mi się to uda, natomiast ktoś musi stać na czatach i to w sposób taki dosyć, bym powiedział, nie rzucający się w oczy, żeby nie wyglądało jak ktoś stoi i po prostu rozgląda się, czy ktoś inny nie idzie. Cóż, Dobra, to jeżeli udajecie się do kaplicy, to w pierwszej kolejności chciałbym od was grupowy test na przekradanie się, czyli rzuca osoba, znaczy na ukrywanie się, czyli rzuca osoba, która ma najniższy jakby wartość ukrywania się. najniższy zły człowieku. Tak, Ja mam najniższą. 28. I wtedy zobaczymy, czy gdzieś tam jakiegoś hałasu nie, bo to jednak jest przemykanie się po pustych korytarzach. Ja mam gdzie 20. jest- No to przemykaj się, bo ja mam 80. Czyli ja rzucam, tak? Tak, ty rzucasz, za wszystkich. Ojejku, no to uwaga. Normalny. Mhm. Ło, O, nie ma co zbierać. Czy forsujesz? Zaklęłam w duchu. Czy forsujesz? Skutek Może będzie, nie, że- skutek będzie podobny. W sensie, Mhm. że jak sforsujesz i się nie uda, to no to I tak no to nie nawet nie zdążycie dojść do kaplicy, jak narobicie hałasu. Znaczy no, ty narobisz No hałas. dobra, czyli tak naprawdę już nie mam nic do stracenia więcej oprócz tego, co i tak mam do stracenia, tak? Tak. No dobra, to jeszcze, no dodajmy. To będzie trudne. Ale jeśli się uda, to zagram w totkach jutro. Mm. Nope. No to niestety w trakcie drogi do kaplicy musieliście, najwidoczniej opatrzność wam nie sprzyja, być może plany kradzieży świętych jakby liturgicznych utensyliów z kaplicy nie spodobały się komuś tam na górze, bo w połowie drogi do tejże z jednej z cel wychodzi mnich, który zatrzymuje się jak wryty, wpatrując się w całą waszą trójkę, taki bardzo mocno zaskoczony, i tak otwiera usta i tak po grecku: a czemu wy jeszcze nie śpicie? Również po grecku. Nocny spacer, proszę pana. Ale noc nie jest porą na spacery, proszę pani, tylko na spanie. Nie możemy spać. Dzisiejsza sytuacja nie jest No taka to proszę wrócić do cel i medytować do poranka. Może udajmy, że wracamy do cel, Mhm. To bo nie chcemy chyba tutaj robić żadnej... Branisław ma w głowie, żeby go ogłuszyć, ale chyba będzie zbyt jeszcze za wcześnie na to, więc Idzie na przemoc. przychylam się telepatycznie do tego, co myślą panie. No i tak, i udajemy, że wracamy. dobra, udajecie, że wracacie. Mnich być może wstawał za potrzebą albo coś w ten deseń. Natomiast teraz od tego momentu, ponieważ już wzbudziliście podejrzenia, to wszystkie testy, które by mogły wzbudzić jakiś hałas lub kogoś zaalarmować, robicie z kością karną. Okej. Ponieważ już część jakby klasztoru nabrała podejrzeń.
Więc No ja skoro masz. się wróciłam do celi, no to jeszcze chwyciłam mój prowiant, który z kolacji sobie zabrałam, Mhm. żeby mieć siłę, Mhm. ale Która wyglądam godzina z powrotem Pirazy drzwi? na korytarz. Jeszcze raz? Która godzina tak pirazy drzwi? No myślę, że to jest jakieś 2 godziny przed północą. A czy jestem w stanie ocenić, ile czasu zajmie demontaż tej ikony? Tak po tym, co mi wytłumaczył Jonas? No myślę, że to jest dobre 20-30 minut takiej, wiesz, delikatnej pracy. Okej, słuchajcie, ja sądzę, że demontaż ikony zajmie nam około pół godziny. Mamy jeszcze 2 Czekamy godziny. to 10 minut. Zróbmy pół godziny przerwy. Zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie sobie stworzyć jakieś alibi. No Coś, teraz co to już by będzie nam- bardzo ciężko. Gdyby nas nikt nie widział... Spacer to jeszcze nie jest... że Tak, ale powiem, jednak do- kręciliśmy się w środku nocy po klasztorze. To już jest samo w sobie podejrzane. Gdyby nas nikt nie widział, to jeszcze to by było pół biedy i myślałam sobie, że nikt nas nie zobaczy. I wtedy mamy pecha. Gertruda nie powinna szpilek go obierać. Mogę w razie czego powiedzieć, że spotkaliśmy się na korytarzu, bo byłam głodna. Się pytałam was, czy nie macie jakichś zapasów z kolacji. Takie jest moje alibi przynajmniej na to spotkanie. Na to spotkanie spoko, ale w momencie, kiedy wyjdziemy i Wyjść. będziemy podejrzani, to nie lepiej. Dragosz oczywiście, jeżeli nie śpi, to raczej słyszy gdzieś tam przez kotary że takie szuranie na korytarzu, jakieś szepty i tak dalej, że tam coś się dzieje, że tam nie ma tak, że noc jest spokojna. No, myślę, że śpi. No dobrze, Pisnę ja wykorzystuję ten czas półgodzinny do tego, żeby wytłumaczyć wam mniej więcej w jaki sposób można taką ikonę zdemontować, żebyście mieli know-how po prostu. Jasne. Czyli też to wam technicznie daje kostkę bonusową do rzutów na demontaż ewentualnie. Ja myślę, że tak w odstępach 5-minutowych, ale nie powinniśmy iść razem. Bo nawet jeżeli któreś z nas złapią, to jest szansa, że któreś z nas się po prostu prześliźnie. O, ja w sumie mogę pójść już. Ty się dobrze ukrywasz, nie? Więc Każdy dziennikarz się dobrze ukrywa, żeby dowiedzieć się, co potrzebuje. każdy szpieg podobno również, a tu się okazuje, że wcale nie mam takiego dużego współczynnika. Mhm. Dobra, ja się już przekradnę, ja po prostu posiedzę przy okazji tej kaplicy, czekając na was. Jeżeli ktoś by mnie samą znalazł, to po prostu proszę się pomodlić. Dobra, czyli ty przekradasz się pierwsza, tak? Tak! To rzucaj, ale z kostką karną. Z -1? Tak, Czy trudny? Bo nie wiem. nie, -1. Łocie panie, mogę sforsować? Możesz, no ale tym razem to narobisz hałasu po prostu. Takiego, nie wiem, zaczepisz o coś, co się przewróci i się narobi po prostu metalicznego hałasu, który się rozniesie po klasztorze i wybudzi więcej niż jednego mnicha. Nie chcę wydawać 15 punktów szczęścia, no, więc mimo wszystko sforsuję, to jest jednak tak duża szansa. Uff, Szkoda tam- tej kostki karnej, bo tam było 0,3. no. Gdzieś tam przekradasz, przypadkiem zahaczyłaś kawałkiem ze swojego stroju o stojący aktualnie gdzieś tam przy ścianie taki lichtarz na nóżkach stojący wysoki, na którym się zapala świecę, ale aktualnie był wygaszony i prawie się przewrócił, ale kiedy już tak się przychylał niebezpiecznie, to go złapałaś jedną ręką i tak go delikatnie z zapartym tchem przystawiłaś z powrotem do ściany, odetchnąwszy głęboko, kiedy tylko przestał się ruszać i wrócił do swojej standardowej pionowej pozycji i wślizgujesz się do kaplicy, która jest tutaj ciemna. Jedyne jakby źródło jakiegokolwiek światła to są delikatne pasemka jakby takiego srebrzystego światła płynącego gdzieś tam z tych wąskich okiennic, w których przybija się jakieś tam światło księżyca. Widocznie noc jest bezchmurna i księżycowa. Jasne. Kto jest następny? Na ten moment to Idalia tylko tak jeszcze wracając myślami do tego zdania, to tak stwierdziła, całkiem dobry lichtarz, ciekawe po ile by chodził. Ten akurat nie był jakiś złoty, taki metalowy, nie? Więc tam na pewno coś byłby wart, ale raczej w stosunku do rzeczy, które stąd można by próbować wynieść i się na nich dorobić, to marne grosze raczej. Ale tak powiem, skórka nie warta wyprawki. W każdym dobrze, razie ja- ja siedzę tutaj w cieniu i czekam na nich. Ja idę jako kolejna osoba. To jeszcze jak siedzisz w cieniu i czekasz na nich, to jeszcze powiedz mi, gdzie się ewentualnie ulokowujesz, czy bliżej wejścia, czy bliżej ołtarza? Wiesz co, pomiędzy tymi dwoma okiennicami, tak żeby mieć jedno światło z lewej, drugie światło z prawej, ale ja siedzę idealnie w cieniu pomiędzy. Ale też mi chodzi o to, co chcesz obejmować wzrokiem, tak jakby. Wejście. Przede wszystkim wejście. To Żeby- wiesz co, to jeszcze rzuć mi jeden rzut ekstremalnie trudny na spostrzegawczość. No nie. No to nic.
Siedzisz w ciemnościach i po prostu siedzisz, czekasz. To następny jest kto? Branisław? No, teraz idę ja. No to teraz ty jest kością karną, pamiętaj. To jest ukrywanie się, nie? Tak. Kość karną to się daje -1, tak? Tak, dokładnie. O stary. Wiesz co, nie forsuję. Jeżeli rezultat ma być taki, że pobudzę cały klasztor, na razie nie forsuję. Wiesz co, masz nieszczęście trafić na tego samego mnicha, który wraca z tego samego miejsca, znaczy z jakiegoś miejsca, do którego się udał, być może za potrzebą czy gdzieś. I znowu spotykacie się na korytarzu. On tym razem już tak wyraźnie marszczy brwi na twój widok, tak jakby bardzo niemile zaskoczony. Ja mówię, proszę wybaczyć, ale ostatnio przed chwilą byliśmy tu na spacerze i zgubiłem pierścień. Usiłuję go znaleźć. Tak udaję, że szukam po podłodze. Rzuć na blef, ale trudny, czy tam na gadaninę rzuć, ale trudny test. Gadaninę 5, także... No. Nie wiem, ile masz tam szczęścia, czy chcesz to dopalać, czy nie. A, wydam, bo... Jeżeli zgubił pan tu pierścień, to na pewno się znajdzie, ale proszę nie łazić po nocy, tylko przypomnieć rano. Na pewno pomożemy panu szukać. Nikt tu nie łasi się na cudze przedmioty. Proszę wrócić do celi. Rozumiem. Proszę mi dać jeszcze tylko sekundkę, spojrzę, czy gdzieś tutaj nie zgubiłem i już wracam do celi. On tak, wiesz, przystaje przy swojej celi, tam lekko chyla kotarę, ale nie wchodzi, tylko się przygląda tobie uważnie, dopóki faktycznie się gdzieś tam nie zawiniesz i nie ruszysz z powrotem. To jest taki korytarz, że nie można zniknąć za winklem. Znaczy to bardziej jak ruszysz w kierunku własnych cel, to tam możesz gdzieś w boczny korytarz W wejść. drugą stronę? Tak, ale w drugą stronę tak, żeby, wiesz, pójść dalej, no to on wie, że wasze cele nie są w tą stronę, nie? Więc jak pójdziesz, żeby go minąć i się zwinąć za winklem, to on być może, wiesz, żeby przypilnować cię, to on pójdzie za tobą, nie? Rozumiem. Ale może być tak, że... No dobrze, no dobrze, to wracam się i znikam za winklem w No, stronę to swojej celi. Ale nie wracam do celi, tylko jakby staję za murkiem i się jakby czekam, aż ten mnich się schowa. To wiesz, to chylając się delikatnie zza rogu, tak żeby, wiesz, widzisz, że mnich jeszcze dobrą minutę albo dwie stoi w tej celi i się przygląda w głąb tego korytarza, którym wracałeś i w końcu znika za kotarą. No okej. To próbuję jeszcze raz. Teraz to już nie będzie wyjścia. Próbuję jeszcze raz. Kradam się powoli, tak żeby być całkowicie przy ścianie i zauważyć ewentualnie, gdyby ten mnich wyszedł ze swojej celi, tak żeby móc go zaatakować, nie zabijając, tylko zakrywając mu usta i przyduszając go tak, żeby stracił przytomność. Rzuć mi na skradanie, na ukrywanie się, a dostajesz ty za przygotowania kość bonusową, więc to się niweluje z kością karną, więc rzucasz normalnie. Wow. 4, więc udaje ci się cicho jak kot, naprawdę jakby spiąwszy się w sobie, wziąwszy kilka głębokich oddechów i skupiając myśli, że wiesz, że jesteś na misji, wiesz, wbijając sobie do głowy, że jesteś właśnie teraz na misji, jest to bardzo ważne, nie wiem, losy kraju od tego zależy, od cokolwiek, co tam cię zmotywuje do działania, po prostu przemykasz gdzieś tam w cieniach i naprawdę, nie wiem, żaden szpieg z tamtego okresu, który był dosyć sławny i znany i skuteczny, nie powstydziłby się takiego przemknięcia, nie? Docieram do nawy z ołtarzem, nie zauważam Idali, więc staję cichutko, ukrywając się przy ołtarzu. Ołtarz spowity jest w mroku, ponieważ światło z tych okienek, które się znajdują, akurat padają bardziej, że dają światło na sam ołtarz, nie? Natomiast to, co jest za ołtarzem, czyli ta ściana, nawy i te ikony są skryte, wiesz, prawie że w całkowitym mroku, nie? No więc gdzieś tam w tej okolicy staję i też ukrywam się i czekając na Gertrudę. Idalia była świadkiem, jak Branisław przemknął. Chociaż bardziej niż go słyszałaś, to widziałaś tylko taki cień, który przemknął, wiesz, przez kaplicę i gdzieś tam zatrzymał się w okolicach ołtarza, za ołtarzem, nie? No dobrze, to wy już teraz ja. Czyli co? Ukrywanie się? Czy... Ukrywanie się z kością karną rzucasz. Ja chciałem jeszcze zapytać, czy ja nie powinienem rzucić na spostrzegawczość w tej sali? Nie, bo to tylko było dla Idali. Czyli, że -2 kość karna, tak? Nie, -1. -1. -2 to by było 2 kości karne. Aha, dobra, rzucam. 53, no niestety nie udałoby ci się przekraść. Dobra, ile ja mam szczęścia? Musiałabym wydać. To tam to jest szczęście? klikasz na rzucie i ci pokaże, ile ci szczęścia brakuje. No 33 punkty ci brakuje do zdania. Aha. Dobra, w tej chwili może nie. Zobaczmy. Możesz ewentualnie forsować, albo zostawiasz to tak jak jest i... Może forsuję. 32. No niestety nadal ci się nie udaje. I
błądząc przy ścianach, znaczy starając się ukrywać w cieniu, wyobrażając sobie, jakby to mogło wyglądać, kiedy wiesz, pamiętasz jakieś tam opowieści przygodowe, czy innego rodzaju książki, które zdarzyło ci się czytać, i gdzieś tam jak bohaterowie przemykali się w cieniach, żeby gdzieś tam dotrzeć, ukrywając się przed wzrokiem nieprzyjaznych oczu, kiedy zahaczasz o bardzo podobny lichtarz, czy też ten stojak na świecę, który z głośnym brzękiem wymyka ci się, gdzieś tam próbujesz go łapać, ale niestety wymyka ci się z rąk i z głośnym brzdękiem uderza o podłogę z daleka. Idalia oraz Branisław słyszycie takie metaliczne, stuknięcie, które roznosi się po korytarzach tego klasztoru. I w tym momencie, właściwie bardzo szybko z najbliższych cel, które znajdują się, wyłaniają się takie zaspane, brodate głowy braci mnichów, którzy, zaczynają się rozglądać po korytarzu i, ich wzrok pada na ciebie, kiedy ty, przy tym przewróconym, klękasz przy tym przewróconym, z taką nieszczęśliwą miną, klękasz przy tym przewróconym lichtarzu i tak się wpatrujesz. Ups. Przepraszam, że obudziłam braci, ale chciałam do toalety. Po jakiemu to mówisz? No właśnie, po jakiemu to mówię? No w pierwszym momencie po angielsku, Więc ci zaspani bracia zaczynają wychodzić tutaj przed swoje cele w jakichś tam nocnych koszulach czy coś i tak się patrzą na ciebie, ty do nich mówisz, ale zaczynasz łapać, że oni nic nie rozumieją z tego, co ty do nich mówisz, bo ty odruchowo rzucasz nerwowo coś po angielsku, oni się tak na ciebie przyglądają, tacy zaskoczeni, zaspani, któryś coś do ciebie coś mówi, ale nie wiem, czy ty rozumiesz grecki. Ja mam słaby grecki. Ale trochę... Zanim ktokolwiek tutaj zajrzy, to tylko jak już słyszę, że tam się jakieś zamieszanie dzieje, wyjdę z tego cienia, złapię Branisława, postawię go podobnie dobrze ukrytej komórce pomiędzy jednym światem a drugim i sama wrócę do swojego z takim jeszcze... Okej. Ja sobie w tej chwili przypominam jakieś te podstawy greki, które jednak trochę znam, bo trochę już tutaj siedzę i właśnie mówię, więc wychodek, toaleta. Wiesz co, rzuć mi na grecki w takim razie. Zobaczymy, na ile cię zrozumieją. A to musi być z ułatwieniem jakimś, bo to takie podstawowe słowa, nie? No dobra, to masz kość bonusową. Normalne? Nie, no plus jeden. Plus jeden. No. Coś dukasz, ale gubisz wymowę, gubisz akcent, totalnie mieszasz grekę, nie wiem, z łaciną, czy cokolwiek, i coś, jakiś zlepek słów, pokazując coś na migi. Dwóch mnichów podchodzi do ciebie i tak, oni z taką wyrozumiałością na twarzy, taką troską bardziej niż jakimś, podejrzeniami, czy coś, podchodzą, wyciągają rękę, żeby pomóc ci się podnieść, nie jeden próbuje podnieść ten lichtarz do pionu, oni tak, jakby machają ci ręką, że chodź za nami, pewnie chyba tak podświadomie rozumiem, że chyba chcą cię odprowadzić z powrotem w okolice twojej celi, nie? Bo chyba, nie wiem, może uznali, że się zgubiłaś albo coś, nie? No dobrze, to myślę, że w tej chwili nie mam wyboru. Jak na razie poddaję się temu, że najwyraźniej nie wzbudziłam jakichś złych podejrzeń, więc jak na razie potulnie idę do swojej celi. Więc idziesz do swojej celi i widzisz, jak ze swojej celi wychyla się mnich Jonas, który ze zmartwionym wyrazem twarzy spogląda na swoich współbraci i wychodzi z celi, mówi do nich coś szybko po grecku, przybierając taki stroskany, jakby bardzo przepraszający wyraz twarzy. Coś pokazuje na ciebie głową, coś kiwa tam do nich. Poklepuje delikatnie po plecach i mnisi zawracają, chyba ich zapewnił, że się już tobą zajmie czy coś i kiedy oni odwracają się i idą z powrotem w kierunku swoich cel, to on tak się odwraca w twoją stronę i tak przygląda ci się w taki milczący sposób, zmarszczonymi brwiami, takim srogim spojrzeniem. Chcesz nas wszystkich zdradzić? Chcesz zniweczyć cały plan? Jeżeli nie umiesz się przekradać, to po prostu siedź w tej swojej celi i nie przeszkadzaj. No cóż, w tej chwili już za dużo wiem, żeby tak po prostu siedzieć w swojej celi, więc mam nadzieję teraz się skutecznie przekraść. Jeżeli tutaj, jak rozumiem, brat uspokoił zostałych mnichów co do mojego zagubienia. Poczekaj z kwadrans i zdejmij buty. Dobra, dobrze, tak zrobię. Wracam do swojej celi. Jeszcze nie zdejmuję butów, bo jeszcze jest mi zimno w stopki, ale czekam kwadrans. Przepraszam za randomową myśl, ale obserwując tą sytuację,
na mecie. Mój móżdżek przekonwertował to na jakąś gierkę komputerową, gdzie masz jedno podejście przejścia z punktu A do punktu B i tak długo jak ci nie wychodzi, wracasz do punktu A. Checkpoint tam jest i trzeba wykonać questa. Była taka gra kiedyś, Żabka się nazywała, że się przez ulicę przechodziło, wracało się na początek, nie? Frogger, tak. No dobrze, no to... Dobra, tam się uspokoiło, więc nie wiem, czy ja i Branisław nie zaczniemy po prostu tego robić. No, bo czas... Znaczy, ja mam jedną wątpliwość, że jeżeli Gertruda będzie dalej próbować się przemknąć, to jeżeli ona wzbudzi podejrzenia, to może się przenieść na jakieś poszukiwanie nas. Jeżeli zaczną szukać nas, to pewnie tutaj trafią. No. Co, chcesz jeszcze czekać? Która teraz jest godzina? Myślę, że jeszcze macie... No, z 1,5 godziny jeszcze macie. Wiesz, zawsze możemy to wrócić. Tak długo, jak stoimy dokładnie przy tej ścianie pomiędzy przysmykami światła, powinniśmy być kompletnie niewidoczni. Ale jeżeli zdejmiemy ikonę i oni tu wpadną, no to już będzie Mówiąc jasna zupełnie sytuacja. szczerze, to ja nawet nie wiem, czy nie byłoby lepiej przestawić Gertrudę już przy katakumbach i żebyśmy tylko my przetransportowali ikonę. O, tam. ja też tak myślę, tylko że ona tego nie wie i będzie być może próbować. Ja nie wiem, czy będzie próbować, ale być może będzie próbować za chwilę tutaj się znowu przecisnąć. Dobra, zostań tu, ja się przemknę do niej, przekażę jej ten pomysł, to wrócę. Powinno mi się to udać. No dobra. Dobra! Skradanka część druga. No dobra, no to teraz przekradaj się, ale pamiętaj, że masz cały czas kość karną. Tak, jest sir. Ej, nie, 5 to ja wydam. Proszę. Dobra, więc przekradasz się Branisław, dosyć... nie wyłączaj kamery! Przekradasz się dosyć sprawnie z powrotem pod wasze cele i akurat natrafiasz na moment, kiedy Gertruda właśnie wychyla się z powrotem, głowę wychyla zza kotary, żeby się rozejrzeć, czy nikogo nie ma na korytarzu, nie szykując się do wyjścia. Czy posłuchałaś się rady Micha Jonasa i ściągasz buty, żeby przemykać na bosaka, czy jednak olewasz tą poradę? No, stwierdziłam, chociaż... Ale biorę je w rękę, ale faktycznie zdejmuję, bo stwierdziłam, że może lepiej nie kusić losu. Mhm. I widzisz właśnie, że w twoją stronę przemyka korytarzem cichutko Idalia, nie? Tak, i ja się tak właśnie przekradam do Gertrudy. Takim, Gertruda, biorąc pod uwagę sytuację, nie wiem, czy nie będzie lepiej, żebyś ty od razu poszła do katakumb, a my tam do ciebie dołączymy. Dobrze, więc wy, jak rozumiem, będziecie teraz demontować w czasie. Okej, to prawda, może ja tam nie jestem pewna, czy bym się za dużo przydała ze moimi manualnymi zdolnościami, więc spróbuję do katakumb się pchnąć. Tym Dobrze, razem więc bez... tak, normalnie masz kostkę karną, ale za to, że posłuchałeś Micha Jonasa i przemykasz się na bosaka, dostajesz kość bonusową, więc wychodzisz na 0, czyli rzucasz normalny rzut. Czyli ukrywanie się znowu. Tak. Dobra, rzucam. No, niestety, nawet na bosaka nie jesteś w stanie się przekradać. Ja zostaję w celi w tym momencie jak coś. Mhm. Czekaj, ile ja muszę tutaj? Oj, dużo kości? chyba, bo 52 punkty dość szczęścia musiałabyś wydać, żeby to znać. A jeszcze mogę forsować? Możesz, ale jeżeli nie uda ci się forsowanie, to zdarzy się coś niespodziewanego. Pewnie tak. No i tak hałasuję i tak. No to forsuję. Wiesz co? Nie wiem. Docierasz, przekradasz się jakoś tam w kierunku tych katakumb i kiedy docierasz mroczne wejście, właściwie takie podwójne drzwi, które wiodą gdzieś tam do klasztornych katakumb i sięgasz ręką do klamki, żeby, wiesz, otworzyć skrzydło i wśliznąć się do środka, nagle czyjeś ręce zasłaniają ci usta, coś przytykane jest do twojej twarzy i po chwili twoje ciało wiotrzeje, a twój umysł odpływa gdzieś tam w odmęty ciemności. Tracisz przytomność. Ojej. No dobrze, to nic nie mogę zrobić z tym. Oj. No dobra, no to zalegam na podłodze lub cokolwiek. No nie wiesz, Piłka co po się, stronie co się z tobą dzieje, bo ostatnio co pamiętasz, to jest widok drzwi prowadzących do katakumb, a potem już ciemność. Tak? Niech mi ktoś opisze Branisława jeszcze raz.
Bo poza faktem, że jesteś duży i barczysty, ja kompletnie nie pamiętam, No to, jak no to twoja Branisławie, wygląda. opisz się, przypomnij, jak się opisywałeś reszcie ekipy. Duży, barczysty. Kurczę, powiem szczerze, już nie pamiętam dokładnie. Gdzieś tam chyba miałem nawet napisane, ale żeby teraz tego szukać. Ale powiedz mi, jak włosy, jak zarost? Krótkie włosy bez zarostu. Z tego co pamiętam, to blond włosy. Krótkie blond włosy bez zarostu. Albo może pomoże. Dobra, żuraw, biorę ze sobą... Ostatnie co widziałaś, Dalia, no to, że Gertruda z butami w ręku na bosaka przemykała się w kierunku Tak, korytarza. ona sobie podreptała. Dobra, będzie bezczelne z mojej strony, ale zdejmuję kotarę z wejścia, ale do Gertrudy. Mhm. Taką, wiesz, tą dużą kotarę. Wracam, więc znowu pewnie każesz mi rolnąć. Ależ oczywiście, tak, jak najbardziej. Tak. Ale już jakby trasę znasz, mniej więcej wiesz, gdzie stąpać, tak, żeby nic się nie zadziało, więc... Tak. Wracam i trochę przeskoczę roleplayowanie, ale po prostu utknęliśmy na tym z 2 godziny, więc nie chcę rozciągać jeszcze bardziej. Mhm. Taki pomysł mi wpadł do głowy. Będziesz, Bronisław, mi do tego jeszcze potrzebny, żeby wykonać parę zdjęć, które niby miały być widokiem na monastyr w nocy, co dziennikarz, myślę, jak najbardziej chciałby zrobić, po prostu ładne miejsce i tak dalej. Natomiast zaaranżować, że do tej kaplicy zakrada się jeden z mnichów, dlatego wzięłam właśnie tą kotarę, żeby zaaranżować taki prosty mnisi strój, który w ciemności będzie trudny do rozróżnienia, szczególnie jeszcze w tych czasach, w tej technologii. No i teraz zostaje mi pytanie, bo początkowo chciałam w to wcisnąć faktycznie Branisława, żeby nie było mu widać twarzy, tylko żeby faktycznie wyglądał na mnika, ale ponieważ wszyscy do mnisi są brodaci, nie wiem, czy to nie będzie lepiej, żebym to ja się zawinęła i tylko trochę włosów wystawiła w okolicach swojej twarzy z powiedzmy kaptura. Tylko ty masz nadzieję, żeby kotara przypominała mnisi habit, tak? W momencie, kiedy jesteśmy w ciemności, tak. Mhm. W ciemności, gdzie aparat też... Klisza nie jest aż tak dokładna jeszcze jak w dzisiejszych czasach. Komputerowo tego nie wyciągniesz. Tam nie wiem, czy w tych czasach były klisze, czy jeszcze takie płytki specjalne, z których się wywoływało. Natomiast jeżeli W takich grać warunkach Branisława oświetleniowych to raczej nic się w taką starą technologią. Zresztą tam chyba nie miała być tego jak wywołać Nie. nawet. No tam nie, ale No to nawet zostanie nie chodzi po o prostu wywołanie, na nie? Tylko jakby, jeżeli Ja jest chcę ciemno, zaaranżować dowody, trzeba że to naświetlić. ja chcę zaaranżować dowody, że to jeden z mnichów po prostu wchodził tam, żeby odsunąć podejrzenia od nas. No zawsze można coś takiego zrobić i najwyżej nie wyjdzie, nie? Później. Możemy próbować jak najbardziej, ale lepiej coś takiego mieć, niż być kompletnie nieprzygotowanym. Mhm. Oczywiście możesz próbować, no z tym, że też poświęcasz na to, musisz na to poświęcić trochę czasu to raz i jeszcze na tego, jak to bardzo dobrze ci wychodzi, to ten rzut, nie wiem, masz tam jakąś fotografię czy coś takiego, jakieś rzemiosło, Nie ma sztukę? czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego w ogóle. Ale jako reporterka nie wykupywałaś sobie tam fotografii czy czegoś, jako sztuki albo rzemiosła? A sekcja, gdzie masz tylko jedną. Aktorstwo masz, widzę, Umiejętność. nie masz robienia zdjęć. To nas czystą, co by bardziej można było pociągnąć pod robienie zdjęć? Zręczność czy inteligencję? To jest właśnie pytanie, czy zręczne palce są pod zręcznością tak jak skakanie, co nie? To nawet nie chodzi o zręczne palce, tylko czy umiejętność robienia zdjęcia, nie? Wiesz, ustawienie ekspozycji. Mhm. No coś tam powinna umieć. Pierwsze aparaty małoobrazowe to 1925, no to jeszcze nie mamy 1925 roku, więc... A lustrzanki 1927. O, dobrze wiedzieć. W każdym razie, no decyduj, bo to jest dla mnie duża różnica, czy zręczność, czy inteligencja. Myślę, że bardziej inteligencja, bo to jednak umiejętność jakby ustawienia się, dobrania jakby światła, kątów, jakiś coś tam, że to trzeba mieć zmysł jakiś geometryczny i tak dalej, więc bardziej pod inteligencją. Czy Branisław mi pomaga w jakiś sposób, żeby to stworzyć? No jeżeli masz jakieś sugestie, bo to ty jesteś dziennikarzem i fotografem, ja się tak Jasne, naprawdę nie za ja bardzo... ci jak najbardziej będę sugerować. Jeżeli i tak dalej. potrzebujesz mojej pomocy, to mów, co mam robić. Przyda się pomoc, bo jedna osoba cyka zdjęcie, druga osoba teoretycznie jest na tym zdjęciu.
Chociażby. To pokaż mi, gdzie tutaj się obsługuje, który przycisk mam nacisnąć i możemy No, zaaranżować, ja go że poustawiam zrobię w miarę, żeby to wyglądało rozsądnie, w sensie najpierw z nim, żeby on miał aparat w rękach, żeby zobaczyć, jak to wygląda w obiektywie i potem faktycznie się zawinę, więc żurafie, czy mam jakąś kostkę do tego, czy dalej czysty int? Czysty int. No. No, coś tam udaje ci się z tego zmontować na pewno, czy profesjonalista pewnie by się rozpoznał, że tu jakiś blamaż zachodzi, ale na potrzeby chwili myślę, No że jasne. będzie nie najgorzej. Gertrudo, tam w międzyczasie poproszę cię o rzucik jeden na kondycję. Już patrzę. A, tutaj. To jest te górne, tak? Tak. Dobra, ale jak mam to... Klikasz na kon i to okno rzutu się powinno Na kon. pojawić. Dobrze, bo na liczbę klikałam. Normalny. O, No W dobra. końcu coś mi się udało, mimo mojego starego wieku. Kiedy Branisław i Idalia gdzieś tam robią pewną mistyfikację, to Gertrudo z błogich objęć ciemności wyrywa cię chłód, który obejmuje twoje ciało i czujesz, że leżysz na jakimś twardym kamiennym podłożu, które jest dosyć chłodne. I ten przejmujący chłód przeszywa twoje ciało. Czujesz, że twoja głowa jest bardzo taka senna, otumaniona. Próbujesz gdzieś tam odzyskać władzę nad swoim ciałem, ale czujesz, że jest to utrudnione albo wręcz niemożliwe, ale zaczynają do ciebie docierać jakieś zewnętrzne bodźce oprócz samego chłodu. Zaczynasz odczuwać jakby delikatne podmuchy powietrza na twarzy, zaczynasz słyszeć jakieś głosy, otwierasz delikatnie jedno oko, potem drugie i widzisz, że leżysz prawie że w ciemnościach, ale delikatnie rozświetlanych jakimś blaskiem, który gdzieś tam migoczy na ścianach i zamglonym spojrzeniem, kiedy jeszcze gdzieś tam ci się tak dwoi i troi przed oczami, widzisz, że kilka metrów od ciebie stoją jakieś dwie postacie. Przysięgłabyś, że chyba mają brunatne stroje. Brunatne. A jakiego I- koloru mieli ciemniejsi? Brunatne. A, okej. Wydaje ci się, że słyszysz język angielski, który O, gdzieś tam przebija się jakby z dalekiego planu. Ale to na razie tyle. Dobra, wróćmy do Idalii i do Branisława. no to czas w końcu na główne danie tego wieczoru, czyli kradniemy ikonę z kościoła. Jeżeli chcecie kraść ikonę z kościoła, to mechanicznie będzie to wyglądało tak, że albo jeżeli to robicie razem, to któreś z was z najniższą wartością zręcznych palców rzuca rzut grupowy i dostajecie kostkę bonusową za to, że wiecie, jak to zdemontować. I jeżeli drugie pomaga w tej operacji, to drugą kostkę za to, że robicie to razem. Więc macie trudny test, ale z 2 kostkami bonusowymi, jeżeli to robicie razem, nie? I to jest... Ile ty masz zręcznych palców? 30. Wiesz co, ja mam dyszkę, więc chyba ja jednak zostanę na czatach. Łamane na pomagam to ci, właśnie ale chciałem- nie aż tak. No, właśnie chciałem powiedzieć, że jakby ktoś musi obserwować, co się dzieje w sali i Więc no, ta Branisław, druga kostka jest kusząca, ale jednak Więc Branisław ja- robisz to sam i masz 1 kostkę bonusową za to, że wiesz, jak to zdemontować. Tak naprawdę, jeżeli coś, żuraw, to ja stoję obok i na przykład w momencie, kiedy już ta ikona będzie się faktycznie luzować, to pomogę mu ją złapać, żeby miękko ją ściągnąć na dół. Mhm. Tylko i wyłącznie w taki sposób mogę go asekurować, ale no... Śrubki, śrubokręty i inne Nie, no, badziewia nigdy nie były mi do życia potrzebne. To działaj, dobra, wasz pan. rzucam. Kradnij pan. 1. No, tego to jeszcze nie było. Wiesz co, zrobiłeś to tak genialnie, że zrobiłeś to, powiedzmy, to co by potrwało pół godziny, zrobiłeś to w 10 minut, a ty, Idalio, mimo że stałaś obok niego i jakby ciemność i tak dalej sprawia, że wszystkie hałasy jakby się potęgują, to praktycznie nie usłyszałeś ze strony nawet sapnięcia, ani jednego jakiegoś dźwięku, skrobnięcia, nie wiem, skrzypnięcia, stuknięcia. Po prostu Branisław w milczeniu i zupełnej ciszy zrobił to tak szybko, że stwierdziłaś, że ten facet po prostu ma chyba jakieś magiczne zdolności i złota rączka to był być może zawód, do którego się urodził, tak? Albo tak naprawdę jest złodziejem, tylko nigdy się Albo nie jest, przyznał. albo jest po prostu tak fachowym złodziejem, że wiesz, potrafi obrabiać, wiesz, osoby, patrząc im głęboko w oczy i zabawiając rozmową i pozbawić cię wszystkich kosztowności w ciągu, wiesz, ułamka sekundy, nie?
To było takie, ale już? Ale to wszystko? Idziemy? Możemy iść. Idziemy. Ale zakładam, że musimy teraz tą ikonę stamtąd wynieść do katakumb. Tak. To będzie więc większy problem. Niesiemy ją i czy ja w jakiś sposób mogę pomagać Branisławowi w ukrywaniu się według ciebie, Żuraw? Czy to jest logiczne? Albo czy coś możemy zrobić, żebym ja mógł rzucać nie na ukrywanie się, tylko na coś innego? Nie na ukrywanie się na coś innego. Albo że Ewentualnie możesz się nie ukrywać i rzucić na szczęście. Nie masz szczęścia? 36, więc niewiele. Niewiele A na czym Tylko- polega rzut na szczęście? Rzucasz na szczęście, Nie ale można- tego rzutu nie można forsować. To, co Tak. wychodzi, to wychodzi. I nie można... Ale to nie jest tak, że mi to szczęście potem jest odejmowane, czy coś Nie, takiego, po prostu tak? testujesz normalnie szczęście, tak jak inną umiejętność, tylko że nie da się Ale jej i tak mam forsować. niewiele więcej niż ukrywania się, więc myślę, że nie wybiorę tej opcji. Bo zawsze mogę sforsować, tylko no, jakby tutaj też... No, Czy ja mogę w jakiś sposób go prowadzić, na przykład Żuraw? Ja idę Załóżmy, że to zniweluje kość karną, ale to tyle. Dobra, czyli ja rzucam z kością karną, Branisław nie rzuca z kością karną. No, no zawsze coś. Zobaczymy. To rzucam. W takim razie. 90. No nie no, nie pozostaje mi chyba nic innego, tylko spróbować to sforsować. No ja mam ikonę w ręce. Tutaj Tak, już nie tak. ma... Po prostu jeżeli coś, to w długą i po prostu biegniesz, tak? Dokładnie. No to biegnij stary, biegnij szybko. No, pytanie, co się dzieje przede wszystkim? Co się dzieje? Dzieje się tyle, że Ja tylko ci zaproponuję, że jeżeli on się zdradził, wiedzieliśmy już, że się zdradził i ruszył pędem przez korytarz, to ja będę chciała się gdzieś schować, żeby mnie nawet nie zauważyli, że ja tam był. nie no, myślę po prostu, że standardowo przemykaliście korytarzem, po prostu centralnie wpadasz na jakiegoś mnicha, który wychodzi z celi po prostu. Zderzasz się z nim, bo po prostu wyszedł z celi, a ty do niego wpadłeś z tą ikoną. Ja mam tę ikonę, więc odkładam ją. I ten mnich po prostu, wiesz, wpadłeś na niego i ten mnich tak się zachwiał się, stracił równowagę i przewrócił się na korytarz. O, głusz! Ja nie mam innego wyjścia. Biorę go, przyduszam go, zasłaniam mu przede wszystkim usta, żeby nie wydał z siebie żadnego dźwięku i próbuję go przydusić, żeby stracił przytomność. To musisz rzucić na bijatykę. Możesz do tego dostać kość bonusową za zaskoczenie. I Bo drugą cię za nie- to, że leży. Nie no, za zaskoczenie samą tylko. A nie, przepraszam, ostatnia sekcja. Właśnie, Walka dobra. Ej, no nie no, będę musiał... Wiesz co, w tej chwili no to byś go po prostu nie dał rady, byś go przydusić i on zacznie się drzeć. Znaczy w sensie zacznie krzyczeć głośno, jeśli tego nie... Dobra, dodaję szczęście do tego, no trudno. Więc po prostu robisz to, co zadeklarowałeś i wiesz, tylko mnich wydaje z siebie tylko taki stłumiony jęk i wiesz, znając się na rzeczy jako szpieg, pozbawiasz go tchu i przytomności, no. No dobra, zaniosę go... Czy ja wiem, która jest jego cela przede wszystkim? Obok ciebie jest ta cela, bo on właśnie z niej wyszedł, nie? I wpadł na ciebie. Okej, no to transportuję jego ciało, czy tam jego, nie ciało, ale jego do celi i Idalia, wchodzisz za mną do tej celi, czy nie? Czy myśmy się już zdradzili w takim wypadku, czy dalej oficjalnie jest cicho? No tylko on wie, tak, że coś się stało. Tylko ten mnich, nie? Ale jest w tej chwili podduszony i nieprzytomny. Nie wchodzę za tobą do tej celi. Okej. Dobra, ja mam linę, więc chciałbym go związać, a przede wszystkim zakneblować. Także Jasne. jeżeli się ocknie, Jasne, no to jest żeby nie było możliwości. Nieprzytomny, więc to nie jest problem, nie? no to tak właśnie robię, no i wychodzę, bo szczerze mówiąc zastanawiałem się, czy go po prostu nie zlikwidować. Tracicie na tym kilka minut, nie? Ale i tak mieliście trochę zyskanego czasu przez to, że szybko zdemontowałeś tą ikonę. W międzyczasie, Gertrudo, coraz wyraźniej zaczynasz słyszeć, mimo tego, że dalej jesteś, wiesz, jakby prawie że sparaliżowana i nie możesz się ruszyć, to leżąc na tych kamiennych płytach słyszysz faktycznie rozmowę. W końcu do twoich uszu dociera z takim dziwnym akcentem, na pewno nie brytyjskim, wypowiadane słowa. Kobieta nas słucha, chociaż się nie rusza. Ojej, to chyba powinno we mnie wzbudzić jakiś niepokój, więc na wszelki wypadek daję z siebie wszystko, żeby jak najbardziej wyglądać na wiotką i bez świadomości. Ale jednocześnie się w sobie wspinam, żeby móc zareagować. Czujesz, jak jedna z postaci bezszelestnie, wiesz, jakby znalazła się przy tobie, czujesz obecność
i słyszysz głos taki szepczący ci może nie do ucha, ale taki dosyć blisko ciebie. Nie obawiaj się, istoto ludzka. Nie chcemy cię skrzywdzić. Po prostu nie chcemy, żebyś opuściła ten klasztor przed czasem. Ja jak na razie. Wszystko powiedziane po angielsku. Mhm. Jesteście nam Okej. potrzebni, a my jesteśmy potrzebni wam. Jak na razie chyba nie wiem, być może. Jak na razie cały czas jestem związana, więc. Nie jak jesteś na razie związana, cały jesteś po czas- prostu, Nie? wiesz co, podejrzewasz, że potraktowano cię chloroformem czy czymś takim. W każdym razie jesteś po prostu odrętwiała, tak jakby na pół sparaliżowana. Odzyskałaś świadomość, ale jeszcze nie odzyskałaś władzy nad ciałem, nie? Mhm. A być może podano ci jakąś inną, nie wiem, być może wschodnią truciznę, nie? Ale możesz tylko na razie leżeć i słuchać. Ewentualnie jak chcesz, możesz coś powiedzieć, ale nie wiadomo, czy ci się uda, nie? Jak na razie chyba kontynuuję moją wcześniejszą strategię, że jednak jeszcze jak na razie się nie odzywam i trochę udaję, że mnie nie ma. Chociaż szczególnie, że te słowa brzmiały po pierwsze, że to są po angielsku, to jest trochę zaskoczenie, a po drugie treść jest też taka trochę, że ja ciągle jednak nie jestem pewna, czy ja już się do końca Tak, wybudziłam. czy nieco jakieś halucynacje, nie? Że jest jakieś, wiesz, mieszać się jeszcze w głowie. No dobrze, no to Branisławie i Dalię ogłuszyliście, znaczy Branisław ogłuszył mnicha, związał, zakneblował, to dalej. To dalej ta sama trasa, tylko z Idziemy nadzieją, że dalej, będzie no. lepiej. No dobra, Ta to już sama trasa, ale- nie będziemy rzucać, bo nie ma już sensu przedłużać. Docieracie w okolice wejścia do katakumb i widzicie, że drzwi do środka są uchylone, prawie że otwarte. Nigdzie nie widać Gertrudy, No to ja ani tak się Jonasa. podkradnę, zerknę do środka, czy tam jest absolutnie, totalnie super ciemno, czy jednak coś widać. Dobra, podkradasz się do katakumb, do wejścia do katakumb, kiedy z ciemności dałabyś prawie sobie rękę uciąć, a potem nie miałabyś ręki, że nie tyle wyszli, co prawie jak zmaterializowali się jak duchy dwaj chińscy mnisi, którzy dobrotliwie się uśmiechając trzymają w rękach dymiące kadzidełka i zastępują wam drogę. Jeden z nich mówi: nie możecie odejść, jeszcze nie teraz. Ego, odpowiadam mu. Rozumiem, mówi po podejrzewam, że mówi do angielsku. mnie po angielsku. Tak, mówi więc po odpowiadam angielsku. mu po angielsku i jeszcze celowo parodiując jego angielski, taki chiński angielski. Ale co ty mu odpowiedziałaś jeszcze raz? A dlaczemu? Jesteście potrzebni. A po co wam dziennikarz, student, bibliotekarka i stary klecha? Wasza energia jest potrzebna. Wasza wiedza jest potrzebna. Wasze ciała są potrzebne. No, daleko nie idziemy. Panowie, była tu jeszcze jedna taka. Gdzie ona jest? Odpoczywa. A gdzie odpoczywa? Jeżeli ja jestem gdzieś w zasięgu słuchu, to jeśli już usłyszałam Idalię, to może tutaj teraz próbuję wydobyć z siebie jakiś odgłos. Dobrze, to rzuć mi na kondycję. Kondycję, o nie, rzut. Dobrze, no. Na tyle udaje ci się zapanować nad ciągle wszechogarniającym cię odrętwieniem, że przynajmniej możesz, powiedzmy, wydobyć z siebie głos, spiąć struny głosowe i coś zawołać, zakrzyknąć, nie wiem, powiedzieć. No tylko tak po prostu, że Idalio, tutaj, czy coś w tym stylu. No Gdzieś po tam prostu, żeby zwrócić zaple- uwagę, że... Zza pleców bo- mnichów słyszysz takie delikatne kobiece Idalio, tutaj, O! gdzieś tam z głębi katakumb. Znam ten głos. Panowie, przesuńcie się troszeczkę. Zawróćcie. Nie ma Idźcie szans. spać. Już nie ma szans. Ja tak sobie stoję obok, nic nie mówiąc, Z tą ikoną, prawda? ale jak już właśnie, ale powoli odkładam tą ikonę, tak żeby ją gdzieś położyć blisko. I tak, że tak powiem, zaczynam masować swoją torbę, którą mam przewieszoną przez ramię, nie? Ja i dalej bym cię prosił teraz o rzut na kondycję. Kadzidło? Normalny? Tak, tak. No. Stoję. Czujesz, że ten zapach kadzidła jest dosyć intensywny i jakby przytyka ci drogi oddechowe i zaczyna ci się powoli kręcić w głowie. Ja się odsunę od tego kadzidła, tak czy siak. Wiesz, jak ty się odsuwasz, to ci tak mnisi tak krok za kroczkiem, wiesz, idą uśmiechając się w waszym kierunku. Okej. Odłóż! On tak
jeden z tych mnichów, co się odzywał, mówi do Branisława: odłóż broń, nie strzelaj, zalarmujesz wszystkich, to się źle skończy. Ale ja stoję... Dobrze, przepraszam, nie chcę ci przerywać. Myślałem, że skończyłeś, ale w jaki sposób jest sytuacja? Bo my stoimy w tych drzwiach, tak? Mniej więcej. Znaczy wy stoicie bardziej na takim korytarzu wiodącym do jakimś sieni, powiedzmy, no czymś takim. Okej, czyli Idalia się wycofuje, w związku z tym oni muszą jakby przejść koło mnie, jeżeli dążą w jej stronę, tak? Tak, Znaczy ona jest tak. jeszcze przed tobą, bo ona wysforowała się, ty byłeś z tyłu, więc ona jest tak między tobą a nimi, nie? I ona Tak, No ja natomiast stoję. co do zasady, jak widzę, że oni podążają za mną, to ja będę chciała się oddalać od Branisława, żeby w pewnym momencie musieli wybrać, za którym idą. Czyli ty się wycofujesz, a ja cały czas stoję w miejscu. Tak, i ja będę migrować tak, żeby się odsunąć od ciebie całkiem. No dobrze, ale stoimy w korytarzu, więc jakby musisz Znaczy, to mnie nie jest minąć taki- i to jest oni takie- muszą też mnie minąć, To tak? nie jest Czy taki jakoś korytarz, inaczej? to jest jakby takie rozszerzenie korytarza, które wiesz, to jest takie jakby, no taki sień bardziej, nie? Że korytarz się Do czego- rozszerza. A do po czego drugiej ja stronie jest zmierzam? wejście do katakumb, nie? Do czego ja zmierzam? No wolałbym nie wykonywać póki co strzałów, wolałbym spróbować ich uderzyć tą bronią w głowę. Tylko pytanie, czy znajdą się w moim zasięgu. Okej? I ja z kolei chciałam doprowadzić do czegoś takiego, że jeżeli oni podążą za mną, to żebyś ty mógł się prześlizgnąć do katakumb, a jeżeli oni podążą za tobą, to żebym ja się mogła prześlizgnąć do katakumb. Więc jeżeli ty się wycofujesz w kierunku Branisława, potem gdzieś w bok, to jeden z mnichów przystaje w pewnej odległości od Branisława, a drugi, wiesz, jakby się przesuwa, tak jakby cię cały czas kontrować, żeby mieć ciebie między sobą, żeby bić między tobą a wejściem do katakumb, nie? Aha, to brzmi jak jakiś test sporny w tym momencie. To znaczy tak, że to on się tak ustawia, przesuwając delikatnie jakby z siebie w stosunku do twojej jakby pozycji, że jeśli będziesz próbowała się rzucić, wiesz, do katakumb, żeby przebiec koło niego, to on cię przechwyci po prostu, nie? Ja zdaję sobie sprawę, że o co ci chodzi, natomiast no w tym momencie to się robi 1 na 1. Więc pytanie, czy on będzie w stanie mnie blokować aż tak długo? Bo ja się z nim mogę trochę z nim potańczyć, żeby na przykład wyprowadzić go na manowce, żeby on nie zauważył, że na przykład zszedł trochę z pozycji. Aż tu takiego dużego pola manewru nie masz, nie? No możesz chodzić w jedną albo w drugą stronę, nie? Ale wiesz, mnich cały czas cię trzyma na pewien dystans. No dobra, na razie oddam głos Branisławowi, bo on chciał bardziej metodyczne metody stosować. Ja się nie odzywam, ja obserwuję sytuację i czekam, czy jest możliwość, że ten jeden z mnichów przynajmniej znajdzie się w moim zasięgu. Nie, oni wyglądają na cwanych Azjatów, przystają w pewnej odległości na tyle, żebyś nie mógł go dosięgnąć ani rękami, ani machając jakby tym swoim karabinem, ale zaczyna w powietrzu jakby zagęszczać się dym, który wydziela się z tych ich kadzideł i teraz też Branisław czujesz ten taki gryzący, duszący zapach tego kadzidła i też bym poprosił cię o rzut na kondycję. W tym wszystkim pojawi się gdzieś Jonas. Właśnie Jonasa nie ma, ale też jeszcze nie ma północy, więc jest wcześniej przed północą. Pozwolę sobie sforsować ten rzut. Okej, tylko od razu ci mówię, że jeżeli teraz się poddasz temu, to do wszystkich jakby czynności związanych ze zręcznością, siłą fizyczną i kondycją dostaniesz kość karną. Jeżeli ci się nie uda, to dostaniesz 2 kości karne. Okej. Dobrze, to może zrezygnuję. Czujesz, jak ta woń kadzidła czujesz, że zaczynasz jakby gorzej się czuć, bardziej taki słaby, czujesz jak siły cię opuszczają, nawet byś mógł powiedzieć, że zaczynasz być lekko senny i ten mnich, który stoi przed tobą, się tak dobrotliwie uśmiecha, jakby tak, wiesz, zaczyna ci się czasami tak przesuwać, jakby, wiesz, falował ci przed oczami i trochę nogi ci miękną i od tej chwili masz kość karną na właśnie rzuty walka, ucieczka, bieganie, wiesz, zręczność, siła, kondycję, nie? Jesteś osłabiony. Jaki jest tego cel? No ty zadajesz pytanie mnichowi? Tak. Czym ja nie mówię po angielsku, więc w sumie nie wiem, czy mogę. Czy to możesz zadać po takim języku, jakim znasz, nie? Greckim, niemieckim, serbskim, więc oni chyba nie mówią w takich językach. Zapytam po serbsku. A, po serbsku, okej. Zapytałeś po serbsku, mnich się w ciebie wpatruje i potem odpowiada po angielsku, z tym, że jedyne co ty rozumiesz, Branisławie, to jest kiedy on wypowiada końcówkę tego zdania: chcemy uratować świat, Stefanie Meissnerze.
Idalia, zrozumiałaś całe zdanie, a ty tylko rozumiesz, że wypowiedział twoje prawdziwe imię i nazwisko. Stefan Meissner. Zmarszczyło Podnoszę mi broń i jasno mówię, przepuśćcie nas, albo będę zmuszony użyć siły. Nie możemy tego zrobić. Nie pozostawicie mi wyboru. Zawsze jest jakiś wybór. Znaczy, ty to on gadasz po swojemu, a on odpowiada ci po angielsku, więc ty nie rozumiesz, co on do ciebie mówi. Dobra, nie namyślając się dłużej, używam broni. Dobrze, Celuję w więc jednego z mnichów. poproszę cię o rzut na broń strzelecką, tylko z kością karną. Na ten karabin strzelby, tak? Tak. To się źle skończy. Co za po prostu... Dobrze. Wrzutów na walkę nie da się forsować, więc wynik taki, jaki jest. A szczęścia nie mogę użyć? Żeby Możesz zaliczyć? użyć szczęścia, możesz użyć To jest szczęścia. taka opcja, więc dlatego pytam. Szczęścia możesz użyć, ale nie możesz użyć właśnie, nie możesz forsowania użyć. Dobrze, to używam szczęścia. Okej. Dobra, ja jeszcze rzucę w takim razie za mnicha na unik. Wiesz co? To może być sen. To może być coś nieprawdopodobnego, ale ten mnich miał chyba niebywały refleks. Wypaliłeś do niego, słaniając się już powoli na nogach ze swojego karabinu. Rozległ się ogłuszający huk wystrzałów, który na pewno zaalarmuje cały klasztor w tym momencie. Ale mnich tak jakby odchylił się na bok, prawie że przypadając do ziemi, wyginając swoje ciało w nieprawdopodobny sposób i kula po prostu przeszła gdzieś nad nim, ze świstem wlatując gdzieś tam w głąb katakumb. Co odwalił? Skubany Matrixa odwalił. Tak, tak. Uspokój się, Stefanie Meissner. Dobra, ja przepraszam za to, co zrobię, ale ponieważ ci dwaj w tym momencie są skupieni na Branisławie, Znaczy jeden z nich, bo drugi się cały czas pilnuje. To nie ma tak. Okej. Jeden z nim rozmawiał, drugi się cały czas tobie przygląda, nie? myślałam, że spojrzał na niego w momencie, kiedy strzelał. Znaczy być może rzucił, wiesz, tak wzrokiem, wiesz, oczami, nie? Ale wiesz, Branisław mógł celować Dobra, tylko do jednego to- naraz, nie? Ja w tym momencie wystrzelę i w długą, tak żeby wbiec do katakumb. Spróbuję ominąć tego, co próbuję. Dobra, powiedz mi, jaką masz wartość zręczności? Taką baza? Tak, jaką masz zręczność po prostu. 45. Więc on jest od ciebie szybszy, więc on spróbuje cię po prostu chwycić, złapać. Dobra. Więc ja rzucę na bijatykę w tym momencie, a ty ewentualnie możesz, jak się mu uda, że tak powiem, trafić, to możesz próbować się wyrywać. A czy ja mogę ewentualnie wtedy Albo mu oddać. na kontrę bijatyki, czy coś? No jeżeli chcesz się z nim bić, to tak, ale najpierw on rzuca pierwszy. Nie, będę chciała uciekać na pewno. No, odrzucaj. No, ale nie trafił, ale wydam sobie do tego szczęście oczywiście też. Chociaż czy ja mogę? Czekaj, czy ja mogę podać do tego szczęście? Powinieneś móc. Tak, wydaj, więc tak, wydam. Co on, no będzie cię łapał. Jeżeli chcesz się wyrwać i wbiec do katakumb, to musisz wyrzucić wynik niższy niż jego, czyli mniej niż 25. Ale też na bijatykę? Tak. Trochę szkoda. Musisz mieć większy sukces niż on. Ale się Dziewię- udało. Ale jest normalny, więc jesteście jakby w impasie. No ale powiedziałeś, że muszę mieć mniej niż te 25, więc jest mniej niż 25. A, dobra, no dobra, okej, więc on cię łapie, ale jakimś cudem wyrywasz mu się, wykręcasz. Być może to się działo w momencie, kiedy Branisław strzelił do tamtego pierwszego mnicha i wbiegasz do katakumb, do ciemnych, spowitych praktycznie w mroku poza jedną świecącą się gdzieś tam świecą, która gdzieś zapalona w kącie sobie mrugała na jednym z sarkofagów. I co dalej? Najpierw podjadę do Idali, żeby do Gertrudy zobaczyć, jakim ona jest stanie. To widzisz, że Gertruda leży pod ścianą między dwoma sarkofagami i leży tak, wiesz, dosyć sztywno, wpatrując się gdzieś tam w sufit. Spróbuję sprawdzić, czy Ale jest... coś już powiedziałam, więc generalnie może nie. Więc jeżeli chcesz próbować się ruszyć, to rzucaj na kondycję. Ja, tak? Mhm. No bo kondycja. No to akurat gdy Idalia do ciebie dopada, to Gertruda z takim głośnym westchnięciem, tak wiesz, wstaje prawie jak trup z katafalku, wiesz, tak się podnosi i już do pozycji siedzącej z takim głębokim westchnięciem. Pewnie ten strzał tak cię, wiesz, wybudził, nie? Wyrwał cię z letargu. Albo może Idalia taki ruch powietrza wprowadziła, że trochę mnie to Tak. swoją... Ja cię Może nawet, zapał. powiem ci, złapię pod ramiona i spróbuję cię postawić. Dziękuję, Idalio. Nie wiem, co się No stało. to Chyba Dragoszu, zostałam Dragomirze, teraz to już na pewno nie da się spać, kiedy słyszysz ze snu wyrywa cię ogłuszający huk wystrzału, który niesie się echem po korytarzach. Zresztą nikomu chyba nie da się spać, bo to raczej wybudzi większość klasztoru w tym momencie.
No to co, no to wstaję z łóżka w takim razie i zmierzam, jak prawdopodobnie wielu innych mnichów, do źródła hałasu. Wychodzisz z celi, widzisz, że jakby wyskakuje z niej zarówno mnich Jonas z wyrazem przerażenia, widzisz wyraz przerażenia po prostu na jego twarzy. Widzisz Laurę Kirsch, która z takim też podobnym wyrazem zaskoczenia i przerażenia też wychodzi na korytarz i tak się rozgląda. Widzisz Matsorakisa, który gdzieś tam taki zaspany wytacza się na jakiś, wiesz, trochę taki półsenny jeszcze ze swojej celi, też tak trzymając okulary w ręku, próbuje niezdarnie nałożyć na ten i widzisz, jak z innych cel zaczyna wyłazić mnisi właśnie i też padają pytania, co się stało, co to było, nie? Gdzie to? I w sumie rzuć mi na nasłuchiwanie, żeby sobie skojarzyć, czy faktycznie wiesz, z której strony mógł dobiec ten strzał, bo w sumie to katakumby nie są tak blisko znowu waszego miejsca jakby spania, więc... To będzie... Niech Drago rzuca oczywiście, ale ja tak w międzyczasie, bo wszystko się dzieje jednocześnie. Jak już mam Gertrudę, ja spróbuję tą świeczkę jedyną przejąć i mimo wszystko odnaleźć to wejście do jaskiń. Teraz wybierz. wiem, że on... Wiesz co, podejrzewam, że stwierdziłeś, że ten hałas musiał dobiegać chyba z refektarza albo skądś, bo tak ci się wydaje, więc ruszasz tam w tym kierunku. Tam właśnie idę. Razem z grupką jakichś innych mnichów, którzy też nie do końca wiedzą, co tu się dzieje, skąd to się te hałasy dobiegały, co tu się, jest jakiś grom, jakaś burza, coś się zawaliło. Zaczyna się, wiesz, bezładna, tutaj chaos zaczyna się wkradać tutaj między... Mija cię Jonas, który biegnie w zupełnie innym kierunku, a za tobą idzie, widzisz, tak bardziej kątem oka zauważasz, że za tobą rusza zaspany profesor Matsurakis, chyba bardziej dlatego, że wie, że po prostu, że cię jakoś tam rozpoznaje i wiesz, chce się chyba trzymać kogoś znajomego, a Laura Kirsch chyba pewnie rzuciła się za Jonasem. No i tak, Branisławie Brozowiciu, nie trafiłeś w swojego oponenta, który z równie nieprzeniknionym wyrazem twarzy doskakuje tym razem do ciebie i wykonuje kopnięcie z półobrotu, które niestety miało chyba trafić w twój karabin i wytrącić ci go z ręki, ale przelatuje tylko nad nim, ale słyszysz znowu jakieś zdanie rzucone po angielsku w twoją stronę i co robisz? Wybaczcie, ale mi trochę kamera się zepsuła, coś mi nie działa. Coś tam się zawiesiło, ale to już mniej nieistotne. W ogóle, czy w naszym towarzystwie, w naszym otoczeniu ktokolwiek się pojawił, czy... Jeszcze nie. No jeszcze nie, ale jesteś pewien, że jeszcze chwila i się tu zleci pół klasztoru, nie? Co najmniej. No, co robię? Ponieważ chcę wykorzystać to, co potrafię, to jeżeli chodzi o walkę najbardziej, to tak naprawdę jedyne, co mi wypada, to tylko spróbować sparować ten cios. Znaczy on nie trafił, nie? W sensie, że próbował cię kopnąć, wytrącić ci broń z ręki, ale nie trafił w nią, nie? Nie trafił, okej. A jest teraz w moim bliskim otoczeniu? Tak, powiedzmy, że jesteście jakby w zwarciu. No to próbuję go trafić moją bronią w głowę. No to rzuć na bijatykę. Bijatykę, a nie na siłę? Nie, na bijatykę. Okej. Niestety. Kurczę, no. 51, no niestety tak samo jak on nie trafił ciebie, ty nie trafiasz jego, gdzieś wiesz, jest szybki, jest zwinny, szybki, ma kocie ruchy, że tak powiem, więc nie ma. Idalio, co ty robisz z Gertrudą, która, wiesz, gwałtownie usiadła, jak ty do niej podbiegłaś? No, tak jak powiedziałam, już stawiam Gertrudę. Kątem oka widzisz, że w drzwiach do katakumb pojawia się ten mnich, który próbował cię złapać i on mówi do ciebie: uspokójcie się, i tak nie macie dokąd uciec, nie w tej chwili, już nie. I ja go nie słucham. Jak postawię Gertrudę na nóżki, to będziemy szukać tego wejścia do tych jaskiń. Zgadzam się, ja też nie chcę tu być z tymi dziwnymi ludźmi. Okej, to powiem ci tak, będzie to trudny test na spostrzegawczość, bo w ogóle nie wiecie, gdzie to wejście się znajduje, a dodatkowo Gertruda z powodu tego, że jest to otumaniona cały czas, to będzie rzucała jeszcze z kością karną na to. O nie. I czyli spostrzegawczość, tak? Trudny test i -1. -1. U ciebie w twoim przypadku, nie? Aha, i trudny. Lala. To musiałabyś chyba 1 wyrzucić, żeby się to udało. Ja wygram tego RPG. Tak. I dalej, wiesz, rzucasz się do jakichś ścian, próbujesz szukać jakiejś zapadni, przycisku, czegokolwiek, co by sprawiło, że coś się przed tobą otworzy i w końcu wymacujesz gdzieś na jakby wschodniej ścianie katakumb
wymacujesz jakiś kamień, który ustępuje pod twoją dłonią, słyszysz zgrzyt zapadki i takie szuranie jakby kamienia po kamieniu, kiedy kawałek ściany uchyla się, odsłaniając wejście w jakby w i taki czujesz takie uderzenie chłodnego, wilgotnego powietrza gdzieś tam w niezgłębione, mroczne głębiny, tak? Niezgłębione mroczne głębiny, Żuraw Tak, 2024. Proszę cytować. Jest prawa. klimat. Jest klimat. No cóż, tak, jest wejście w bardzo mroczną mroczność. Tylko w ogóle Gertruda gdzieś tam się od ciebie oddaliła i wiesz, maca jakąś inną ścianę, nie? A mnich spokojnym biorę krokiem... Gertrudę za ramię i to już jest w To tym jest tak momencie łatwo po prostu... Ja ją przyciągam ze sobą i ja ją najpierw wstawiam w tą mroczną ciemność, a potem dopiero wchodzę za nią. Czyli żywa tarcza. Okej, dzięki. Tak, łapiesz ją i po Ale prostu co teraz? wpychasz ją w tą ciemność i rzucasz się jakby w nią zaraz za nią, ale Tak. mnich spokojnie jakby rusza za wami i ciągle słyszysz za swoimi plecami: stój, nie uciekaj, i tak nie wiesz dokąd uciec. Tak? Wchodzimy tam. Ja No i tak dobra. sobie myślę trochę, on może mieć rację, ale i tak uciekam. Tak, on ma rację, Gertrudo, ale... Dragomirze, w końcu docierasz do refektarza i widzisz, że tam się zrobiło całkiem tłoczno, ponieważ spora część mnichów, jak w klasycznym memie z tym Vincent Vegą z Pulp Fiction, wiesz, stoi i się rozgląda, ale o co chodzi? Tu się nic nie dzieje. Tak, wpadasz do środka, za tobą wpada już taki trochę bardziej rozbudzony Matsurakis i tak łapie cię za twoją szatę. Panie Dragoszu, co to było? Jakiś burza? Zawał? Co się dzieje? Panie doktorze, mam bardzo szczerą nadzieję, że to była burza, aczkolwiek nie wydaje mi się. Nie? Czy Idalia? Co oni narobili? Myślę, zrobili coś bardzo głupiego. Słyszysz jak gdzieś tam pomiędzy głos jakby szmeru braci mnisiej konfraterii rozlega się dosyć taki stanowczy, ostry głos igumena Nikolaosa, który zaczyna wydawać polecenia i widzisz jak on tam z tego refektarza jakby takimi zamaszystymi gestami ręki jakby wyprasza mnichów, rzucając im tam polecenia po grecku, żeby wiesz, zaczęli szukać w innych rejonach. Ja mam pytanie jako gracz. Mhm. Czy oni nie powinni się zorientować, że zostały tylko 2 ikony? Być może zaraz się zorientują, nie? Czy ojciec Nikolaos stoi na reflektarzu idealnie na tle brakującej ikony? Ale refektarz to jest stołówka, a kaplica to... A, dobra, Jezu. Sorry, myślałam, że oni już są w kaplicy. Tak, nie są w kaplicy, ale zaraz wiesz. Zaraz... O tak, dobra, to ma najniższe szczęście, niech rzuci na szczęście teraz. Zobaczymy jak szybko zorientują się, że jeszcze zajebaliście ikony. Teoretycznie to Branisław jest obok tej Teraz ikony. to ja mam 11 szczęścia, w związku z tym to chyba ja... To rzucaj. No to będziesz ty, tak. Sprawca całego nieszczęścia będzie rzucał na szczęście. Tak. No niestety, Ten więc rzut idealnie w odwzorowuje. tym właśnie momencie, kiedy ojciec Nikolao zaczął rozkrzykiwać dyspozycje do swoich podwładnych, z kaplicy wypada jeden z mnichów, który podnosi tak ręce do góry, zaczyna głośno lamentować: złodzieje! Ukradli ikonę! Ukradli świętą ikonę! Igumenie Nikolaosie! Ukradli ikonę. Jak na to reagujesz, Dragoszu, który to wszystko słyszysz? Przede wszystkim kręcę głową z dezaprobatą. Słyszysz, jak ojciec Nikolaos krzyczy: do katakumb! Dorwać złodziei! No to chyba biegniemy do katakumb w takim razie. Gonić złodziei. Cała haramża po prostu mnichów dowodzonych przez ojca Nikolaosa, wiesz, zaczyna się falą taką biec, zaczynają się krzyki. Już nawet ty, Branisławie, słyszysz, że korytarzami zbliżają się w dosyć tempie podniesione głosy. Nie masz zbyt wiele czasu, nie masz dokąd uciekać w głąb klasztoru. Dalej tłuczesz się z tym mnichem, bo zauważyłeś, że Idalia się jakby przedarła i uciekła do katakumb, a tamten mnich jakby wrzucił się za nią, nie? Więc jesteś teraz sam. Jesteś ty, ikona i drugi mnich i wyciszony mikrofon. Nie słychać. Nie słychać. Ikona i drugi mnich wyciszony mikrofon. No, więc tyle powiedziałem i muszę powtórzyć, że cały czas tłukę się z tym mnichem, natomiast staram się po grecku wykrzyczeć tak, żeby mnie wszyscy słyszeli coś w stylu:
Nie kradnij tej ikony, zostaw to świętokradztwo, coś takiego. Tak, chcesz się zabawić, tak? Dobra, czyli chcesz po prostu jak w momencie, kiedy wpadną tutaj jacyś mnisi, żeby zwalić winę na chińskiego mnicha, tak? Tak, dokładnie. Dobra, więc czy oprócz tego krzyku coś jeszcze robisz, czy tylko to? Znaczy w sensie, żeby uwiarygodnić ten jakby blef. No próbuję jeszcze raz zdzielić tego gościa, ale nie, no używam tym razem strzału, jeżeli mogę. Nie wiem, czy to... Okej, a twój karabin jest... Pytanie, czy Ale on jest... Muszę sprawdzić, czy on ma ileś pocisków w magazynku, czy Trzeba go przeładować, nie? Bo jeżeli jest przeładowanie, no to musiałbyś poświęcić którąś rundę na przeładowanie. Zobaczymy, jak Sprawdź w takim razie. Twoja broń, pięści, broń palna. No ja go mam wpisanego u siebie tutaj, Znaczy na ja- tej karcie. Karabin Martin Henry. Bo mam pięść u ciebie, widzę. A, karabin... Martin Henry. Dobra, to 45. ja sprawdzę w tym podręczniku badacza. Podręcznik badacza, w tabelkach sprawdzę, jakie on ma przeładowanie. Broń palna, karabin jaki? Martin Henry. Liczba użyć na rundę, 1 i 3, 1 na 3. Czyli 3 rundy trwa przeładowanie tej broni. Okej, ale dzieje się ono jakby pasywnie, tak? Czyli nie muszę wykorzystywać swojego ruchu na przeładowanie, tylko... Czy jak to wygląda? Znaczy Czy to... muszę... No, znaczy w sensie ruszać się możesz, tylko że nie możesz strzelać przez 3 rundy. Okej, no dobrze, a jeżeli chcę uderzyć go, ponownie spróbować uderzyć go tą bronią, to... No to jest traktowane jak walka wręcz, nie? Czyli bijatyka. No dobra, to spróbujmy w ten sposób jeszcze raz. Używam bijatyki. Może by się przynajmniej jakiś jeden rzut udał dzisiaj. Mhm. Nie, więc on jest jesteś zbyt otumaniony tym dymem z kadzidła, żeby, wiesz, mieć jakiś czas reakcji dobry. Machasz tym karabinem bardziej już jak maczugą, żeby go zdzielić, żeby stracił przytomność, ale ci się to nie udaje, bo on bezproblemowo nie ma nawet większych problemów, żeby odchylić się przed tymi atakami. I wpadają na to wszystko właśnie pierwsza fala mnichów, którzy wpadają na to wszystko i jeżeli krzyczysz ten swój blef, no to jeszcze bym cię prosił o rzut na gadaninę z kością bonusową, nie? Okej. Żeby wcisnąć bazowo kit, że to ten mnich ukradł ikonę, nie? A ty go próbowałeś powstrzymać. Gadanina, a nie Greka, tak? Nie, gadanina. Bo gadanina jest jakby od blefowania. 15, jeżeli chcesz wydać 10 punktów szczęścia z ostatnich 11. Bo i tak, na co mi to Więc szczęście? zrobiłeś to na tyle wiarygodnie, że faktycznie ci mnisi, jakby szale świętego gniewu, wpadają tutaj, dopadają do was. W sumie wiesz, tak cię trochę łapią na boki, jakby przyczepiają cię do ściany, coś tam krzycząc po grecku, ale wiesz, zaczynasz trochę, wiesz, już tak średnio kontaktujesz z rzeczywistością przez ten otumaniający dym. Oni wpadają na tego mnicha, który nawet się nie broni, tylko daje się im złapać, spętać i wiesz, po prostu oni, część z nich widzisz tylko, że podnoszą tą ikonę z takim nabożnym, z nabożną czcią i wynoszą powrotem w głąb klasztoru, a robi się tutaj po prostu coraz gęściej od mnichów, którzy też częściowo tam wchodzą do katakumb, wiesz, z jakimiś tam lampkami, świecami, czy tam jakimiś pochodniami, z którymi tutaj przyszli, żeby rozświetlać sobie mroki monastyru. Na to wszystko w końcu też natrafiasz na tą scenę, kiedy pod jedną ścianą stoi trochę taki kołowaty Branisław, rozbrojony oczywiście, jego broń gdzieś tam jest trzymana przez jakichś mnichów. Pod drugą ścianą stoi sobie spokojnie chiński mnich, wpada ojciec Nikolao ze swoimi przybocznymi oraz ten Dragosz i profesor Matsorakis, nie? A my się zagłębiamy coraz bardziej w mrok. Tak, a wy się zagłębiacie coraz bardziej w mrok i teraz bardzo bym prosił od was, jeśli ty ja sprowadzisz, to od ciebie, znaczy jeżeli ty i Dalio prowadzisz, to od ciebie, rzut na nawigację, ale ekstremalnie trudny test. Nie dostałaś mapy, jesteś tu pierwszy raz w życiu, nie wiesz gdzie się poruszać. Co to jest nawigacja? Mam 10 starych, też ekstremalnie trudny, tak? Tak, no 1-2 zawsze możesz zdać, nie? Nope. Nie. Więc gdzieś tam ciągniesz za sobą Gertrudę, która jest trochę też taka kołowata, oniemiała i za bardzo nie wie co się dzieje.
I tylko cały czas słyszysz gdzieś tam za plecami z oddali zmroków, bo nie widzisz już tej postaci nawet, słyszysz tylko głos mnicha, który prosi cię, żebyś się zatrzymała, żebyś wróciła, ucieczka nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej. Więc zagłębiacie się w te mroki. Uspokajając trochę Gertrudę, ja mam latarkę i mam nawet do niej zapasową baterię. Tylko nie chcę jej używać tak długo, jak mamy prawdopodobnie zagrożenie nad głową. Jak sobie pójdą, jak sobie odpoczną, jak te drzwi zostaną zamknięte, to ja ją wtedy włączę i będziemy szukać wyjścia na spokój. Dragoszu, widzisz jak ojciec Nikolaus wpada, widzisz, po drodze minęliście kilku mnichów, którzy ostrożnie nieśli ikonę przedstawiającą Jezusa Chrystusa, która była przytwierdzona tutaj za ołtarzem na ścianie jako jedna z 3 ikon reprezentujących Trójcę Świętą. Jest niesiona, czyli ewidentnie ktoś próbował ukraść ikonę i widzisz właśnie swojego niedawnego towarzysza Branisława Brozowicza pod jedną ścianą, chińskiego mnicha pod drugą ścianą i słyszysz jak mnisi, którzy tutaj wpadli pierwsi, tłumaczą ojcu Nikolausowi, że najprawdopodobniej ten oto chiński mnich ważył się zbrukać bluźnierczym działaniem, wiesz, święte mury klasztoru, próbując ukraść ikonę, a chyba Branisław, ten jako omawiany jako gość po prostu, że chyba próbował, albo są różne tłumaczenia, że albo próbował go powstrzymać, albo niektórzy mówią, że może pokłócili się przy współudziale. Tutaj zdania mnichów są podzielone i że też słyszysz, że wejście do jaskiń, tylko dociera do ciebie jeszcze informacja, że wejście do jaskiń zostało otworzone. Ja staram się uspokoić sytuację i mówię: panowie, proszę nie wydawajmy w tej chwili samosądów, uspokójmy się. To, kto jest winny, ustali policja. Zabrać ich do cel. Słyszysz też rozkazujący głos Nikolausa, który nakazuje mnichom odprowadzenie Branisława i chińskiego mnicha w głąb klasztoru. Dragoszu, zaprosiłem was w nasze mury w dobrej wierze, że będziecie świadkami doniosłych wydarzeń i zachowacie się z rozumem i godnością człowieka. Zawiodłem się na was. Bracie igumenie, trochę przybyłem tutaj razem z tymi osobami, nie znaczy, że jestem z nimi w jakikolwiek sposób związany. Wszak nasz statek przybył tego samego dnia, więc tego samego dnia przybyliśmy na miejsce. Czuję się oburzony faktem, że posądzasz mnie o udział w tym. Nie wiem nawet, jak to nazwać, tej szopce, w tym przedstawieniu. Dobrze, w takim razie mam prośbę. Przypilnuj, żeby ci ludzie, tutaj wskazał na Branisława Brozowicza, który był wyprowadzany właśnie w głąb korytarza, oraz na stojącego z oniemiałym wyrazem twarzy profesora Matsorakisa, który do końca chyba nie do końca wie, co tu się dzieje. Przypilnuj proszę, żeby nie wychodzili ze swoich cel bez pozwolenia. Co z tym wszystkim zrobić, zadecyduje jutro. Chodźmy mówi do swoich podwładnych, chodźmy do katakumb, chodźmy do jaskiń, może znajdziemy resztę. No ale czekajcie, bo czy jakby ktoś gdzieś jakby stwierdził, czy zauważył, że reszta jest w katakumbach? Tak. Czy oni sprawdzili cele? Nie, bo tam część mnichów weszła do katakumb i zorientowała, że wejście jest do jaskiń jest otwarte, wiesz? No bo nikt tego nie zamknął. Tak, bo myśmy weszły i ten chiński mnich stał nam w przejściu i generalnie próbował nas stamtąd wyciągnąć, więc myśmy po prostu poszły długą. Oni się zorientowali, że ktoś wszedł do jaskiń pod tym i będą poszukiwania teraz. Że faktycznie... Ale wiedzą, kogo szukają, czy... Nie, właśnie nie wiedzą, kto się udał, nie, ale raczej jak sprawdzą wasze cele, no się domyślą, kogo brakuje, nie? Zostajecie odprowadzeni, nie wiem jak Dragosz, czy odprowadzasz zgodnie z prośbą igumena tych ludzi z powrotem, pilnujesz, żeby zostali odeskortowani do swoich celi i tam faktycznie słuchasz się ich prośby, czy jednak chcesz Oczywiście. jakieś śledztwo na własną rękę? Przy czym ja jeszcze przechodząc, ja rozumiem, że mijam igumena przechodząc, no czy możemy zostają założyć, odprowadzone? że mijasz. Jeszcze rzucam do niego słowa: ojcze igumenie, mówiłeś, że nie ma innego wyjścia z tego klasztoru. Wydaje się, że wszyscy wiedzą tutaj, że katakumby istnieją. Tak, ale jak widać nie tylko ja miałem swoje tajemnice. Odprowadzić go. Dzięki mnie chroniłeś swoją ikonę przed kradzieżą z rąk mnichów. Powiedziałem to tak, żeby wszyscy słyszeli. I słyszysz, a dzięki tobie
być może uratujemy świat. Ale w sumie o katakumbach to wiadomo, że było tam jakieś jaskinie, w sensie dygresja, że i tak wiadomo było, że są. Tak, tylko nie było wiadomo, że da się tam wejść, wiesz? No, To było clue, że całe wejście do tych jaskiń było ukrywane i było powiedziane, że one są, ale że od strony klasztoru nie da się do nich dostać. Dobra. No to Więc, my idziemy w długą. Idziecie w długą Już i pewnie chciałyśmy tak przystopować, odetchnąć, uspokoić się i nagle słyszymy, że ktoś znowu wchodzi do katakumb. znaczy wiesz co, ja nie wiem czy bardzo wiesz, bo wy trochę pobłądziłyście, więc ja myślę, że nawet gdzieś bardziej głębiej się weszłyście w tę jaskinię i się oddaliłyście od wejścia, ponieważ ten mnich nieustępliwie za wami szedł. Tak. I po My pewnym- generalnie przypadłyśmy tam. Byliście, w tym- tak. I wiesz co? Po pewnym czasie, przedzierając się tak po omacku i w ciemnościach, bojąc się zapalić światło, żeby sprawdzić, gdzie jesteś, wydaje ci się, że trafiłaś na otwartą przestrzeń, ponieważ gdzieś tam od czasu do czasu macałaś rękami, żeby wyczuć kamienną ścianę po jednej czy po drugiej stronie, lecz w pewnym momencie kamienne ściany po obydwu stronach znikają, a ty czujesz jakby to bardziej tak intuicyjnie, czy nawet czujesz niż wiesz, bo w tych ciemnościach to nie widzisz praktycznie nic. Zdaje ci się, że trafiłaś do jakiegoś większego pomieszczenia, może większej jaskini, może jakiejś sali. Przystajesz na chwilę, czujesz tylko obecność Gertrudy, która oddycha ciężko, być może bardziej zmęczona i przestraszona niż ty. Przykucnę, pomacam, czy przede mną dalej jest podłoże, czy ono też się kończy. Tak, czujesz kamienne podłoże nierówne, raczej bardziej naturalnego charakteru niż jakieś wykute czy stworzone. No to myślę, podejdziemy kilka kroków. Czy za nami coś słychać? Czy mnisi, którzy nas szukają, są w tym momencie jakby dla nas zagrożeniem? Czy my jesteśmy ich świadomi? Nie słyszysz, znaczy nie wiesz, czy mnisi was szukają, bo nie słyszysz żadnych głosów, przynajmniej jeszcze. Natomiast kiedy postępujesz kilka kroków do przodu, gdzieś z przestrzeni, ciężko ci powiedzieć z której strony, słyszysz znowu ten spokojny ton z taką specyficznie wyrażaną angielszczyzną. Nie uciekaj, ucieczka nie ma sensu. Nie znasz drogi, błądzisz, a my mamy rozwiązanie. Ja nie chcę słyszeć waszego rozwiązania, krzyknęłam Weter. Daj nam wyjść! Nie mogę, Teraz tu już jesteśmy sami. nie możemy. Służymy wyższym bytom. Nie jesteście w stanie tego zrozumieć, ogarnąć rozumem. Więc tym bardziej nasza wiedza się do niczego nie przyda, więc pozwól nam wyjść. Dobra, ja włączam latarkę w tym momencie. To jest jeden facet, a przynajmniej ja domniemuję, że facet. Wiesz co, włączasz latarkę i snop przeraźliwego, jasnego światła jakby rozcina mroki, które spowijały cię dookoła i widzisz w tym świetle, że znajdujesz się w dosyć sporej jaskini naturalnego jakby konstrukcji i przed tobą w odległości kilku, może 10 metrów od ciebie, w podłożu rysuje się zarys kamiennej cembrowiny, czegoś, co mogło być kiedyś studnią, a ona przykryta jest kamienną płytą, na której wyryte są dziwaczne symbole. Nie rozumiesz ich zupełnie, ale kiedy się im przyglądasz, kiedy ich jakby zagłębienia formują się w jakieś kształty, masz wrażenie, że tak jakby twoja jaźń, twoje jakby zdolności percepcji muskały coś bardzo starego, prastarego. Jakie to dziwne. Gertrudo, widzisz to? Widziałaś coś takiego kiedykolwiek? Nic takiego, ale w tej chwili znowu mi się... Nigdzie nie ma chińskiego mnicha. Nie ma chińskiego mnicha, ani nie ma chińskich znaków. To chyba dobrze. Ale te znaki też nie wyglądają wyglądają zbyt ładnie. do rozczytania. Poza tym przypominają mi się słowa z kronik tego klasztoru, że w jakiejś studni miały być ukryte relikwie i czy może to ze studni zniknęły te relikwie, już w tej chwili nie pamiętam, co my czytaliśmy dokładnie, ale było o tym. Oczywiście nie spodziewam się, że to jest jedyna studnia tutaj w tych podziemiach, ale czy może przypadkiem trafiłyśmy na miejsce historyczne? To by było bardzo fajnie,
Ale dalej wtedy spodziewałabym się, że zapisy na płycie będą w języku zbieżnym do historii. O, Te tak. symbole nie przypominają mi ani mojego języka, ani alfabetu łacińskiego, ani nawet cyrylicy. Zielonego pojęcia, co to jest. Może to tylko taki szlaczek. Może to jakiś artystyczny trend wieków dawnych, którego nie rozumiemy. Albo, Nadzieja akurat zbłonna. albo dziwne słowa mnicha, który nas gania. Może w nich jest coś na rzeczy. Widzisz, panie mnichu? Co to jest? Proszę nas teraz znaleźć i powiedzieć. To już można teraz opowiedzieć. To jest miejsce, do którego mieliśmy was sprowadzić w swoim czasie. Tu mieliście oddać wasze ciała i jaźń podróżnikom w czasie i pomóc nam zabić istotę tak straszliwą i potężną, że wasza jaźń nie potrafiłaby wytrzymać jej obecności. Nie podoba mi się oddawanie mojego ciała i mojej jaźni komukolwiek. Mi też nie, szczególnie, że powstrzymywanie czegokolwiek brzmi jak walka z czymś, a mówiąc szczerze, ja i walka to takie trochę przeciwległe bieguny są. Myślę, że nasze ciała i nasze jaźnie nie przydadzą się tutaj do niczego. Wojna, w której bierzemy udział, toczy się od niezliczonych eonów. My go widzimy, czy to tylko głos w tej chwili? To jest tylko głos, który ciągle rozlega się gdzieś z ciemności wokół was, ale nie potrafisz za każdy raz zlokalizować skąd. Czyli jakby... No bo mamy w tej chwili źródło światła, które rozświetla całą tę przestrzeń. Nie całe. Latarka nie rozświetla całej przestrzeni. To jest snop światła, który akurat cały czas Idalia ma skierowany na tą studnię. Pomiziam światłem ściany i słów. Więc wiesz, mijasz, widzisz, że to jest dosyć rozległa jaskinia, z której są jakieś inne wyjścia w innych końcach tego pomieszczenia. Natomiast nigdzie, gdzie udaje się snop twojej latarki, nie widzisz chińskiego mnicha. W tej sytuacji obecność chińskiego mnicha to jest chyba akurat najmniejszy problem, więc przestaję się tym faktem przejmować. Oprócz, są jeszcze jakieś inne wejścia do tej przestrzeni? Oprócz Tam, tak. jak spojrzysz, tam jest jedno przejście, obok jest drugie przejście, więc możemy na pałę próbować. I w sumie, wiesz co? Zaznaczyłabym jakimś nożykiem miejsce, gdzie wchodzimy, żeby się nie poplątać. Się świetnie składa, bo za pazuchą mam mój pamiątkowy sztylet z mojej poprzedniej przygody. I mam wrażenie, że ten sztylet w moim ręku jakoś też tak trochę, nie wiem, może czy wibruje, czy... Widzisz, że to, jeżeli wyciągasz, Gertrudo, ten sztylet, to widzisz, że to jest taki nawet coś a la kinżał i ma bardzo też takie starożytny wygląd. Czy ma może jakieś podobne napisy na sobie? Nie, twój ma tam, nie wiem, czy egipskie, czy koptyjskie jakieś oznaczenia, ale też wygląda starożytnie na pewno. No a tu miała być cyrylica, czy starocerkiewno-słowiański, a jest zupełnie coś innego. No jest zupełnie coś innego, tak. Może tak pomyślałam. No dobrze, w każdym razie co, uciekamy stąd którymś przejściem? Ja tutaj zaznaczę coś na ścianie. Weszłyśmy tędy, więc skromniej proszę, że tutaj było sprawdzone. Idziemy tędy i zobaczymy, gdzie dojdziemy, no inaczej się nie da. No dobra, to stawiacie tą dziwnie wyglądającą studnię, zagłębiacie się w kolejny korytarz, więc przeskakujemy do Branisława i do Dragosza Dragomira. Odprowadzasz zgodnie z poleceniem igumena profesora Matsorakisa i Branisława z powrotem do ich cel. Okazuje się, że z cel zniknęli Gertruda, Idalia, Jonas oraz Laura Kirsch. Został tylko profesor Matsorakis, no i schwytany przez mnichów Branisław Brozowicz. Nie wiem jak tam Laura i Jonas, ale myśmy pewnie zabrały cały dobytek. Taka wyprowadzka już kompletna. Załóżmy, że tak było dla dobra opowieści. No, słuchaj, odstawił dwójkę do ich cel, ze swojej wziął taborecik, posadził sobie na korytarzu i siedzi. No oczywiście nie jesteś sam, bo jeszcze tutaj ojciec Nikolaos jeszcze przydzielił tam ze 4 jeszcze jakichś tam braci do tego, żeby sobie dwóch po jednej stronie korytarza sobie tam gdzieś przysiadło, dwóch po drugiej stronie korytarza sobie przysiadło. Oczywiście Branisławie, od razu ci mówię, że twój karabin został ci zarekwirowany.
Nikt cię tam nie przeszukiwał, żeby tam szukać, czy masz jakieś noże po kieszeniach, czy coś takiego, ale broni już nie masz. No okej, czyli Dragos siedzi obok mojej celi, tak? No, nie wiem, czy obok, czy naprzeciwko, jak on się tam usadowił. Niech tam określi może dokładniej. Natomiast ty siedzisz tam na zydlu, powiedzmy, czy na swojej pryczy. W celi. Dragosie, Słucham, panie Branisławie. gdzie jest drugi mnich chiński? Nie wiem. Być może zniknął, być może zaraz ukradnie ten obraz, który chciał ukraść wcześniej jego współpracownik. Być może. Sugeruję, żeby zwrócił pan uwagę na to, jeżeli tak pan dba o kwestie związane z ikonami i z wszystkim, co związanym z religią, kościołem. Może się zdarzyć, że ten obraz zaraz zostanie ukradziony. W takim razie będziemy wiedzieć, kto to zrobił. Tyle w temacie, nie mam więcej nic do powiedzenia. Jakby kładę się na pryczy w swojej celi i czekam na rozwój wydarzeń. Dobrze, no to teraz tak. Któraś z was dwojga, która ma najniższe szczęście, niech rzuci grupowy test na szczęście. To pewnie Gertruda, bo ja mam jeszcze 45. Ja mam chyba 40. No to rzuć na szczęście. Okej, dobra. Więc Ej, nadal No jeszcze z tego wyjdziemy! nadal nie słyszycie żadnych odgłosów jakby poszukiwań czy pościgu w tych jaskiniach i korytarzach skalnych, które tutaj się rozciągają. Więc jeżeli ktoś ruszył waszym śladem, to nie trafił jakby w wasze pobliże, to jest jedna kwestia. A teraz Idalio, rzuć mi na nawigację. Nadal ten sam poziom trudności, czyli chyba był ekstremalnie trudny. Ekstremalnie trudno. Znaczy dobra, nie, teraz jak masz zapaloną latarkę, to powiedzmy, że trudny. A Gertruda nie może nawigować? Czy ona też ma 10 tak jak ja? Nie, no bo ty prowadzisz, to powiedzmy, ty nawiguj. Ja nie wiem, czy prowadzę. Ja wcześniej prowadziłam, bo to było na zasadzie chodź, ale teraz to idziemy już obok siebie. No, już chyba się trochę ocknęłam, więc ewentualnie mogę też rzucić, ale obie czy jedna z nas? No to rzućcie obie, nie? Może jedna będzie ciągnęła drugą za rękę i powiedziała, nie, jednak w ten korytarz albo coś. Nie? Na nawigację, tak? Mhm. Ej, wyszło. A, no Nie to... wierzę! Nie wierzę! To nie rzucę. Więc po, nie wiem, kilkunastu minutach przedzierania się przez jakieś skalne korytarze, wchodzenia w jakieś mniejsze jaskinie, wychodzenia z jakichś jaskiń, znowu zagłębiania się w jakiś korytarz, w końcu czujesz pęd świeżego powietrza dochodzący gdzieś z naprzeciwka. I w tym momencie Gertruda, będąc swoją klasyczną angielskością, widzi po prostu w Idalii taką grecką, czystą radość, aż zaczęła podskakiwać i pokazywać palcami tam idziemy. Tam idziecie? Tak! Wyskakujecie jakby z jaskini na świeże powietrze i za skały wychodzi do was, naprzeciwko was postać, męska postać, która... Pan Kirsch? Laura? Jonas? Nie, Laura. Laura jeszcze jest na górze. Dzień dobry, panie Edgarze. Spokojnie, wiemy wszystko. Dobry wieczór, bo to jest późna noc, środek nocy. Widzicie, że Ale księżyc świeci Dzisiaj jasno. pana Jonasa chyba pan nie uświadczy. Ale jak to? Gdzie jest moja żona? Gdzie jest Laura? Laura jest na górze. Ale słyszałem strzał! Nie, na pewno nie był... Branisław kłócił się z 2 przybyłymi z zagranicy mnichami, którzy generalnie pokrzyżowali nam bardzo dużo planów. Jakimi mnichami? Nie obchodzą mnie jacyś mnisi, obchodzi mnie moja żona, Laura. Gdzie ona jest? Pana Ja żona muszę jest tam, bezpieczna. ja muszę tam wrócić. Jak wrócić? Pana tam nie Czy- było. Muszę tam wejść, muszę ją znaleźć. Muszę znaleźć Jonasa, muszę znaleźć Laurę. Jonas jutro Zna pan- naprowadzi Laurę. Zna pan mapę tego labiryntu? Coś Jonas mi powiedział, którędy mam się poruszać, gdybym chciał się dostać niepostrzeżenie na teren klasztoru, ale nie chciałem z tego korzystać. Coś, czy ma to pan zapisane? A co to panią obchodzi? To nie pani sprawa. Trochę obchodzi. Została właśnie zarówno pana żona, jak i nasi znajomi. I faktycznie słychać było strzał, więc znając drogę, być może nie chodząc po omacku, jak to nam się teraz udało. Spokojnie. Strzał był jeden i to był Branisław, który strzelał do Chińczyka. Jakiego Chyba nie Chińczyka, trafił o z tego czym pani mówi? Tak, z jakiegoś powodu ogumin tego cudownego monastyru sprowadził sobie 2 Chińczyków do pomocy, którzy totalnie są do niczego i mam wrażenie, że kłamią na każdym kroku. On tak Gdyby wiesz, było inaczej, teraz Jonas prawdopodobnie wyniósłby panu piękną ikonę i być może naszą 2, która chciała tylko się opuścić to miejsce, jak winda została odcięta. Bo generalnie problem jest też taki, że winda, którą się dostawiliśmy do środka, została przecięta, nie ma liny na górze. Właśnie widziałem i dlatego chciałem, żeby Jonas wyprowadził Laurę, bo wiedziałem, że coś tu się niedobrego kręci i chciałem odzyskać swoją małżonkę. Ja przepraszam, ale ja muszę tam iść.
i on po prostu, wiesz, mija cię i zagłębia się, wiesz, jakby w mroki tej jaskini. Czy on tam wszedł z jakimś ślepym światła w ogóle? Znaczy, tak, on, wiesz, ma też latarkę, nie? Więc... Dobra. Panie Edgarze, dopełnimy panu przynajmniej opis. Proszę, spróbujemy tę mapę skonstruować. Jeszcze raz, co? rzuć. W sensie teraz była prośba, żeby on nam zostawił ten opis, czy W jeszcze raz? sensie, żeby przyjść ze swoim opisem, żebyśmy mogły mu dołożyć szczegóły, bo on powiedział, że ma te kilka tylko wskazówek. No ale my szłyśmy na to oślep. wyście my to, nie wiesz, tak jesteśmy na w czuja stanie stąd mu- wyszłyście bardziej niż z wiedzą. No dobra. Wiesz, Ja to bym bardziej była zainteresowana, żeby właśnie to on się podzielił tym, co wie, chociaż nie jestem na 100% pewna, czy on jest, jak dużo wie i w sumie jeszcze nie wypróbowywał tej swojej wiedzy. No, z nas trójga to on wie tak czy siak więcej. No dobra. Więc co właściwie chcecie? Bo... No jak Czy zostało czy nam nic nie mnie... chcecie? Jak zostało mnie powstrzymane, to ja już nic nie chcę. Okej, no to on po prostu odpala, wiesz, latarkę i zagłębia się w Bo ja bym za nim poszła, bo ja korytarz. jednak jestem zaciekawiona, w sensie zaciekawiona. No, zostało tam jeszcze trochę ludzi. Myślę, że no, akurat też z Branisławem współpracowałyśmy, przynajmniej starałyśmy się, więc no jestem też No i ciekawa. tak naprawdę musicie sobie zdać sprawę, że jesteście jakby nie było w dziczy, bo do wioski Kalambaka było 2 godziny jazdy na jakichś tam mułach, czymś takim, nie? Więc piechotą to będzie na pewno dłużej. Szczerze, Idalia po tym wszystkim... Ona normalnie by się do Branisława wróciła, bo z nim się dobrze wpracowało, ale w momencie, kiedy już wyszło, że on ma tak naprawdę inne nazwisko i być może jest totalnie A my to innym wiemy? człowiekiem, to jest na meta, Dobrze. to jest na meta jak coś, nie mówię tak głośno. Wyszło, że być może jest totalnie innym człowiekiem, niż cały czas się podawał, to Idalia nie ma chyba żadnego jednego powodu, żeby wracać do ludzi, za których nie jest w stanie poświadczyć, więc ona zostanie, ona będzie wracać do tej Kalambaki z buta, trudno, prawdopodobnie zajmie jej to czas aż do świtu, jak nie dalej, ale wyszła, jest bezpieczna i nie chce wracać do dziwnych Chińczyków, którzy każą jej oddać swoją ciało, duszę, umysł i co jeszcze, żeby uratować świat przed nie wiadomo czym. Mhm. A Gertruda? No, jak wyjęłam już ten sztylet, a poza tym jak zobaczyłam to dziwne miejsce, to tam jednak takie wspomnienia z jakichś tam przed paru lat gdzieś się we mnie obudziły bardziej i ciekawość, o co właśnie, no i te wszystkie słowa dziwne, to, więc to po pierwsze ciekawość, no a po drugie jednak, no, jestem jednak właśnie też i ciekawa i no trochę chyba też chętna, żeby pomóc. Właśnie nie jestem do końca pewna, czy Laurze, czy Edgarowi, czy Branisławowi, ale jakoś tak czuję, że tam coś się jeszcze może dziać. Czyli co, ruszasz za Edgarem Tak, ruszam za Edgarem. i dołączasz Właśnie do nie niego? wiem, czy go próbuję. Tak, próbuję do niego dołączyć. Mam nadzieję, że się przynajmniej nie będzie. Nie, no chyba nie będzie się ode mnie opędzał. Nie, on jest bardzo nastawiony na to, żeby po prostu znaleźć swoją żonę i ją stamtąd wyciągnąć, więc czy mu towarzyszy ktoś, czy nie, to już jakby dla niego to jest mniejsza... Skoro i tak już wie, że wiesz, jest jakby jego jego blef o tym, że jest chory i tak dalej, jest spalony i wszyscy wiedzą już, że chciał po prostu wykraść ikonę, więc już dla niego nie ma znaczenia, on chce żonę odzyskać. Więc... Czy Branisław coś, nie wiem, próbuje robić, czy już faktycznie tylko czeka na rozwój wydarzeń? Ja czekam na rozwój wydarzeń, na ten moment, no co ja mogę zrobić? No, Branisław przemyślał sytuację, jestem w celi, nie pilnuje mnie tylko Dragos, pilnuje mnie też kilku innych mników, z którymi najprawdopodobniej bym sobie nie poradził. Nie mam w zasadzie możliwości, żeby się gdzieś wymknąć, bo moja cela jest cały czas obserwowana, więc stwierdziłem, że czekam na rozwój i czekam na to, co się wydarzy. Dragos twardo trzyma się zaleceń igumena? Oczywiście. Dobrze, więc Gertrudo, poproszę cię o rzut na szczęście. Zobaczymy, czy unikniecie mnichów przeszukujących jaskinię w poszukiwaniu reszty uciekinierów. Zwykłe na szczęście. Tak. O proszę, więc powiem ci, że udaje wam się dotrzeć z powrotem do katakumb w jakiś sposób niezauważonym. Ale widzicie, że tak jeszcze będąc jakby w korytarzu prowadzącym do katakumb, widzicie, że w środku pali się światło i słychać głosy.
Edgar zatrzymuje się gdzieś tam po drodze, spogląda na ciebie. I co teraz? Musimy się tam jakoś przedostać niezauważeni. Pani już tam była. Lepiej pani zna rozkład pomieszczeń. No tego bym nie powiedziała. Przez część tutaj tego korytarza i tych korytarzy i labiryntów szłam jeszcze trochę otumaniona, bo wcześniej zostałam pozbawiona świadomości. To po pierwsze, a po drugie i tak przez większość czasu szłyśmy w ciemności i na chybił trafił po omacku. Natomiast na pewno się zgadzam, że nie chcemy się spotkać z osobami, które wydają te dźwięki i odgłosy. Czy jesteśmy w stanie może podejść trochę do jakiegoś zaułka i zobaczyć z zawęgła, kto to właściwie jest i co robią? Jasne, tylko pytanie, czy robisz to ty, czy zostawiasz tą kwestię Edgarowi, nie? No bo chyba skradania się, znaczy ukrywania się to nie masz za wysokiego. No nie. To jeśli mogę Edgarowi to zostawić, to... Ja nie wiem jaki Edgar, zaraz sprawdzę, ale... Chyba, że jest jeszcze gorzej. No 20 ma, to chyba tyle samo co ty, więc to chyba bez znaczenia, które będzie rzucać. No tyle, że on ma jeszcze dużo szczęścia ewentualnie. No dobrze, no to niech on rzuca. No dobra, no to... rzucimy. No to... szczęścia, to bardzo dużo szczęścia musiałbym zużyć. Spróbuję to sforsować jako Edgar, ale jeżeli mu się to nie uda, no to zostanie zauważony i mnisi rzucą się za nim w pogoń. Więc on będzie spieprzał znowu do jaskiń, a ewentualnie ty będziesz mogła wykorzystać, tak. No niestety, więc nie dość, że mnisi rzucą się za nim w pogoń do jaskiń, to w końcu go złapią. Więc on jakby jest już stracony, ale to sprawia, że przez jakiś czas katakumby są puste. Ojej, no ale dobrze, bo kto go właściwie złapał? Czy ja widzę, kto go złapał? No mnisi tego, że... po prostu ci... Ale nie chińscy, tylko nie. Standardowi prawosławni mnisi składający się na większą część populacji tego monastyru, tak? Mhm. Tylko, że po prostu to jest taka scena, że wiesz, ty tam gdzieś zostałaś z tyłu, powiedzmy, że schowałaś się za jakimś, nie wiem, wyłomem skalnym, cokolwiek. Edgar się niby podkradał bliżej do wejścia do tych katakumb, do tego przejścia tajemnego, ale gdzieś tam coś spierniczył, zaalarmował tych mnichów, czy oni go zobaczyli i oni tam narobili krzyku. On zaczął po prostu rzucił się do ucieczki w głąb jaskini, minął cię, oni pobiegli za nim i wiesz, i gdzieś tam krzyki się poniosły gdzieś w głąb jaskini, ale ty nie czekałaś na rozwój wydarzeń, tylko ewentualnie masz teraz chwilę na decyzję, czy zostajesz, wracasz, wchodzisz głębiej. Może wchodzę głębiej. Jeżeli to są po prostu ci mnisi, to może jeszcze małe piwo. Nie, inaczej. Jeżeli oni go złapali, to znaczy, że może... W tym momencie, w którym podejmujesz decyzję, to jeszcze nie wiesz, czy go złapią, nie? To jest jakby foreshadowing. Dobra, to prawda. Więc jesteś w tej chwili w decyzji, czy po prostu co robisz? Zostajesz sama i nie słyszysz jakby w okolicy swojej najbliższej żadnych głosów, nie słyszysz, żeby ktoś był, wiesz, czyjaś obecność tutaj była, ale wiesz, że nie możesz po prostu tutaj tak tkwić, bo w końcu ktoś na ciebie wlezie albo nie wiem, no. Ale co, nie mam żadnego, jeżeli on poszedł za światłem, to ja nie mam żadnego światła. No nie, jesteś w ciemności. Ale to nie może być aż tak daleko, żebym go nie słyszała. Na razie to słyszysz tylko jakieś oddalające się, wiesz, słyszysz krzyki gdzieś tam oddalające się w głąb jaskini, bo on gdzieś tam biegnie, ucieka, kluczy, nie? No próbuje, wiesz, spierdzielić, nie? No ale... No dobrze, to też spróbuję podążyć w tym kierunku, bo to znaczy, że go gonią, to znaczy, że ja jestem w ogonie tego pościgu. No tak jakby tak. I zakładam, że jeżeli mi się to uda, to gdzieś mnie wyprowadzą w jakieś miejsce, które znam, bo tak czy siak nie chcę sama zupełnie zostawać, bo sama wiem jeszcze mniej. Tak, to może mi się uda gdzieś podążyć ich szlakiem i wejść. Okej, ale to wiesz, jeżeli dobrze to rozumiem, to i tak byś skończyła w katakumbach, bo nie da się nigdzie indziej z tych jaskiń wyjść albo na zewnątrz, albo do katakumb. Dobrze, no tak. Da się odsunąć, Tak, ale... i wskoczyć do środka. Tak, ale mam zamiar dostać się gdzieś, gdzie jest na przykład między innymi Jonas, który zna trasę, to raz, a dwa, no właśnie zorientować się po prostu ogólnie w sytuacji, co z innymi i co dwie głowy to nie jedna. Czyli ona chce wejść do monastyru. No to i tak masz drogę przez katakumby, więc teraz możesz albo wejść sama. Ale już jestem przy tych katakumbach? To no nie było to takie proste? To nie byłaś jakby daleko od wejścia do tych katakumb, tylko to po prostu się schowałaś gdzieś w pewnym oddaleniu od wejścia, ale jesteś bliżej wejścia do katakumb niż jakbyś miała krążyć po jaskiniach, o tak ci powiem.
Okej, dobra. Czyli, że w momencie, kiedy... Jakby ten na nich pościg, natknęliśmy, jakby to- ten pościg za profesorem Kirszem sprawił, że jakby on wziął na siebie ten ciężar tych mnichów go ścigających, więc ich nie ma w tej chwili w katakumbach, przynajmniej wiesz, w tej części, do której chcieliście wejść. Dobra, czyli droga jest czysta i mogę się przedzierać do katakumb i w stronę monastyru. Tak. Dobra, to robię. Dobra, czyli wchodzisz do katakumb, widzisz, że jest tu zapalonych trochę świec, żeby rozjaśniać jakby mroki, tak żeby tutaj dało się coś prowadzić, jakieś poszukiwania bądź pilnować straż, znaczy trzymać straż, natomiast nie ma tutaj jakby żywej duszy w tym momencie, literalnie A i w przenośni. I możesz jakby iść w głąb monastyru, tylko powiedz mi, gdzie chcesz iść i na pewno nie obędzie się bez rzutu na przekradanie się. Dobrze. No ja chcę znaleźć Jonasa, więc ogólnie rzecz biorąc... Pytanie tylko, wiem, czy gdzie wiesz, jest, gdzie go prawda? szukać, tak? No, jak na razie będę go szukać tam, gdzie bym chciała go się spodziewać, czyli może jeszcze gdzieś jednak w okolicach swojej celi, chociaż to, że był ten dźwięk strzału, to oznacza, że może mi się nie uda, no ale to jest w tej chwili No mój jego cela była w tym samym skrzydle, w tym samym rzędzie cel co wasza, tylko wiesz, z jednego końca tak jakby, nie? No dobra, no zobaczymy, niech się dzieje wolna nieba. A Idę Edgara w tym złapali? kierunku. Dobrze zrozumiałam? Bo tak musi... Nie, znaczy domyślam się, ale nie wiem na 100%. Po prostu on gdzieś pobiegł, a za nim pobiegły głosy i nie wiem, co się stało dalej. Okej. No dobra, to rzuć mi na przekradanie się i ponieważ nikt nie jest świadomy twojej obecności w monastyrze, to już bez kości karnej. Okej, czyli ukrywanie się, czy... Tak, ukrywanie się. On gdzieś pobiegł, a za nim pobiegły głosy. Zew, który tak bardzo. No niestety nie zdajesz tego testu i pytanie, czy tak zostawiamy, czy jednak nie. Ile ja tutaj musiałabym... Wydać 11 punktów szczęścia Co to się w ogóle A, już widzę, okej. albo forsować. Albo forsować. Dobra, może wydam, bo forsowanie mi No nie to wychodzi. dobrze, no to wydajesz punkty szczęścia. I tak, i udaje ci się przekraść tam, gdzie się chciałaś przekraść, czyli w rejony waszych cel, jak rozumiem. Mhm. I widzisz plecy dwóch mnichów, którzy sobie przysiedli na zydlach, jakby po dwóch stronach korytarza, a dalej w głębi widzisz siedzącego, opierającego się o ścianę Dragosza Dragomira, który siedzi naprzeciwko jednej z cel. I tak dalej, jeszcze już tak trochę bardziej w mroku widzisz po drugiej stronie tego samego korytarza kolejnych dwóch mnichów. Ewidentnie czegoś pilnują. Albo kogoś. Okej. Dobra, żaden z nich nie wygląda na Jonasa. Absolutnie nie. I teraz może być tak, że Jonas jest gdzieś w którejś z tych cel, albo może i razem z Laurą, albo może jedno z nich, albo nikogo. W każdym razie wygląda to, że Dragosz razem z mnichami, nie wiem, skumał się z nimi, czy coś. W każdym razie czegoś ewidentnie, kogoś czegoś pilnują w tych celach. Dobrze, ale tam wszystkie inne jakieś korytarze jak na razie nie są jakoś bardzo... No jakoś tak ci się udało przemknąć, tam widziałaś mnichów spacerujących, już wiesz, powoli zbliża się świt, nieuchronnie, więc już ten klasztor został rozbudzony i tak tymi wydarzeniami, więc tutaj już raczej przynajmniej większa część mnichów już tak spać nie pójdzie, więc... Czy oni też zasłaniają mi dojście do mojej własnej celi? Tak, wszystkie wasze cele są jakby odcięte od dostępu, przynajmniej, znaczy możesz tam próbować wejść, ale no zostaniesz pochwycona wtedy, wiesz, no i na pewno, no i wtedy już się Pochwycona raczej... lub... Tak, nie wiem właściwie co się dzieje na 100%, bo nie wiem co tutaj się działo, no ale to znaczy, że jak tutaj siedzą, to się nie przejmują moim snem, czyli zakładam, że oni wiedzą, że mnie tutaj nie ma, więc nie będę się ujawniać. Gdzie ten Jonas mógł być, oprócz tego, że w swojej celi? Dobra, ja może w takim razie jeszcze sobie coś rzucę, żeby się przekonać. Mnich Jonas, dobra. Wiesz co, gdy tak sobie gdzieś tam przywarłaś, zastanawiając się, na szybko analizując sytuację, co z tego można jakby wykrzesać i co coś można zrobić w tej sprawie, widzisz jak jednym z korytarzy, który prowadzi z głębi monastyru i który krzyżuje się z korytarzem, w którym się właśnie schowałaś i przy którym są jakby skrzydło z waszymi celami, Widzisz grupkę mnichów, którzy prowadzą przed sobą w eskorcie naszego jakby opiekuna mnicha Jonasa i razem z nim taką jakby mocno skruszoną, mocno taką
jakby zapadniętą w sobie Laurę Kirsch. No i ewidentnie zbliżają się w tym kierunku. Podejrzewa, że prowadząc właśnie obydwoje pechowych uciekinierów do waszych cel. Dobra, czy ja jestem pomiędzy nimi jednymi i drugimi? Czy jakby jestem Jesteś, powiedzmy, że z jednej strony masz korytarz ze swoimi celami, z drugiej strony masz ten korytarz, którymi nadchodzą. Masz jeszcze możliwość ucieknięcia w jeszcze inny korytarz, ewentualnie rzucenia się do jakiegoś tam, nie wiem, pomieszczenia. Powiedzmy, że niedaleko jest refektarz albo coś takiego, nie? No, na razie bym raczej się wycofała, że na tyle, na ile mogę, żeby obserwować sytuację, co się będzie działo, więc może do tego korytarza w stronę refektarza, ale w sensie tak, żeby jednak nie to, że sobie pójść. Wiesz, tutaj też są rzędy cel i widzisz, że wiele z nich jest pustych, bo mnisi po prostu powychodzili, poodsłaniali kotary, więc ewentualnie gdzieś możesz, wiesz, przycupnąć przy jakiejś celi i na przykład w razie W zasłonić kotarą czy coś, nie wiem, tam liczyć na to, że będzie zaglądał. Może chwilowo tak zrobię, bo może coś usłyszę, co bym chciała wiedzieć. No i widzisz, że słyszysz właściwie bardziej, jak grupka dochodzi do korytarza, w którym znajduje się wasze skrzydło z celami. No i padają tam jakieś krótkie uwagi po grecku. Dragosz, zauważasz też, że grupka zbliża się w waszym kierunku. Towarzyszący ci strażnicy rozstępują się i widzisz, jak mnisi tam, wiesz, popychają Jonasa, który, wiesz, z takim zdołowano wkurwionym wyrazem twarzy, jakby idzie w kierunku swojej celi i z zapłakaną, taką zasmuconą, zgnębioną Laurę Kirsch, która też zostaje jakby po prostu bezceremonialnie tak trochę wepchnięta do swojej celi i mnisi oddalają się z powrotem w głąb klasztoru. Ty oczywiście, Branislawie, też słyszałeś hałasy. No ja sobie tak siedzę w tej celi z nudów. To pewnie głupie, ale z nudów próbuję macać te wszystkie kamienie w celi, szukając, nie wiem, może tam jest jakaś dźwignia, coś takiego. No niestety mogę nawet bez rzucania, mogę powiedzieć, że nie, no to zwykła cela, najprostsza cela, jaka może być. No pewnie by mnie do takiej nie wsadzili, ale nie, pomacać zawsze można. Czyli przejścia z cel to... Idalio, ty co chcesz robić? Udać się na piechotę w kierunku Kalambaki? Tak. Ja, tak jak ci mówiłam, Dalia będzie drapać w stronę najbliższej miejscowości Kalambaki, jak mniemam, tam był nawet Więc kiedy ruszasz w kierunku mniej więcej, skąd pamiętasz, że przyjechaliście od strony Kalambaki, to zauważasz, że przy jednym z rachitycznych drzewek, które tutaj rosły, przyczepionych jest 3 muły, zapewne przygotowane przez Edgara na to, żeby wziąć Jonasa i jego żonę Laurę i po prostu ruszyć z powrotem do Kalambaki, więc możesz sobie wziąć któregoś. Dzięki temu raz, że odpocząć, a 2 przyspieszyć podróż w kierunku wioski. Kuszące, ale jako, że i tak Laura pomogła nam, przynajmniej mi przy tej ucieczce, Edgar też będzie chciał zadbać o żonę, Jonas też dużo zrobił, nie będę im tych zwierząt zabierać. Okej. No dobra, no to ty sobie drałujesz, Dragosz pilnuje, Branisław szuka desperacko jakichś rozwiązań, a w takim razie chyba jedyną zdolną do jakichś czynów jest Ja jestem Gertruda. w stanie jakoś tak się wychynąć i nawiązać kontakt wzrokowy z Dragoszem. Możesz próbować, natomiast to będzie obarczone jakimś ryzykiem. Tego, że jednak zostaniesz zauważona, bo to nie da się tak zrobić, wiesz. Że się wychylisz za załomu korytarza i zaczniesz machać i zauważy to tylko Dragosz. Jeżeli on to zauważy, to może to zauważyć też któryś z tych pozostałych mnichów. Dobra, no rozumiem, dobrze. Co, ukrywanie się? Jak Dragos zauważy, to zaraz sprzeda wszystkim. Ale Gertruda, wiesz, Gertruda tego nie wie, czy on to sprzeda, czy nie sprzeda, więc... Ja nie wiem, ale trochę wiesz nie mam co, opcji. ukrywanie się... Może nie ukrywanie się, tylko na przykład jeżeli chcesz to dać jakby... Może tak, nie tym razem ukrywanie. Tym razem ukrywanie się? Nie. Co byś zasugerował? Ja bym zasugerował zręczne palce, jeżeli chcesz to na migi na przykład mu dać jakiś znak. Okej. Gdzie to jest? Tutaj. Sama nie wiem, czy zręczne palce. Może jednak ukrywanie się. A co wyrzuciłaś? Nie, nic jeszcze nie wyrzuciłam, ale zręczne palce mam na 10, a ukrywanie na 20.
Jak uważasz? No zrobię jak mi powiesz. Na co mam rzucać? No to dobra, bo jeżeli chcesz się podkraść na tak blisko tych mnichów, żebyś miał szansę Dragosz cię zauważyć, no to rzuć na ukrywanie się, nie? Może to jakiś cud nad kalambaką ci pomoże, nie? Normalny. Tak. Rzucam. Nie wiem, możesz to sforsować, ale to wtedy, jeśli ci nie uda, to cię złapią po prostu. Okej, nie wyświetliło mi się jeszcze, ile mi wyrzuciło. 37 na 20%, więc 17% do zdania ci brakuje. Czekaj, bo mi cały czas się nie pokazuje na tej... Ile mi brakuje? 17. 17. 17 ci brakuje. To jest odejmowane od szczęścia? Tak, to szczęściem to możesz zapłacić. Dobra, generalnie to bym to zrobiła, tylko że mi się cały czas nie wyświetla ten ruch, ten rzut. Ale kliknęłaś na czacie na tym rzucie? No właśnie na czacie... I ewentualnie wtedy kliknij na rzucie i tam powinno być. Chyba że ci szczęścia brakuje, no to się nie da, nie? Wymiary skonfigurowanego obrazu warstwy pierwszoplanowej Dobra, nie To ważne. nie, to nieważne. A czekaj, 37, dobra. Już No i widzę. ale jak masz szczęście jeszcze, to możesz dopłacić szczęściem. Jak nie masz, to już nie dasz rady. No dobra, Już to ty. klikam na szczęście. Jeszcze miałeś, więc udaje ci się podkraść tak, że żaden z mnichów nie zarejestrował tego twojej obecności, ale Dragosz wyłapuje kątem oka to, że jesteś. I teraz co robi Dragosz? No bo ja oczywiście mu daję takie wzrokiem, że tak, żeby ze mną porozmawiał. Żeby tam trochę... Pomóż! Help! Tak, przynajmniej Dragosz pogadajmy. kątem oka, uniósł brew, westchnął, po czym stwierdził, Panna Myrtle ukrywa się za rogiem. A tak głośno, tak? Tak. Więc tak misi tak nagle się odwracają i tak widzą Gertrudę Myrtle, no i myślę, że nie masz szans po prostu uciec. Na co Więc- jeszcze mogę rzucić? Znaczy, wiesz co? Na co możesz rzucić? Czekaj, mnisi mają, jeszcze jest pytanie. Dobra, a może dam się złapać i zobaczymy, co będzie z tymi posłańcami, czy tam podróżnikami wcześniej. Więc Bo dajesz kiedyś się, jest po północy. dajesz się złapać, więc zostajesz pochwycona, no i Dragosz sprawia, że lądujesz w swojej celi. Ty, Branisławie, wiesz, że kolejna z waszej ekipy osoba została właśnie sprowadzona do celi. I tak naprawdę, cóż, powoli nadchodzi świt. Nadchodzi świt, nic się nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło w takim sensie, że nie nastąpiło żadne trzęsienie ziemi ani nic. O świcie, kiedy zabrzmiał dzwon na posiłek, to zostaliście na polecenie igumena Nikolaosa sprowadzeni do refektarza, posadzeni po prostu na ławie, jak tacy skazańcy trochę, stojący przed sądem. Słaniająca się na nogach Idalia i Fantria powoli gdzieś tam na horyzoncie widzi zarysy wioski Kalambaka, kiedy to się wszystko dzieje. Natomiast wy zostajecie posadzeni i widzicie, że przy ojcu Nikolaosie z powrotem stoi dwóch chińskich mnichów. Ojciec Nikolaos dziękuję Dragoszowi skinieniem głowy za wypełnienie wzorowej służby strażniczej. A potem zwraca się do was. Nie powiem, narobiliście mnie lada problemów i jeszcze ta próba kradzieży świętej ikony. Nie spodziewałem się takich zagrań z waszej strony. Myślałem, że jesteście uczciwymi ludźmi. Tutaj odzywa się, jak wyrywa się ten profesor Matsurakis. Ależ igumenie, ja nie miałem z tym nic wspólnego. Ja wiem, dziecko, ja wiem, że ty nie miałeś nic z tym wspólnego, ale nawet widzisz, nie można ufać w tych czasach nikomu. Dosłownie nikomu. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Otóż, przyznam tutaj otwarcie, odcięliśmy linę od windy specjalnie, po to, żeby zatrzymać was trochę dłużej w naszym klasztorze, ponieważ otwarcie cel, tych zamurowanych cel było w sumie tylko wybiegiem, było tylko pewną dystrakcją, która miała sprowadzić na teren klasztoru osoby z zewnątrz. Widzicie, to nie jest tak, że igumen, który utracił relikwię, utracił palec świętego Cyryla, że on oszalał tak po prostu z żalu z powodu utraty tak cennej relikwii. To nie jest historia z tego gatunku. Otóż czytaliście Szekspira. Jest pewne powiedzenie, że istnieją na tym świecie rzeczy, o których nie śniło się nawet filozofom. Istnieją na tym świecie rzeczy tak pradawne, tak prastare, istoty, wierzenia i kulty, które
za nic sobie mają nasze życie, naszą cywilizację, nasze osiągnięcia technologiczne, cokolwiek sobie tylko wymyślicie. Otóż igumen Christianos, który wtedy rządził tym klasztorem, postradał zmysły dlatego, że spotkał się z czymś, z czym nie powinien się spotkać żaden człowiek. Światem przed nami rządziły istoty tak koszmarne i straszliwe, że nawet spojrzenie na nie potrafi doprowadzić do szaleństwa. I niestety tak się składa, że tu pod tym klasztorem, w podziemiach, od wielu, wielu setek lat, uwięziona jest taka istota, która żaden człowiek nie potrafi zniszczyć ani zranić. Jedyne, co udało się dokonać wysiłkiem wielu dzielnych mnichów, wielu dzielnych mężów, było uwięzienie tej istoty. Oczywiście nie bez pomocy, ale ta historia jest na dłuższą opowieść, na którą nie ma już czasu ani sensu jej opowiadać. Ci tutaj bracia z Dalekiego Wschodu, którzy przybyli do nas, przynieśli ze sobą sposób na pozbycie się koszmaru, który mieszka w podziemiach tej krainy. Niestety każda próba walki z prastarym złem wymaga poświęceń, wymaga pewnych ofiar. Czynienie większego dobra zawsze wymaga ofiar. Jesteśmy w stanie zniszczyć tą istotę, ale jest za to cena. Cena jaźni i utraty ciała. W tym momencie odezwał się Dragosz, który surowym tonem stwierdził: bracie igumenie, to co mówisz bardzo niebezpiecznie zahacza o herezję. Zaczął się śmiać. Bracie Dragoszu, gdybyś widział to co ja, gdybyś słyszał to co ja, gdybyś widział to co widzieliśmy wszyscy i co jest tajemnicą tego monastyru, to nie tylko stwierdziłbyś, że w to co wierzymy jest czystą herezją, naiwnością dziecka błądzącego we mgle, ale nawet być może postradałbyś zmysły jak igumen Christos wiele setek lat temu. Więc nie mów mi nic o herezji. Dobrze wypełniłeś swoją służbę, dobrze wypełniłeś powiernictwo, a teraz pozwól, że rzeczy będą się dziać tak jak to zaplanowano i przewidziano. Jeśli nie rozumiem, w takim razie pokaż mi. Zatem chodźmy. Widzisz, jak mnisi wyciągają za swoich jakby pleców coś w rodzaju podobnej wielkości jak wielkość karabinu Branisława Brozowicza futerał, z którego wyciągają coś, co przypomina z grubsza kamerę filmową. Zdarzało ci się coś takiego widywać, może nie bezpośrednio, ale gdzieś tam byłeś w jakiś sposób, zdobyłeś jakąś taką wiedzę o tym, że istnieją takie urządzenia na takim trójnogu, wyglądająca właśnie jak kamera filmowa z tamtych czasów. I igumen Nikolaos daje sygnał reszcie współbraci, którzy po prostu biorą pod ręce wszystkich was i idzie w kierunku katakumb. Nie wiem, jakieś obstawiania oporu chyba nie ma sensu, jest ich za dużo. Ja chciałem zapytać o innych braci. Rozumiem, że wszyscy mnisi są wtajemniczeni, tak? Albo przynajmniej tak to wygląda. Tak, wszyscy mnisi są wtajemniczeni. Trochę to jakby dziwne w kontekście tego, że wczoraj mi uwierzyli, że chińscy mnisi chcieli ukraść obraz. Wiesz co, no może byłeś akurat tak przekonujący, że wiesz, że chwila, wiesz, roztargnienia, duże emocje i tak dalej, no może wiesz, jakoś zadziałałeś na niektórych z nich, nie? Prowadzenie No tak jesteście do... Nie, bo w sensie uwierzyli, w sensie Branisław krzyczał, że tamten kradnie ten obraz, ale czy oni po prostu i tak nie chwycili zarówno tego ich obydwu? Tak, chwycili ich, no ale widocznie może potem jakoś się wytłumaczył. Może dla niepoznaki. No, ojciec Nikolaos go, wiesz, jakoś usprawiedliwił czy coś, no. Dobrze, no, rozjaśnił wątpliwości, wiesz, swoich współbraci, no. Wydaje się być, wiesz, że ma duży posłuch całej jakby tej gromadki. W każdym razie jesteście prowadzeni z powrotem do katakumb, a później zagłębiacie się w mroki pod jaskiniami, rozświetlane teraz światłem latarni, lamp naftowych i temu podobnych urządzeń. I schodzicie do miejsca, które już widziałaś i które Idalia widziała, która właśnie w tym momencie dociera, wiesz, już na skraju jakby zmęczenia dociera do wioski Kalambaka i tam prawie słaniając się na nogach wpada prawie że w objęcia jakiegoś wieśniaka, który bardzo zmartwiony gdzieś tam próbuje cię
zanieść gdzieś, nie wiem, najprawdopodobniej kojarząc cię, że ty byłaś gościem tego sprzedawcy jakby oliwek, który tutaj was przyjmował w gościnę, więc tam cię jakby prowadzą do jego chaty i tam możesz sobie odpocząć i próbować, nie wiem, tłumaczyć cokolwiek chcesz, czy o ile chcesz w ogóle cokolwiek im tłumaczyć. Nie, ja, wiesz co, poza pierwszym, myślę, pół godziny pod tytułem wody, panie, wody, dajcie mi odpocząć, długa to droga była, to jednak napomknę, że albo to służby trzeba sprowadzić, bo się im winda urwała i mnie posłali tutaj, bo nie mają liny zapasowej, co by tą windę zrobić. Tylko tam trochę ludzi zostało na górze. Nie wiem, czy lekarza też trzeba nie będzie sprowadzić. Otwieraniem, ci mnisi to jak się podekscytują, pan. Także ja tu przyszłam generalnie między innymi pomoc sprowadzić. Ale to na pewno trochę zajmie i to nie będzie tego dnia, bo to jednak z tego co pamiętam mała wioska jest. Więc... Jeżeli to nam się na drugi dzień przeciąga, to czy my dzisiaj to kończymy? Tak, znaczy myślę, że jakbyśmy przełożyli to na następną sesję, to ta sesja byłaby dosyć krótka. Tak, kończcie No dobra. spokojnie, ja już sobie po prostu dosłucham. W każdym razie zostajecie zaprowadzeni do tej jaskini i widzisz, Dragoszu, tą studnię przykrytą kamienną płytą, która oznaczona jest symbolami, które totalnie nic ci nie mówią i wyglądają naprawdę bardzo, bardzo stare i jakby odpychające w twoim mniemaniu. Mnisi wokół tej studni jakby zbierają was w kubkę po jednej stronie studni, otaczając w ogóle całą takim falangą, całą tą prawie jaskinię, wypełniając kilkadziesiąt osób. Zaczynają wznosić jakieś śpiewy, podczas których mnisi rozstawiają na trójnogu to dziwne urządzenie, też po jednej stronie studni, a potem zaczynają krążyć wokół tej studni i rysować zaostrzonymi patykami jakieś dziwne symbole na ziemi i w swoim dziwnym, szeleszcząco szczekającym języku zaczynają śpiewać jakieś swoje modły, zaklęcia, inkantacje. Nie wiadomo jak to... Dragosza rośnie wraz z kolejną herezją, którą widzi. Tak. Powietrze gęstnieje nie tylko od sumy oddechów wszystkich was tutaj zgromadzonych, ale także wszyscy czujecie, że zaczyna się jakby elektryzować. Zaczynają wam się włosy na skórze jakby unosić elektryzowane energią, która zaczyna się tutaj gromadzić. Gdzieś z głębi trzewi dochodzi was pomruk. Ojciec Nikolaos, stojący niedaleko waszej grupki, spogląda na was i kontynuuje. Przed wieloma eonami naszą planetą rządziły stożkowate istoty z If, ale toczyły one wielką i odwieczną wojnę z koszmarnymi polipami. Wojnę, którą przegrywały, ale kiedy nadeszli podróżnicy w czasie, byty tak mądre, z mądrością tak nieprzebraną, z mądrością wielu eonów, milionów lat, historii, badań, ewolucji, istoty z If oddały się pod władzę podróżników w czasie i stały się ich awatarami. I wtedy wojna z polipami przechyliła szalę na stronę stożkowatych istot. Były wybijane, przepędzane z tego planu egzystencji, ale to straszliwe i potężne istoty, nastawione tylko na niszczenie i pochłanianie życia. To, co za chwilę się stanie, przynajmniej dla części z was, będzie ostatnią rzeczą, jaką zobaczycie w życiu. Część z was oszaleje, część z was stanie się ofiarą. W tym momencie skiną na dwóch mnichów, którzy dopadli do profesora Matsurakisa, wyszarpnęli go z tej grupy i przyciągnęli bliżej studni, zmuszając go do tego, żeby klęknął. Podróżnicy w czasie doceniają błyskotliwe i mądre umysły. Pragną ich, potrzebują ich, jako swoich naczyń. Profesor stanie się jednym z nich. Kolejny dwóch mnichów wyszarpuje Laurę Kirsch i robi z nią to samo, co zrobili z profesorem Matsurakisem. Kolejny bystry umysł, który stanie się naczyniem. To konieczne, nieuniknione. Ziemia drży. Czujecie, jak powietrze dalej nabiera elektrycznej wręcz, takiej odczuwalnej wręcz jakby energii, jakby burza miała nadejść w środku klasztoru i zmusić was, jakby miały za chwilę przeskakiwać między wami iskry.
Widzicie, jak obudowa tej dziwnej kamery zaczyna strzelać przeskakującymi właśnie stopami iskier, które przebiegają po niej. Kamienna płyta zaczyna pękać. Pojawiają się na niej kolejne pęknięcia. Odpryskują kawałki kamienia. Drżenie ziemi zaczyna się coraz bardziej podnosić. Słychać taki głuchy pomruk. Tak jakby jakaś potężna istota zbudziła się ze snu i była wściekła. Była przeraźliwie i niemożliwie wściekła na to, że ktoś zaburzył jej sen, albo ktoś ukradł jej setki lat wolności. Czujecie w trzewiach rosnące takie buczenie, które dobywa się spod ziemi. Czujecie, jak ziemia drży, z sufitu zaczynają sypać się kawałki piachu i kamienia. Mnisi śpiewają i zawodzą w unoszącym się w coraz wyżej i wyżej śpiewie, pełnym uniesienia jej religijnej wręcz ekstazy. Chińscy mnisi nie przerywają. Jeden z nich ciągle rysuje dziwne znaki, wykonując przy tym dziwne taneczne ruchy, drugi recytuje coś w nieznanym języku. Cienie za plecami profesora Matsorakisa i Laury Kirsch zaczynają się formować. I tutaj niestety nie mam tego zdjęcia na Foundry, więc rzucę wam na Discordzie. Zaczynają się formować w taki dziwny, stożkowaty kształt, który nabiera jakby materialnej postaci i tworzy taką istotę, która wygląda jakby była zbudowana z mięsistego, tak jakby stożka właśnie, takiego zwężającego się ku górze, z którego wystają mackowate kończyny zakończone dziwnymi takimi przyssawkami trochę a la pijawki bądź minuk oraz głową, która przypomina wijący się zlepek macek oraz jakby jakichś chitynowych szczękoczułek, takich trochę insektoidalnych z kilkoma parami oczu, które są czarne i nieprzeniknione niczym noc. I te istoty formują się właśnie za plecami profesora Matsorakisa i Laury Kirsch. Czy wy jakoś reagujecie na tą kwestię, czy nie? A jak na razie weszłam w tryb widza, więc ja zobaczę, co się stanie. Widza, no i poza tym nie mam dużo do zrobienia chyba. Nie ma za dużo do zrobienia, no wy zawsze możecie coś próbować, nie wiem, robić, wyrywać się, nie wiem, przeszkodzić w rytuale, cokolwiek. Czy jednak faktycznie jakby pozwalacie, żeby działy się te rzeczy, o których... Możemy spróbować się wyrwać, ja się mogę spróbować wyrwać, jeżeli nie jestem związany. Nie jesteś związany, jesteście po prostu zbici w grupkę, pilnowani przez mnichów, tylko widzicie, że ci mnisi też oddali się tym śpiewom i inkantacji, więc nieco jakby mniej jakby przywiązują do was uwagi, nie? Gdyby mi się udało wyrwać, to spróbowałbym się rzucić na jednego z tych chińskich mnichów, którzy odprawiają rytuał. Okej, rzucasz się na jednego z nich i co chcesz właściwie zrobić? Nie wyrywasz się do przodu. Po prostu chodzi mi o to, żeby przerwać jego rytuał. Czyli jeżeli on na przykład tańczy, to chcę go sprowadzić do parteru w ten sposób. To rzuć mi na bijatykę. Z kością ułatwienia, bo robisz to z zaskoczenia. Okej, dobra, udaje ci się, więc wpadasz na tego mnicha, który tam rysował te znaki. Wpadasz na niego z rozpędu i przewracasz go na ziemię. Tamten drugi mnich nie przerywa śpiewów swoich, natomiast Gertrudo oraz Dragomirze, ja bym poprosił was o rzuty na poczytalność. Niezdany, to poproszę cię o rzut K6, 4, okej. 4. Więc tracisz 4 punkty poczytalności. Ty zdałaś, więc tracisz 1 punkt poczytalności. Ja nic nie robię. Cię samo odejmie, tak? Nie, musisz sobie odjąć, bo to tak aż tak automatycznie nie działa. Nie, dobra, to znaczy skąd z poczytalności? Ile? 1 punkt. A, 1. I w momencie, w którym Branisław rzucił się na chińskiego mnicha, formowanie się istot, tych stożkowatych istot z cieni, które pojawiły się za profesorem i za Laurą Kirsch, zatrzymało się. One tak jakby utkwiły w takiej fazie przejściowej, że przestały się formować, stały się takim jakby kłębowiskiem zagęszczonego mroku mniej więcej w kształcie czegoś, co chciało się jakby wydostać, przebić zasłony rzeczywistości i znaleźć się w tym miejscu i czasie, ale też jednocześnie z tym kamienna płyta pęka
rozlatując się na kawałki, rozpryskując się, trafiając nawet niektórych mnichów i powalając ich na ziemię, którzy dalej w tej religijnej, fanatycznej ekstazie wznoszą swoje śpiewy. Wtedy słychać takie potężne jak bryk dobiegający się z ryk z tej mrocznej studni i jakby z niej wydobywa się coś, co naprawdę przyprawia wiele z osób, które będą świadkami tego jakby zajścia, to przyprawi, nie wiem, o zawał serca nawet, albo o coś naprawdę okropnego, bo wylatuje z tego ogromne cielsko takiego jakby wielkiego robala, czerwia, składającego się z wijących macek, jakichś otwartych, zębatych paszcz i niezliczonych oczu, który na wiele metrów wznosi się w górę, rozlega się po prostu potężny jak bryk ogłuszający, który powala wielu z tych mnichów na kolana i zaczyna po prostu wirować aż pod sufit tej jaskini i zaczyna się po prostu jakby wzmagać potężna wichura. Chiński mnich, ostatkiem ten, który nie został powalony przez Branisława na ziemię, krzyczy ostatkiem sił do Gertrudy: użyj broni! Wiesz, po angielsku. No to ja. Mam jeszcze ze sobą ten sztylet. Nikt mnie nie rozbroił z tego sztyletu. Wiesz co, rzuć na inteligencję, jeżeli nie wiesz, o co chodzi. W sensie, no ja się domyślam, ale dobra, rzucę na inteligencję. Gdzie mam inteligencję? Miejmy nadzieję, że chociaż to... Ewidentnie widzisz, że on takim błagalnym wręcz spojrzeniem wrzucił, wiesz, wzrok na tą niby kamerę, która była rozstawiona na trójnogu. I chyba o to mu chodziło, a nie o twój rytualny sztylet. Aha. No dobrze, to co? To rozumiem, że mogę... próbuję się w takim razie do tego czegoś dostać. Też nie wiem, co mam z tym zrobić, ale jak na razie wyrywam się z tego miejsca, w którym jestem. No, ci nisi chyba już nie są aż tak bardzo zainteresowani. I dopadam tego czegoś i co? Próbuję to... dopadasz do tego czegoś, no i jeżeli chcesz faktycznie tego użyć, no to rzuć mi na broń strzelecką. Mogę mieć 0. Gdzie jest broń? Nie, 0 chyba nie masz, bo tam bazowo jest. Tylko, że karabin strzelba będzie jakby pod to się podciągać. A to jest w walce? Nie. Tak. To jest broń palna, to jest broni palnej. 25 jest bazowo. Po lewej. Po lewej na samej... Nie, po lewej na samej górze powinnaś mieć broń palna, broń krótka i karabin strzelba. A, dobra, to okej. I normalny? Tak. Nie wiem, jakim cudem znajdujesz jakiś coś w rodzaju spustu na tej kamerze, czy to były jakoś intuicyjnie pociągasz za spust, widzisz jak wokół obiektywu kamery zaczyna gromadzić się kula energii elektrycznej, która po chwili z takim głośnym trzaskiem przypominającym strzał, by uderzenie pioruna z bliskiej odległości, jak się zdarzy gdzieś tam usłyszeć, wystrzeliwuje taki po prostu piorun oślepiającej, błękitno-białej energii, który gdzieś mniej więcej wycelowałaś wijącego się w jaskini tego potwora, ale nie trafiasz i strzał trafia gdzieś w kamienne ściany jaskini, rozbryzgując kamienie i powodując, że w tej jakby zaczynają wam się sypać na głowę coraz większe okruchy skalne. No i teraz wam powiem, że macie problem, bo potwór, którego puściliście, Branisław. wykonuje swój atak specjalny i wywołuje uderzenie potwornie silnego wiatru i ten wiatr po prostu zadaje około 19 obrażeń w promieniu, no prawie że w całej jaskini, co sprawia, że wszyscy giniemy. Tak, że zaczyna was rzucać po prostu po skalnych ścianach, jakby rozrzuca was trafiacie w kolumny, trafiacie w siebie, zaczyna się wszystko walić, zaczyna się wszystko trząść, słychać przerażone krzyki mnichów, rozdzierający krzyk profesora Matsorakisa, rozdzierający krzyk Laury Kirsch, niesamowity wisk i pisk, kiedy nieuformowane do końca istoty rozpływają się w powietrzu, kiedy zostaje przerwana magiczna inkantacja chińskich mnichów, a rozszalała istota sprzed eonów po prostu dokonuje niesamowitego zniszczenia, zemsty za setki lat uwięzienia w podziemiach tej krypty.
tej jaskini, tej studni, tego szybu, który wiódł być może gdzieś głęboko w miejsca, do które lepiej było nie zaglądać. Kiedy zorganizowana przez Idalię i Fantrię jakby wyprawa ratunkowa do monastyru dociera na miejsce, poczuliście oczywiście po drodze drżenia ziemi, ale kiedy docieracie na miejsce z góry, na której stał klasztor, tak naprawdę nie zostało wiele poza stortą wielkich skamiennych gruzów. Cokolwiek, jakiekolwiek tajemnice, grzechy przeszłości i niezałatwione sprawy skrywał klasztor niedaleko Kalambaki, to pozostały po nim tylko kamienne kolumny, zwały gruzu i wspomnienia Idalii i Fantrii, która być może kiedyś pozbędzie się ich ze swojej głowy, a może nigdy. Nie będzie to aż takie trudne, bo ona nie doświadczała żadnych nadnaturalnych rzeczy poza szepczącym mnichem nie wiadomo skąd. Szepczący mnich. To brzmi traumatycznie dosyć. Ale szkoda Gertrudy, to był dobry materiał na przyjaciółkę. Może gdyby Gertruda... Musiała się uratować z opresji co chwilę, ale... Może gdyby Gertruda trafiła, zadziałałoby się inaczej. Może gdyby. Mhm. Ale że też umiera taka postać, która mi towarzyszyła tyle. Tyle No, sesji. jest to... Szansa, że się przyniosła do innego wymiaru. Ale czy jest to wymiar lepszy? Jest to... Zew Cthulhu jest grą, która często prowadzi do... Brawen ciężkich. W sumie mogłaś... No faktycznie napisał tutaj Los Torpedos na czacie, że mogłaś z szczęściem dopalić, jeżeli jeszcze miałaś ten strzał. No życie. Ale życie czasami Życie. kończy się w niespodziewany sposób. Życie to sztuka wyborów. A czasami trzeba pozwolić dokończyć rytuał. Ja tylko żałuję, że brat Nikolaos, igumen Nikolaos nie zdążył mi krzyknąć: coś ty narobił! Być może krzyczał, ale nie słyszałeś. Być może, wiesz, przenosząc się w zaświaty ciągle brzmi jego krzyk w twoich uszach, tak? I to, wiesz, zdziwione i przerażone spojrzenie chińskiego mnicha, który do tej pory uśmiechał się dobrotliwie, nawet kiedy próbowałeś go zastrzelić. No dobrze, przeciągnęła nam się ta sesja niesamowicie. Tak to się kończy, niestety, tym razem bez powodzenia, bez szczęśliwego zakończenia i bez happy endu. Nie no, nie jest tak źle. Niektórzy Nie jest tak źle. Wypuściliście jakiegoś wielkiego potwora, który sobie poleciał. Właśnie, co Nie, się nie stało? jest. To jest dobre pytanie, co się To jest stało dobrze, z być potworem. może wiecie... Zostaje w być świecie, może- w którym gdzieś żyje przedwieczny. Być może jakaś przedwieczna istota, być może to przetrwała, być może nie. Być może swoją zemstę też przypłaciła swoim haniebnym, koszmarnym życiem. Tego się nigdy nie dowiemy, przynajmniej już tą ekipą, tymi postaciami, tymi badaczami. Odleciał w kierunku wschodzącego... No cóż, jakieś krótko słowa podsumowania na koniec i będziemy się żegnać, żeby już nie przedłużać. Wow. Ja mogę jedynie powiedzieć, że niestety drużyna trafiła na postać skrajnie praworządną, którą kompletnie nie przekonali do swoich pomysłów, więc niestety stanął okoniem. Ale to było ciekawe, twist fabularny, naprawdę. Myślę, że ten Zdecydowanie. wyraz twarzy Gertrudy, kiedy ją sprzedał, to zostanie... No, Prawda. w jego oczach reszta drużyny to byli ci źli. A na koniec zaczął mieć wątpliwości, ale było za późno. Tak, a gdyby jednak w tym momencie właśnie może gdyby ze mną pogadał i bym powiedziała mu, że ten Chińczycy zaczęli się odzywać i sieją herezję, pewnie tak by mi nie uwierzył. Ale Ja myślę, że ta historia była o tyle liniowa, że jak sobie tak przeanalizuję, to wszystko nas prowadziło w objęcia tych Chińczyków przy wyjściu z klasztoru, nie? Nie było opcji, żeby gdzieś pominąć, uniknąć i uciec z klasztoru, Znaczy, tylko... No akurat wam się udało, nie? Ale chodzi o to, że cały czas w dalszym ciągu trafiliśmy na tych Chińczyków. Mieliście jednak dużo, wiesz, nieudanych rzutów. Jakbyście mieli bardziej udane rzuty, to myślę, że moglibyście to jednak opuścić, bo na przykład Idalia mogła zauważyć tych chińskich mnichów wcześniej, że oni tam idą gdzieś, więc mogła skojarzyć, że mogą próbować wam przeszkodzić, coś tam, więc... Czyli to był ten rzut na ekstremalną spostrzegawczość, jakby byliśmy w kaplicy. Tak. Ale wiesz, taka na przykład na przestrzeni tych 3 sesji ta inwestygacja... Wiesz co, gdybyś Gdzieś na tam, przykład gdzie szukałem pogadał... jakichś informacji w ramach tych Chińczyków, nie? Niewiele dawała, tak mi się wydaje. No tyle, ile miałem szczęścia, tyle miałem w tych rzutach też, ale... No, ale też na przykład gdybyście zechcieli jakoś bardziej na przykład przycisnąć tych mnichów do tego, może by wam powiedzieli na przykład, nie? Już o co chodzi
I wtedy byście mogli zdecydować, na przykład, czy chcecie im pomóc, czy chcecie spierdzielić, nie? Czy coś, nie? Więc Ja tego ich przycisnąć. Oni cały czas tylko za nami pochukiwali i No, ale jakby tam nie było komunikacji. nikt jakby komu nie przyszło do głowy, żeby wiesz, z nimi po Dobra, prostu pójść i prawda. pogadać, nie? Próbowaliśmy, ale oni tylko kręcili głową. Nie, to prawda. Że na Przede wszystkim oni... Ale wiecie, bo oni udawali, że nie znają angielskiego, No, ale jakbyście dokładnie, im to był pokazali, że pierwszy problem. potem znałam udowodnili, że jednak wiecie, że rozumieją angielski, to może inna gadka by bywali. Ale było za mało też poszlak, żeby jakoś tak... Ja muszę też powiedzieć, że przez pryzmat mojego takiego małego doświadczenia w tego typu grach, nie wiem czy to kwestia doświadczenia, ale wydaje mi się, że te punkty, które zainwestowałem w umiejętności, to nie za bardzo je dobrze spożytkowałem z perspektywy czasu, bo Ja zawsze. patrząc na to, jakie gdzieś tam testy były, to mam jakieś tam różne punkty, na przykład zainwestowanie w prowadzenie samolotu, co się nie przydało, no raczej starałem się tak pod kątem postaci, którą miałem, prawda, też pomyśleć o tym, jak Wiesz, zainwestować to te jest punkty, też ale z tak, punktu że widzenia też tak- rozgrywki, Że ja też tak nie mogę wam do końca powiedzieć, co konkretnie będzie wam potrzebne, bo potem to trochę jakby sprzedaje też, tak jakby powiedzieć, że te umiejętności konkretnie Nie, no wam jasne. potrzebne, to wiesz, to trochę też może być jakby taki foreshadowing tego, czego się będzie można spodziewać na sesji, już nie ma takiego, wiecie, zaskoczenia, nie? Ja tam zawsze... Tak? Aczkolwiek zazwyczaj ja cię pytam, co mi się przyda na sesji. No ale to wiesz, nie mówię tak wprost, że to, tylko tak sugeruję, że coś w tych okolicach, nie? na przykład mam wysoką Znaczy- pierwszą pomoc, Na pewno wiadomo, raz że mi się udało standardowo użyć. w Cthulhu spostrzegawczość ktoś musi mieć wysoką, nie? Tak samo jakieś umiejętności społeczne też ktoś powinien mieć wysokie, żeby tu zagadać, tam znaleźć poszlakę i tak dalej, nie? Ale na przykład nie mogę wam powiedzieć, że potrzebujecie mandaryjskiego znać, no bo to już by, czekajcie, Grecja, lata 20 wam każe mandaryjski znać, to tutaj by było tak, Taki spoiler dosyć, jasne. no... W każdym razie to też nie była przygoda wymyślona przeze mnie, tylko zaadaptowana z gotowca, nie? Więc starałem się jakoś mieć swobodę w ramach tego, co sam wiedziałem na temat tych wszystkich wydarzeń, które tutaj się działy i... a tak jeżeli chodzi o długość przygody, to statystycznie była to długa przygoda w takich grach, czy raczej To krótka? u żyrafa to jest błyskawiczna przygoda. To jest taki standard. Jak zwykle miała być krótka, wyszło jak zwykle. Trzy sesje to taki standard, że mi wychodzi na jedną przygodę. To jest tak zazwyczaj, nie? Więc podejrzewam, że w niedzielnego startera do Fabuli Ultime też prawdopodobnie Nie skończymy, że tak. nie skończymy na jednej sesji raczej. Chyba, że nie wiem, walka pójdzie, nie pomyśli i wszyscy zginą. Ale też dzisiaj to jest najdłuższa dzisiaj sesja, 4,5 godziny. Tak, jednak ten element Chodzenia, wykradania się i cofania. to może jakoś to źle rozwiązałem, ale w sumie chciałem iść troszeczkę z tym, co rzuty pokazują, nie? Więc nie chciałem trochę aż tak bardzo naginać rzeczywistości, fikcji do tego, żeby popchnąć to jakoś bardziej do przodu. Może gdzieś się też zamotałem w paru miejscach, więc się pożegnamy. Widzę, że gnają się więc nie będę was trzymał. W każdym razie dziękuję za uwagi na pewno, dziękuję za to, że też wytrzymaliście tak długo ze mną i widzowie, słuchacze i gracze. No tak to się kończy tym razem trochę na smutno, na ponuro i... A jeszcze muszę powiedzieć, że bardzo mnie śmieszyło, jak Idalia się 2 razy pomyliła, mówiąc o oguminie zamiast igumenie, nie? To takie przejęzyczenia, które się zdarzają. Tak, ale właśnie, wiesz, no po prostu to spowodowało, że troszkę się upowstrzymywałem od śmiechu, nie? Mogłeś umieć. poprawiać bez problemu, bo A, no wiesz, no to jest tam... takie słownictwo, które dla mnie jest totalnie nieintuicyjne. Spokojnie. No nic, żegnamy. Jeszcze garść komentarzy od Los Torpedos, że będziecie straszyć w ruinach teraz, albo że trzeba było was poczęstować sekretem mnicha, w Cthulhu wrzuca się zawsze punkty w najbardziej abstrakcyjne umiejętności, że przygoda była krótka i że zamiast ogumin mogło być też ogumienie na przykład. No właśnie. Pozdrawiamy Los Torpedos, że wysiedział tak długo z nami. Trzymaj się. Więc tak, to moi drodzy, dziękuję wam, życzę dobrej nocy. Troszkę mam nadzieję, że Kasia jednak jutro rano do pracy wstaniesz jakoś w miarę Jedna i druga. jedna i druga. Znaczy ja też muszę wstać zaraz w sumie, za niedługo do pracy, Zaraz, właśnie. No, Zaraz muszę A ja mam wolne. więc to tylko... jeden dzień. Ja uważam, że
był fajny feeling między postaciami, były fajne interakcje, jakaś tam chemia też się wywiązała. Dragosz, mimo tego, że jakoś dużo go na tych sesjach nie było, to jakby wywierał spory wpływ, jak już się pojawił, i to żelazna konsekwencja w działaniu to było dobre. Powiedzmy Dragos sobie to była- wprost, Salamendo. Nie, ale ciekawa postać, bo była wyzwaniem dla Tak, innych tak. postaci, mi się wydaje, nie? Żeby gdzieś Bo próbować współpracować. no właśnie, Miała nie się szukała, na współpracę. nie naginała swojego jakby charakteru pod to, żeby jednak współpracować, tylko jak się napisał, tak się robił, tak, i to było spoko. Papateczki, Schodzimy z wizji, trzymajcie się. dobranoc. papateczki i do następnego, hej. Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.